Szanowni Państwo, wybyła godzina 10, więc myślę, że możemy rozpoczynać nasze wydarzenie. Chciałabym na początku podkreślić, że spotkanie będzie nagrywane, a później zostanie udostępnione na stronie internetowej projektu, więc portalu prawadoktoranta.pl oraz na portalu youtube.com, gdzie będzie można je odtworzyć. Na początku chciałabym też wspomnieć kilka takich słów podstawowych o naszym projekcie. Projekt Szkoły Doktorskie to nasza przyszłość, realizowany jest przez Krajową Reprezentację Doktorantów od 1 grudnia 2023 roku do końca lipca 2024 roku. Celem tego projektu było nie tylko upowszechnienie wiedzy o prawie, o szkolnictwie wyższym i nauce wśród nie tylko doktorantów, ale również studentów, absolwentów, pracowników administracyjnych i dyrektorów szkół doktorskich, ale również popularyzowanie osiągnięć doktorantów i absolwentów szkół doktorskich w kontekście rozwoju nauki czy też państwa. W ramach projektu organizowaliśmy wiele działań, które z korzyścią przysłużyły się społeczności akademickiej. Między innymi było to 10 webinarów dotyczących prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, gdzie przedstawialiśmy prawne aspekty kształcenia w szkole doktorskiej. 10 wywiadów, podczas których doktoranci oraz absolwenci szkół doktorskich pochwalili się swoimi wybitnymi osiągnięciami naukowymi, a także 10 warsztatów praktycznych, podczas których nasi eksperci wyposażyli doktorantów i studentów, a także inne osoby zainteresowane projektem pewnymi umiejętnościami i kompetencjami, które służyły im w dalszej pracy naukowej. Zespół projektowy przygotował również 30 artykułów w 2 wersjach językowych, wersji polskiej oraz angielskiej. Oprócz tego oczywiście przygotowaliśmy dzisiejsze seminarium. Seminarium będzie składało się z 3 paneli, podczas których poruszymy takie zagadnienia jak status prawny doktoranta, prawne aspekty kształcenia w szkołach doktorskich, a także wpływ kształcenia w szkołach doktorskich na rozwój nauki i państwa. Chcielibyśmy przy tym podkreślić, że zainteresowanie projektem tak naprawdę przekroczyło wszystkie nasze oczekiwania. Oczywiście później przedstawię. Czekaj tylko, bo coś mi się... Jakiś Poprosimy o wyłączenie mikrofonu. Ale zaczekaj. Zainteresowanie projektem przekroczyło wszystkie nasze oczekiwania. Oczywiście później będę to szerzej omawiała podczas też omawiania raportu końcowego z realizacji projektu, ale w tym miejscu chciałabym podkreślić, że wszystkie wskaźniki realizacji poszczególnych celów projektowych były kilka albo kilkanaście razy wyższe niż zakładane na początku realizacji projektu. Oczywiście naszym zdaniem świadczy to o tym, że projekt był bardzo istotny dla społeczności akademickiej, a także jest widoczna dalsza potrzeba organizowania szkoleń, warsztatów czy też innych spotkań, które właśnie wyposażają środowisko akademickie w wiedzę dotyczącą kształcenia w szkołach doktorskich. Podkreślamy oczywiście również, że realizacja tego projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki któremu otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację niniejszego projektu w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, za co serdecznie dziękujemy. W tym roku złożyliśmy kolejny wniosek o organizację 2. edycji projektu i mamy nadzieję, że uda nam się oczywiście realizować ten projekt dalej i dalej przysługiwać się dla społeczności akademickiej. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszego seminarium, tak jak wspomniałam, odbędzie się 3 panele dotyczące właśnie kształcenia w szkołach doktorskich, ale chciałabym oczywiście rozpocząć nasze seminarium od przywitania wszystkich naszych gości. W sposób szczególny chcieliśmy przywitać pana doktora habilitowanego Macieja Gdulę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Witamy, panie wiceministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałabym również przywitać pana doktora habilitowanego Marcina Pałysa, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Chciałabym przywitać pana profesora Zbigniewa Marciniaka, doradcę przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do spraw funkcjonowania systemu edukacji i nauki w kraju i za granicą. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam. Witamy również przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów, magistra inżyniera Michała Klimczyka. Dzień dobry. Witamy członków Komitetu Organizacyjnego Seminarium Naukowego, panią doktor habilitowaną Irenę Świątek-Barylską, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, inicjatorkę i reprezentantkę Ogólnopolskiego Porozumienia Szkół Doktorskich, przewodniczącą Komitetu Sterującego Porozumienia oraz członkinię Komitetu Organizacyjnego naszego seminarium. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry Państwu. Witamy również pana doktora habilitowanego Jarosława Korpysa, profesora Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, inicjatora i reprezentanta Ogólnopolskiego Porozumienia Szkół Doktorskich, członka Komitetu Organizacyjnego Seminarium. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam Państwa pięknie. Witamy także radcę prawnego Wojciecha Kiełbasińskiego, rzecznika praw doktoranta i członka Komitetu Organizacyjnego Seminarium. Dzień dobry. Witamy również magister Barbarę Pietrzyk-Tobiasz, zastępczynię rzecznika praw doktoranta, przewodniczącą Biura Prawnego KRD oraz wiceprzewodniczącą KRD. Są z nami także dyrektorzy wielu szkół doktorskich oraz pracownicy jednostek podmiotów doktoryzujących zajmujących się sprawami doktoranckimi. Serdecznie wszystkich Państwa witamy. W sposób szczególny chcielibyśmy również przywitać magister inżynier Paulinę Górę, doktorantka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, członkinię Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członkinię Szerokiego Zarządu KRD. Witamy również magister inżynier Karolinę Różaniecką, doktorantkę Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, członkinię Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członkinię Szerokiego Zarządu KRD. Dzień dobry. Witamy magister Małgorzatę Grochocką, doktorantkę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczącą Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Medycznych i członkinię Szerokiego Zarządu KRD. Dzień dobry. Witamy także doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Joannę Smolarczyk, wiceprzewodniczącą Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Medycznych i członkinię Szerokiego Zarządu KRD. Dzień dobry Państwu, witam. Witamy oczywiście również wszystkich innych uczestników wydarzenia oraz prelegentów. Mamy nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie obfitować będzie wiele ciekawych dyskusji i przemyśleń o systemie kształcenia w szkołach doktorskich. Teraz chciałabym przejść do części oficjalnego otwarcia seminarium naukowego i poproszę o zabranie głosu doktora habilitowanego Macieja Gdula, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie i bardzo chciałbym Państwu przede wszystkim na wstępie podziękować za realizację tego projektu, za organizację tego seminarium. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, że Państwo uczestniczycie w zorganizowanej, stałej refleksji na temat kształcenia doktorskiego, na temat funkcjonowania szkół doktorskich. To jest niezwykle ważne z tego względu, że jest to nowa forma kształcenia, nowa forma zdobywania stopnia. Cały ten system jest zaprojektowany, ale trzeba zrozumieć, jak rzeczywiście funkcjonuje, jakie są jego zalety, jakie są jego wady. I nikt tego lepiej nie zrobi niż osoby prowadzące szkoły doktorskie, osoby, które w tych szkołach doktorskich uczą się i robią doktoraty, więc to jest niezwykle ważne. Ja deklaruję jako przedstawiciel ministerstwa, że my Państwa bardzo chętnie w tym będziemy wspierać. To jest moim zdaniem kluczowe, żeby Państwo, osoby tak na pierwszej linii, użytkownicy tych szkół, byli tutaj aktywni w refleksji nad tym, jak ten system działa. Ja chcę wspomnieć tylko o kilku sprawach, które jakby z perspektywy ministerstwa są niezwykle istotne, no bo my na szkoły doktorskie patrzymy oczywiście z perspektywy tego, jakie one są dla użytkowników, użytkowniczek, czy dobrze się w nich pracuje, czy łatwo, czy trudno się zdobywa stopień. Natomiast dla nas też istotne jest miejsce tych szkół w całym systemie nauki, więc dla nas na przykład bardzo istotną kwestią jest wskaźnik sukcesu. My trochę jesteśmy zaniepokojeni tym, że liczba uczestników szkół doktorskich jest nieporównywalnie mniejsza niż liczba uczestników studiów doktoranckich i być może to nie wpłynie na liczbę doktoratów, ale tutaj my jesteśmy bardzo wyczuleni, będziemy bardzo śledzić przez kolejne miesiące, jak wygląda ten wskaźnik sukcesu i tu też liczę na Państwa refleksję na ten temat, bo to pewnie też różnie bywa w różnych dyscyplinach, to musimy monitorować. Dla mnie ważną też rzeczą jest kwestia umiędzynarodowienia, bo umiędzynarodowienie jest bardzo ważnym celem i to bez wątpienia chcę też jasno podkreślić, że umiędzynarodowienie jest wartością, ale też z drugiej strony my musimy się zastanawiać nad kształtem umiędzynarodowienia. Mamy dość dużo uczestników szkół doktorskich z zagranicy. Pytanie, czy obecny model jest najlepszym możliwym modelem umiędzynarodowienia, jeśli chodzi o robienie doktoratów w Polsce. Mówię to tak delikatnie, ale też widziałem, że ostatnio po wywiadzie w forum akademickim, kiedy postawiłem ten problem, widzę pewien rezonans w środowisku.
czy niektórzy twierdzą, że to jest, że ta moja perspektywa, czy zwrócenie uwagi na to, że być może tutaj jest potrzebna dyskusja, zostało odebrane jako dążenie do zamknięcia polskiej nauki na osoby z zewnątrz. Tak w ogóle nie jest. To chcę podkreślić na tym forum, bo część z Państwa mogła się poczuć zaniepokojona tym. To nie jest cel ministerstwa, nie jest moje wyobrażenie o tym, że szkoły doktorskie powinny być szkołami wyłącznie dla polskich obywateli, ale jest pytanie o model umiędzynarodowienia, o kariery później ludzi, którzy robią doktoraty. W moim przekonaniu to jest coś, nad czym się naprawdę wszyscy powinniśmy zastanawiać, bo to są też duże inwestycje i koszty dla państwa polskiego, więc powinniśmy jak najlepiej wykorzystać te inwestycje w osoby z zagranicy, które robią w Polsce doktoraty. Mam nadzieję, że tutaj też państwo jakby będą uczestnikami tej rozmowy i refleksji, bo to jest ważne, żebyśmy rozumieli, co się dzieje. Ja myślę, że też w ogóle ministerstwo powinno zamówić i stale prowadzić badania na temat karier osób z zagranicy, które robią u nas doktoraty. Myślę, że to wszystkim się po prostu przyda. Ja życzę bardzo udanego seminarium dzisiaj i będę się przysłuchiwał temu na tyle, na ile mogę. Będę się starał zostać jak najdłużej i wysłuchać Państwa, ale też jestem otwarty zawsze na dyskusję z Państwem i zarówno z przedstawicielami doktorantów, jak i osobami, które prowadzą szkoły doktorskie. To jest jedno z najważniejszych wyzwań na pewno na dzisiaj w systemie nauki. Dobre zorganizowanie tych szkół, dobre zorganizowanie studiów doktoranckich, bo to jest też po prostu, od tego zależy przyszłość polskiej nauki. Ja jestem tu głęboko przekonany, że to jest bardzo wrażliwy obszar i obszar, który wymaga namysłu, inwestycji, refleksji, zabiegania o to, żeby to było dobrze zorganizowane. Jestem Państwu, jeszcze raz to podkreślę, bardzo wdzięczny, że Państwo się w to naprawdę angażują. Ja to widzę i niezwykle to doceniam. Także dziękuję jeszcze raz i będę się przesłuchiwał z przyjemnością i zainteresowaniem dyskusji. Dziękuję. Dziękujemy Panie Wiceministrze za zabranie głosu i za całe wsparcie Ministerstwa w realizacji naszych projektów i działań. Oczywiście mam nadzieję, że wiele tematów, o których wspomniał Pan Minister, poruszymy dzisiaj podczas naszej dyskusji. Chciałabym teraz poprosić o zabranie głosu doktora habilitowanego Marcina Pałysa, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Panie profesorze, zapraszamy do zabrania głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim bardzo cieszę się, że dyskusje dotyczące szkół doktorskich toczą się w różnych miejscach, nie tylko w tym formalnym procesie ewaluacji szkół doktorskich, ale także wśród tych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w różny sposób w te szkoły. To oczywiście wszyscy wiemy, że ustawa z 2018 roku zmieniła krytykowane studia doktoranckie na szkoły doktorskie. One były między innymi krytykowane dlatego, że studia doktoranckie były bardzo liczne, natomiast w powszechnym przekonaniu duża część doktorantów w szkołach doktorskich tylko w pozorny sposób mogła zajmować się doktoratami ze względu na to, że wiele z tych osób nie dostawało stypendium, a więc musiało tak naprawdę łączyć pracę zarobkową z robieniem doktoratu. I z tego punktu widzenia myślę, że to, o czym wspomniał pan minister Gdula, że zmniejszyła się liczba uczestników szkół doktorskich w stosunku do studiów doktoranckich, wymaga spojrzenia z różnych perspektyw, nie tylko z perspektywy samej takiej liczbowej. Ale proszę Państwa, w tej nowej koncepcji doktoranci byli bliżej pracowników naukowych niż studentów. I nie chodziło o to, że doktorat jest procesem, w którym trzeba zaliczyć przedmioty przepisane programem studiów i na koniec dostaje się dyplom, tylko że raczej uczestniczą w pracy badawczej. I w związku z tym słuchacze szkół doktorskich mają i więcej praw w porównaniu do doktorantów z poprzedniego okresu, ale mają także w związku z tą nową pozycją obowiązki, odpowiedzialność za swoją uczelnię i środowisko naukowe. Tyle teoria. Natomiast jak w praktyce znaleźć równowagę pomiędzy tymi prawami, obowiązkami i odpowiedzialnością,
To jest właśnie temat dyskusji zarówno w środowisku doktoranckim, jak i w różnego rodzaju radach uczelnianych i senatach uczelnianych. To nic dziwnego, dlatego że zazwyczaj prawa jednych są obowiązkami drugich i na odwrót. I to bardzo dobrze widać w relacjach doktoranci-promotorzy. W tym seminarium są 2 panele poświęcone prawom i, co chciałbym z uznaniem podkreślić, 3. panel związany właśnie z szerszym spojrzeniem odwołującym się do celów istnienia szkół doktorskich. Od 2018 roku kumulują się doświadczenia dotyczące szkół, a my jako Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarówno zachęcamy, jak i z zainteresowaniem obserwujemy dyskusje o szkołach, stąd patronat Rady. W końcu pierwsi z tych, którzy uzyskali doktorat po przejściu pełnego cyklu szkoły doktorskiej, właśnie dołączają do katedr badawczych na uczelniach, a w nieodległej perspektywie będą też uczestniczyć w kształceniu doktoranckim, ale już w innej roli. Dlatego życzę Państwu bardzo udanej dyskusji. Też będę starał się możliwie dużo przysłuchiwać temu, co będzie mówione, natomiast niestety nie będę mógł brać udziału w całości tego wydarzenia. Jeszcze raz podziękowania za inicjatywę i życzenia bardzo udanych dyskusji. Dziękuję. Dziękujemy panie profesorze. I kolejno poproszę o zabranie głosu pana profesora Zbigniewa Marciniaka, doradcę przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do spraw funkcjonowania systemu edukacji i nauki w kraju i za granicą. Dzień dobry Państwu. Mnie pan profesor Arek Mężyk, przewodniczący KASU, poprosił, żebym go reprezentował na Państwa spotkaniu, ale to, że mnie powierzył tę funkcję, jest dla mnie powodem do radości i przyjemności, ponieważ moje kontakty z KRD są niezwykle dla mnie owocne. Rozmowy, bardzo często nieformalne, naprawdę poszerzają moją perspektywę rozumienia. Nazwa tego seminarium jest fantastyczna, bo trzeba właściwie rozumieć słowo nasza w nazwie. Prawda? To nie chodzi tylko o doktorantów. Nasza przyszłość to jest przyszłość kraju tak naprawdę. To są te najświatlejsze kadry, które będą wspierać rozwój kraju i seminarium niezwykle trafione co do nazwy i zawartości. Może przypomnę założenie podstawowe, które leżało u podstaw utworzenia szkół doktorskich. To jest takie proste hasło, które przekonało mnie wtedy, że to ma sens. Otóż celem studiów doktoranckich było napisanie dobrego doktoratu. Celem szkoły doktorskiej jest wytworzenie, czy może wykreowanie dobrego doktora. To są zasadniczo 2 różne sprawy, bo skoro taki cel, ambitniejszy dużo niż dawniej, stoi przed nami, to sprawa nie w tym dziele, które człowiek wytworzy, tylko w tym, na ile jest przygotowany do tworzenia kolejnych dzieł. Prawda? I to nakłada dodatkowe obowiązki na ten proces, który ma się toczyć w szkole doktorskiej. Takie były założenia. Prawda? Krótko mówiąc, ten człowiek musi być wprowadzony w środowisko naukowe, także międzynarodowe i tak dalej, i tak dalej. To jest duże wyzwanie. Mnie też niepokoi to, że w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat mniej więcej mamy połowę liczby doktorantów. To niezbyt dobrze wróży rozwoju polskiej nauki. Musimy o to dbać. Trzeba się nad tym zastanawiać, jak zachęcić też młodych ludzi do tego, żeby chcieli robić doktoraty. Oczywiście sytuacja materialna to jest jeden z czynników, ale ważnym czynnikiem tutaj jest pasja i samodzielność pracy, która przysługuje osobom, które uprawiają naukę, samodecydowanie o tym, co będę robił i de facto rozwój własny, który w tle chyba najbardziej motywuje. Ten ważny aspekt umiędzynarodowienia, o którym wspominał pan minister Gdula, ma swoje echo także w Europie. Warto o tym przypomnieć. Prawda? W tym dokumencie Pakiet dla szkolnictwa wyższego jest wskazany jako główny motyw, czy jeden z motywów, które powodują, że Unia Europejska się temu bliżej przygląda, jest fakt, że generalnie społeczeństwo europejskie się starzeje i potrzeba ściągnąć do Europy, do pracy na przyszłość najzdolniejszych ludzi ze świata. A można to uczynić za pomocą systemu szkolnictwa wyższego oraz szkół doktorskich, więc o tej perspektywie warto pamiętać. Oczywiście muszą to być odpowiedni ludzie. Tutaj jest ten haczyk.
bo ci, co się garną często do tego, żeby przyjechać do Europy pod pozorem studiowania, no, zaciemniają bardzo obraz, ale nie możemy się dać temu zwieść, bo ta perspektywa niestety starzejącej się Europy jest bardzo bolesna, ale jest faktem. Więc wydaje mi się, że to seminarium odpowie na wiele ważnych pytań i ja z zainteresowaniem będę się przysługiwał obradom. Myślę, że pewne wątki zostaną podjęte i z pewnością będą kontynuowane dalej także w różnego rodzaju kontaktach. Ja obiecuję, że w imieniu przewodniczącego KRASP-u, profesora Mężyka, że KRASP deklaruje bycie stałym partnerem w rozmowie na temat problemów, które się pojawiają wśród uczestników szkół doktorskich, z tą myślą, że jeśli będziemy o tych problemach rozmawiać, to być może damy radę je rozwiązać, czy znaleźć wspólnie dobre rozwiązania dla pożytku i uczestników szkół doktorskich, ale i dla pożytku całego kraju. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękujemy Panie Profesorze za Pana głos i całe oczywiście wsparcie. I poproszę na koniec o zabranie głosu przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów, magistra inżyniera Michała Klimczyka. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja na pewno chciałbym zacząć od słów podziękowania dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dla pana ministra obecnego tutaj z nami za to, że możemy takie działania realizować. Myślę, że to należy podkreślić bezwzględnie, że ten projekt jest wizytówką Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Projekt Szkoły Doktorskiej to nasza przyszłość, który od wielu miesięcy jest realizowany, bo on stanowi takie ucieleśnienie naszych zadań i realizacji naszych obowiązków. To znaczy on dostarcza bardzo wielu różnorodnych mechanizmów wsparcia, wieloobszarowo, bo to są sprawy, które dotykają zarówno podstawowej wiedzy o systemie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich, o prawach, obowiązkach również oczywiście doktorantów, ale przede wszystkim w ramach tego projektu popularyzowane są też wzorce, autorytety, osoby, które przez ten doktorat przeszły takimi ścieżkami, które mogą być inspiracją dla naszych koleżanek i kolegów. Więc to jest taki projekt, który stanowi bardzo silne wsparcie dla środowiska, no i jest takim najbardziej praktycznym przykładem działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Więc z jednej strony to podziękowanie dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za to, że stwarza możliwości tego rodzaju działania, które jak widzimy są bardzo, bardzo pożyteczne i wykorzystywane przez środowisko doktoranckie, ale nie tylko, bo także przez kandydatów do szkół doktorskich. Mamy nadzieję, że ten projekt bardzo wiele osób zachęci do tego, żeby właśnie w tych szkołach doktorskich się kształcić. Z drugiej strony wielkie podziękowanie dla całego zespołu organizacyjnego na czele z Moniką, z koordynatorem projektu, bo ten projekt, muszę powiedzieć, na tle wielu naszych działań jawił się jako taki, który zebrał największe zainteresowanie w czasach, w których coraz trudniej jest przyciągać, nawet do ważnych inicjatyw, coraz trudniej jest przyciągać zainteresowanie. Tutaj Monika o tym wspominała, to należy podkreślić jeszcze raz, wielokrotnie większe zainteresowanie niż to, które zakładaliśmy, czyli pokazuje to, że ta praca ma sens. I za to chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym i nie tylko z grona Krajowej Reprezentacji Doktorantów, bo jest to jednocześnie jeden z pierwszych projektów, który organizujemy, zapraszając do współpracy, bardzo praktycznej współpracy przedstawicieli innych środowisk. Cieszę się, że są z nami przedstawiciele szkół doktorskich, też konferencji łączącej szkoły doktorskie. My też mamy okazję dzięki zaproszeniu Państwa profesorów spotykać się z dyrektorami, z przedstawicielami szkół doktorskich, wspólnie debatować. Tak samo zaprosić Państwa tutaj jako naszych panelistów, osoby, które rzucają nam nowe światło na to wszystko, w czym tu jesteśmy. Cieszę się, że jest z nami Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że jest z nami Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, że jest z nami pan minister oczywiście, to wspomniany na początku jako pierwszy. Natomiast to pokazuje, że naprawdę stworzyliśmy, myślę, jako wspólnota akademicka znowu taką bardzo silną platformę dialogu ogólną. Mamy ten kontakt i to jest bezcenne, że możemy w ten sposób wpływać na rozwój tej rzeczywistości, w której się poruszamy i możemy dyskutować o tym, jak jest, jak w tym, co już mamy, spróbować się odnaleźć w najlepszy możliwy sposób, ale jednocześnie jakie wnioski wyciągać z tego wszystkiego na przyszłość. Z mojej perspektywy ten projekt jest o tyle istotny, że on z jednej strony jest
kierowany do kandydatów do szkół doktorskich, bo on ma pokazać, czym jest w ogóle system kształcenia w szkole doktorskiej, z czego on się składa, jak przebiega kształcenie. Z drugiej strony zawiera bardzo wiele elementów dla nowo przyjętych doktorantów, których informuje o podstawowych prawach, obowiązkach również oczywiście doktorantów i o tym, jak je skutecznie realizować. Jest to projekt, który dla krajowej reprezentacji doktorantów ma takie strategiczne znaczenie też z tego względu, że dużo bardziej niż kiedykolwiek otwiera się na przedstawicieli właśnie doktorantów z zagranicy, czyli ta dwujęzyczność tego projektu dla nas jest to pewna nowa formuła, która umożliwia nam no, już taką współpracę, powiedziałbym, zarówno w Polsce, ale także dużo szerzej o zasięgu międzynarodowym. Dużo paneli, dużo warsztatów, porad, inspiracji dotyczących warsztatu młodego naukowca. Sięgamy także z ofertą dla tych najbardziej wybitnych spośród nas, którzy sięgają po granty, czy to w NCN-ie, czy w innych agencjach finansujących i robią to naprawdę z dużymi sukcesami, będąc dla nas wszystkich bardzo dużą inspiracją. Więc niewątpliwie bardzo istotne jest to, żeby ten projekt był kontynuowany. Tu myślę, że warto podkreślić znowu, że staramy się w tej chwili o możliwość realizacji kolejnej edycji tego projektu w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Jest to dla nas bardzo ważne i myślę dla całego środowiska. Mamy nadzieję też, że efektem takim bardzo praktycznym tego projektu będzie to, że duża część naszych odbiorców zdecyduje się na kształcenie w szkołach doktorskich, jeżeli chodzi o kandydatów, a tych, którzy już są w szkołach doktorskich, no to, że zwiększymy ten wspomniany przez wszystkich tutaj praktycznie wskaźnik skuteczności, to znaczy to, żeby terminowo te doktoraty realizować i rzeczywiście, żeby to kształcenie w szkołach doktorskich i środki, które są w to inwestowane, no, owocowały tymi doktoratami, bo to jest niewątpliwie istotne. Natomiast odwołując się trochę szerzej poza tym projektem, chcę wspomnieć, że my chcemy tutaj odpowiedzieć na tą potrzebę też wyrażaną przez pana ministra przeglądu kształcenia w szkołach doktorskich, bo ten projekt jest komentarzem, jest informacją, jest doszkoleniem dotyczącym tego, jak dzisiaj wygląda system kształcenia doktorantów, natomiast niewątpliwie naszą dużą rolą wszystkich nas jest to, żeby zastanawiać się, dokąd powinniśmy zmierzać, jakie działania rozwojowe są potrzebne na przyszłość i dlatego w najbliższym czasie będziemy realizować badania związane właśnie z satysfakcją z kształcenia w szkołach doktorskich. Będziemy realizować badania, które będą kierowane zarówno do potencjalnych kandydatów, czyli do studentów. Będziemy pytać ich o to, czy są zainteresowani kształceniem w szkołach doktorskich, jak to wygląda z ich perspektywy. Będziemy badać procesy rekrutacji, to również w uzgodnieniu z panem ministrem. Na te prośby będziemy się odpowiadać. Cieszymy się, że również w tym zakresie będziemy mieli w najbliższym czasie wsparcie w postaci zadania, które będziemy realizować pod nazwą działania rozwojowe i strażnicze w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Więc staramy się tutaj jak najlepiej współpracować. Za stwarzanie doskonałych warunków do tego dziękujemy. Dziękujemy wszystkim państwu, gościom zwłaszcza zaproszonym tutaj, bo jesteśmy w tym dialogu wspomnianym wcześniej i to nam pozwala działać skutecznie, ale dziękujemy także uczestnikom, bo to jest bardzo istotne, że odpowiadacie na tą ofertę, która została przedstawiona. Dla nas jest to bezcenne, to znaczy mówiąc wprost, ten projekt daje nam przepotężną energię do działania, do tego, żeby czuć, że to, co chcemy zrobić najlepiej, jak potrafimy, ma faktyczny sens. I krótko nawiązując, bo pewnie to byłby temat na całkowicie inne spotkanie i nie chciałbym, żeby on tutaj stał się motywem wiodącym, bo pewnie mógłby być, bo jak widzimy jest to zagadnienie, które porusza wolę dyskusji. Ta kwestia umiędzynarodowienia. Ja myślę, bo nie mieliśmy o tym okazji szczegółowo porozmawiać, ale myślę, że w pewien sposób mamy wspólną wizję z panem ministrem, to znaczy umiędzynarodowienie chyba dla nikogo z nas nie ulega wątpliwości, że jest bardzo istotne. Aczkolwiek w dyskusji o międzynarodowieniu ważne jest też to, aby równoważyć różne perspektywy. To znaczy w tej chwili w dyskusji o międzynarodowieniu bierze udział zdecydowanie przeważająca większość osób bardzo entuzjastycznych. Natomiast musimy pamiętać o tym, że równolegle ma postępować rozwój polskiego systemu kształcenia, nieprofilowanego absolutnie tylko i wyłącznie dla Polaków, tylko rozumianego jako coś, co my chcemy mieć najlepsze. I teraz pojawia się ta kwestia, żebyśmy pamiętali, że
zastąpienie polskich doktorantów albo niechęci polskich potencjalnych doktorantów do tego, żeby kształcić się w szkołach doktorskich, przyjmowaniem doktorantów z zagranicy, to nie jest naprawianie naszego systemu kształcenia. Więc my musimy pamiętać w tej dyskusji o umiędzynarodowieniu, że w pierwszej kolejności powinniśmy zastanawiać się, jak czynić nasz system atrakcyjnym, skutecznym, wysokojakościowym, a nie próbować zaleczać to tym, że stwierdzamy, polscy kandydaci mają ograniczone zainteresowanie kształceniem w szkołach doktorskich, no to przyjmiemy z zagranicy i problem będzie rozwiązany. I pewnie tutaj moglibyśmy długo też z panem profesorem Marciniakiem debatę przetoczyć na temat tego, się odwołam do wypowiedzi pana profesora. Tak, Europa się starzeje, tylko właśnie pojawia się pytanie, czy my mamy to zaakceptować, że Europa się starzeje i zastąpić ją przedstawicielami, że tak powiem, innych kontynentów czy innych regionów świata, czy może próbować naprawiać to swoje własne podwórko. I to jest podobnie z umiędzynarodowieniem. Co chcę podkreślić i myślę, że pan minister też to podkreślił, to nie jest niechęć wobec umiędzynarodowienia, to jest wyrażenie takiego głosu, w ramach którego wierzymy chyba wszyscy, że po prostu jak we wszystkim, w każdym procesie rozwojowym, ta dyskusja powinna mieć charakter konstruktywny i przemyślany. I to wszystko przed nami, a podstawą do tego jest dzisiejsze seminarium, które też stanowi przegląd tego, jak jest i na pewno wszystkim nam pozwoli wyciągnąć wnioski dotyczące tego, dokąd powinniśmy zmierzać dalej, co warto poprawić. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz wszystkim Państwu, że do nas dołączyli. Moniko, dla Ciebie i całego zespołu projektowego wielkie podziękowania, bo ten projekt jest naprawdę wizytówką Krajowej Reprezentacji Doktorantów, pokazuje, że ta nasza działalność jest pożyteczna, ważna i dobrze odbierana. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim życzę przede wszystkim satysfakcji i dużej ilości wiedzy i nowych pomysłów, które będą płynęły zarówno z tego projektu, z tego seminarium, jak i ze wszystkich materiałów, które to też warto podkreślić, są wciąż dostępne online. Tak naprawdę wszyscy ci odbiorcy, o których tutaj mówiłem, mogą sięgnąć wstecz do artykułów, do wywiadów, mogą skorzystać z tego i tą wiedzę uzupełnić. Więc życzę bardzo owocnych obrad, no i przede wszystkim powodzenia na doktoratach. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy za zabranie tego głosu. I szanowni Państwo, przejdziemy teraz do kolejnego punktu w dzisiejszym harmonogramie, zatem przedstawienia raportu z realizacji projektu. Będę bardzo wdzięczna o wyłączenie kamerek, żeby prezentacja była dobrze widoczna i poproszę też Panią tłumaczyńska-migowego bądź Pana tłumacza, jeśli już z nami są, o to, żeby też pojawili się na ekranie, żebyśmy mogli rozpocząć też tłumaczenie języka migowego. I poproszę o chwileczkę cierpliwości. Włączę tylko prezentację dotyczącą raportu. Szanowni Państwo, tak jak już wspominałam, to seminarium jest zwieńczeniem naszego projektu naukowego. Oczywiście jest to taki element raportu, który przedstawimy dzisiaj podczas seminarium, natomiast ja po tym przedstawieniu raportu rzucę również na czat link do naszego całego raportu końcowego, w którym mogą Państwo znaleźć wszystkie informacje o projekcie, wnioski, podsumowania i wszystkie inne informacje. Rozpoczynając krótko o projekcie, tak jak już wspomniałam na początku naszego seminarium, projekt był realizowany w okresie grudzień 2023, lipiec 2024 i przyświecały nam tak naprawdę 3 cele tego projektu. Po pierwsze, upowszechnienie wiedzy na temat systemu kształcenia doktorantów wśród studentów, doktorantów, a także pracowników uczelni i instytutów badawczych. Po drugie, popularyzacja wiedzy na temat osiągnięć zdobywanych przez doktorantów szkół doktorskich i ich doniosłości w kontekście rozwoju nauki oraz państwa. I trzecim celem było wyposażenie studentów i doktorantów w wiedzę z zakresu kształcenia w szkole doktorskiej oraz w umiejętności praktyczne, które mogą im się przydać w kontekście realizowania indywidualnych planów badawczych i programów kształcenia. Zrealizowaliśmy, tak jak też już wspomniałam na początku, wiele działań, które przysłużyły się społeczności akademickiej. Było to 10 warsztatów praktycznych w cyklu Szkoły Doktorskie bez tajemnic. Te warsztaty były organizowane przez aplikację Microsoft Teams i obowiązywały na nie zapisy. Później przedstawię Państwu również liczbę osób, które zgłaszały się na tą akurat część naszych działań.
Warsztaty dotyczyły m.in. indywidualnego planu badawczego i promowania badań, pozyskiwania środków na badania naukowe, prawnych i praktycznych aspektów dotyczących oceny śródokresowej, czy też współpracy z promotorem. Kolejnym działaniem było 10 webinariów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w cyklu Porozmawiajmy o szkołach doktorskich. Te webinaria były prowadzone jako transmisje publiczne w naszych mediach społecznościowych, a następnie zostały udostępnione na stronie internetowej oraz na portalu youtube.com. Webinaria omawiały m.in. rolę szkoły doktorskiej w systemie szkolnictwa wyższego, prawne i praktyczne aspekty dotyczące przedłużenia, zawieszenia oraz zakończenia kształcenia, prawne zagadnienia dotyczące urlopów i czasu pracy doktoranta. Kolejnym działaniem było również 10 wywiadów z doktorantami szkół doktorskich, a także absolwentami szkół doktorskich w cyklu Osiągnięcia doktorantów a rozwój nauki. Te wywiady również były prowadzone jako transmisja ogólnodostępna na naszych mediach społecznościowych i są udostępnione na naszej stronie internetowej oraz na portalu youtube.com. Można więc zatem do nich wracać i oglądać je nieskończoną ilość razy tak naprawdę. Przeprowadziliśmy wywiady z laureatami grantów krajowych i zagranicznych, laureatami stypendiów, staży, a także na przykład z doktorantami, którzy wyróżniają się osiągnięciami artystycznymi. Oprócz tego nasz zespół projektowy zrealizował 30 artykułów popularno-naukowych. Artykuły te są dostępne na naszej stronie internetowej w 2 wersjach językowych, w języku polskim oraz w języku angielskim i omawiają takie kwestie jak prawne aspekty kształcenia, pracy badawczej oraz przedstawiają sylwetki naukowe doktorantów. I oczywiście ostatnim działaniem, naszym dzisiejszym wydarzeniem jest seminarium naukowe, które, tak jak już powiedziałam, będzie składało się z 3 paneli, 2 panele prawne, jeden panel dotyczący wpływu szkół doktorskich na rozwój nauki i państwa, które oczywiście też rozpoczną się po części dotyczącej tutaj sprawozdania z raportu. Chciałabym oczywiście podkreślić, że ten projekt nie byłby możliwy do zrealizowania, gdyby nie osoby, które pomagały nam w realizacji. Zadania zaplanowane w projekcie, a więc wspomniane webinaria, wywiady czy też warsztaty realizowało łącznie 25 osób wyróżniających się wiedzą o prawie o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie dotyczącym kształcenia doktorantów. Oprócz tego prowadzący webinaria zapraszali do udziału w nich gości, ekspertów i udział w webinariach wzięło 34 gości, którzy oczywiście dzielili się z nami swoimi doświadczeniami. Byli to dyrektorzy szkół doktorskich, pracownicy administracyjni oraz doktoranci. W wywiadach wzięło natomiast udział 38 doktorantów i absolwentów szkół doktorskich, którzy mogli wyróżnić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, podzielili się z nami własnymi przemyśleniami dotyczącymi kształcenia, realizowania poszczególnych aktywności naukowych i organizacyjnych. Oczywiście w naszym projekcie wzięli również udział tłumacze języka migowego, którzy nas wspierali w zakresie organizacji webinarów oraz seminarium, aby czynić projekt jeszcze bardziej dostępny. Teraz przejdę już do szczegółowego omówienia celów i efektów realizacji projektu. Tak jak wspomniałam, pierwszym celem było upowszechnienie wiedzy na temat kształcenia doktorantów i tutaj spełnienie tego celu weryfikowaliśmy poprzez ilość osób uczestniczących w webinariach i odtworzeń zapisanych transmisji webinariów, ilość osób zarejestrowanych na seminarium naukowe oraz ilość odsłon portalu Prawa Doktoranta. Zakładaliśmy na początku, iż liczba uczestników webinariów oraz wyświetleń zapisanych webinariów wyniesie 500, w tym 50 odbiorców zagranicznych, liczba wyświetleń portalu Prawa Doktoranta 2500 i zakładana liczba osób zarejestrowanych na seminarium oraz wyświetleń późniejszej transmisji seminarium łącznie 250 odbiorców, w tym 25 odbiorców zagranicznych. Na tym slajdzie mogą Państwo zobaczyć, jak wyglądało realizowanie tego celu w praktyce, a więc jakie wskaźniki udało się nam osiągnąć. Pierwszy wskaźnik, czyli liczba uczestników webinariów oraz wyświetleń zapisanych webinariów. Tak jak wspomniałam, planowaliśmy poziom 500 odbiorców, a udało się osiągnąć, to są oczywiście dane z 22 lipca, więc ta liczba będzie cały czas rosła. 7654 odbiorców, oczywiście są to odbiorcy z wyświetlenia na portalu youtube.com oraz 76 zweryfikowanych odbiorców. Więc tak jak Państwo mogą zauważyć w ostatniej kolumnie, ten wskaźnik jest 15-krotnie lepiej zrealizowany niż poziom, który zakładaliśmy. Jeśli chodzi o drugi wskaźnik, czyli liczbę wyświetleń portalu prawadoktoranta.pl, tutaj ta liczba wyświetleń również była o wiele wyższa niż zakładana. Tak jak Państwo widzą, ponad 20 000 wyświetleń, a więc ponad 8 razy lepiej zrealizowany wskaźnik. I jeżeli chodzi o liczbę osób zarejestrowanych na to seminarium,
Łącznie zarejestrowało się na seminarium 152 osoby, natomiast tak jak podkreślam, są to tylko osoby zarejestrowane. Później ta transmisja będzie udostępniona w naszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej oraz na portalu youtube.com, więc ta liczba oczywiście będzie stale rosła. W tym momencie ten wskaźnik jest realizowany na poziomie 61%, ale z pewnością będzie on o wiele wyższy. Drugim celem, jaki zakładaliśmy, była popularyzacja wiedzy na temat osiągnięć zdobywanych przez doktorantów i ich doniosłości w kontekście rozwoju nauki oraz państwa. Ten wskaźnik weryfikowaliśmy poprzez ilość osób uczestniczących w wywiadach z doktorantami oraz ilość osób ponownie zarejestrowanych na seminarium naukowe z uwagi na nasz trzeci panel, w którym też te osiągnięcia będą ukazywane. Zakładaliśmy, że liczba uczestników spotkań, właśnie jakby chodzi o wywiady oraz wyświetleń zapisanych wywiadów, będzie to 500, tak jak przy webinariach, w tym 25 odbiorców zagranicznych i oczywiście taki sam wskaźnik przy seminarium naukowym, a więc 250 osób zarejestrowanych bądź wyświetlających transmisję seminarium. I jeśli chodzi o ten cel w praktyce, mogą Państwo też na slajdzie zobaczyć, jak wyglądała realizacja tego celu. Pierwszym wskaźnikiem a więc liczba uczestników spotkań członka zespołu projektowego przeprowadzającego wywiady oraz wyświetleń zapisanych wywiadów. Tutaj planowaliśmy, że poziom będzie to 500 odbiorców, w tym 50 odbiorców zagranicznych, a udało się uzyskać 7027 wyświetleń wywiadów, co daje oczywiście wskaźnik o 14-krotnie wyższy niż zaplanowane. I już nie będę omawiała drugiego wskaźnika, jest taki sam wskaźnik jak w przypadku webinariów i oczywiście będzie on zrealizowany w późniejszym terminie. I trzecim celem naszego projektu było wyposażenie studentów i doktorantów w wiedzę z zakresu kształcenia w szkole doktorskiej i umiejętności przydatnych w kontekście realizowania indywidualnego planu badawczego i programu kształcenia. Ten cel weryfikowaliśmy poprzez ankietę skierowaną do uczestników warsztatów, która miała na celu zebranie właśnie od nich informacji na temat przydatności warsztatów i poszerzenia ich wiedzy i kompetencji. Zakładaliśmy, że w warsztatach weźmie udział minimum 250 osób, w tym 25 osób zagranicznych i zakładaliśmy, że wzmocnienie kompetencji potwierdzi 200 osób. Tak jak Państwo mogą zobaczyć na slajdzie, liczba uczestników warsztatów wyniosła ostatecznie 1348 uczestników, byli to uczestnicy 10 warsztatów, w tym 483 osoby zagraniczne. Zatem ten wskaźnik, jeżeli chodzi o ogólną liczbę osób, został zrealizowany 5-krotnie lepiej, natomiast jeżeli chodzi o odbiorców zagranicznych, niemal ponad 19 razy lepiej. Jeśli chodzi o liczbę osób, które potwierdziły w ankiecie nabycie kompetencji, które wykorzystają w przyszłości, planowaliśmy, że będzie to 200 osób, natomiast takie potwierdzenie tutaj wpisało w ankietę 298 osób i było to 92% osób, które wypełniły ankietę. Było jeszcze drugie pytanie w ankiecie, które dotyczyło tego, czy uczestnicy nabyli wiedzę dotyczącą określonego zagadnienia i w tym wypadku też mogę podkreślić, że tutaj 97,8% uczestników zadeklarowało, że taką wiedzę nabyło. To już poza wskaźnikami, ale też chcieliśmy Państwu pokazać na tym slajdzie zainteresowanie warsztatami, więc mogą Państwo zobaczyć, jakie to były liczby, jakie liczby czy to studentów, doktorantów, pracowników administracyjnych interesowało się uczestnictwem w naszych warsztatach. Tak jak Państwo widzą, przeważnie było to ponad 100 osób, czasem ponad 200-300 osób i najczęściej uczestnicy właśnie interesowali się tematami dotyczącymi przygotowywania indywidualnego planu badawczego i planowania badań, pozyskiwania środków na realizację badań, czy też oceną śródokresową i procedurami dotyczącymi tej oceny. Oczywiście ta liczba zgłoszeń, a liczba uczestników troszeczkę się różni. Nie wszyscy wzięli udział z osób zapisanych, natomiast możemy podkreślić, że ponad 64% osób zapisanych brało udział w naszych warsztatach. I podsumowując, chcielibyśmy podkreślić, że zespół projektowy oczywiście do końca lipca, biorąc pod uwagę seminarium, zrealizuje wszystkie cele, a wskaźniki realizacji celów są znacznie wyższe od zaplanowanych, tak jak Państwo widzieli, kilkunastokrotnie wyższe. W projekcie uczestniczyli nie tylko doktoranci, ale również studenci, dyrektorzy szkół doktorskich, pracownicy administracyjni i inne osoby zainteresowane tematyką. Nie stawialiśmy tutaj żadnych ograniczeń. Realizacja pierwszej edycji projektu pokazała nam, że ta świadomość prawna przedstawicieli środowiska akademickiego nie jest jeszcze wystarczająca, jeżeli chodzi o kształcenie doktorantów i pewne zagadnienia dotyczące pracy naukowej, więc uważamy, że w dalszym ciągu potrzebne są szkolenia, warsztaty czy też spotkania dotyczące właśnie prawnych, praktycznych aspektów kształcenia w szkole doktorskiej.
I chciałabym oczywiście podkreślić, że projekt pokazał również, że mamy się czym pochwalić. Doktoranci i absolwenci szkół doktorskich są wybitnymi osobami, mają bardzo wysokie osiągnięcia naukowe i sukcesy, którymi się warto chwalić i które wpływają na rozwój nauki oraz państwa. Na koniec chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierały realizację tego projektu oraz osobom zaangażowanym. Przede wszystkim dziękujemy oczywiście Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za przyznanie nam dofinansowania na realizację niniejszego projektu oraz całe wsparcie w procesie jego wykonania. Dziękujemy przewodniczącemu konferencji rektorów akademickich szkół polskich, panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu inżynierowi Arkadiuszowi Mężykowi za udzielenie patronatu seminarium naukowemu. Dziękujemy przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, panu doktorowi habilitowanemu Marcinowi Pałysowi, profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego za udzielenie nam patronatu. Dziękujemy Doktoranckiemu Forum Uniwersytetów Medycznych oraz Porozumieniu Doktorantów Uczelni Technicznych również za objęcie wydarzenia patronatem. Dziękujemy również członkom Komitetu Organizacyjnego Seminarium za całe wsparcie w procesie organizacji wydarzenia oraz moderowanie dzisiejszych sesji panelowych. Dziękujemy dyrektorom i kierownikom szkół doktorskich oraz pracownikom administracyjnym, a także przedstawicielom samorządów za wsparcie w zakresie udostępniania aktywności. Dziękujemy wszystkim prowadzącym warsztaty, webinaria, wywiady za wykonaną pracę oraz bieżące wsparcie w zakresie realizacji projektu. Wszystkim gościom webinariów i wywiadów za Państwa zaangażowanie, podzielenie się własną wiedzą i doświadczeniami, tłumaczom języka migowego, którzy pomagali nam czynić projekt o wiele bardziej dostępnym oraz oczywiście wszystkim innym odbiorcom za uczestnictwo w działaniach projektowych. I na koniec chciałabym też wskazać, że tak jak już mówiłam na początku, przy tym projekcie pracowało bardzo wiele osób, natomiast taki ścisły zespół projektowy stanowiłam ja jako koordynator projektu. Koordynatorem do spraw promocji był magister inżynier Jakub Zielonka, doktorant Politechniki Krakowskiej, a administratorem naszej strony internetowej magister inżynier Jakub Szczepkowski, doktorat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli mają Państwo pytania do tej części seminarium, to oczywiście chętnie na nie odpowiem. Nie widzę pytań. W takim razie przejdziemy do kolejnej części seminarium, a więc do naszego pierwszego panelu merytorycznego i poproszę tutaj radcę prawnego Wojciecha Kiełbasińskiego o poprowadzenie tego panelu i wszystkich panelistów o włączenie kamerki. Poproszę również o udział tłumacza języka migowego i tłumaczenie na bieżąco naszego pierwszego panelu. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jeszcze raz dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość prowadzenia tego panelu, udziału w niezwykle interesującym seminarium. Przejdziemy do pierwszego panelu merytorycznego, podczas którego wygłoszone zostaną referaty. Porozmawiamy sobie o tym, kim jest doktorant szkoły doktorskiej, jaki jest jego status prawny, jakie są prawa i obowiązki doktorantów w szkole doktorskiej. Temat niezwykle interesujący. Jak wiemy, tam ustawa z 2018 roku znacząco zmieniła nam model kształcenia doktorantów w Polsce. Tak naprawdę z roku na rok dochodzą do nas coraz to nowe kwestie i problemy, które dostrzegamy. My to widzimy w praktyce działalności Rzecznika Praw Doktoranta, Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jak myślimy, że już nas żadne problemy nie zaskoczą, to pojawia się jakiś kolejny problem, do którego trzeba się odnieść. Dlatego niezwykle istotne jest zwiększanie świadomości prawnej całej społeczności akademickiej. Dlatego zawsze realizacja tego typu projektów cieszy. I to, że tak wiele osób bierze udział, czy to w dzisiejszym seminarium, czy to w poprzednich wydarzeniach, jest niezwykle istotne. W pierwszym panelu wystąpią 3 osoby, które mamy małą zmianę w zakresie harmonogramu. Będzie to magister Michał Szkaladek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który opowie nam o prawnym statusie doktoranta między studentem a pracownikiem naukowym. Kolejno dr Joanna Smolarczyk opowie nam, kim jest doktorant szkoły doktorskiej w uczelni medycznej. I na sam koniec magister Agata Walczak-Górka wskaże nam na rolę lokalnych porozumień doktorantów w kształtowaniu statusu prawnego i warunków kształcenia. Na jedno wystąpienie mamy tutaj przygotowane 15 minut, tak żebyśmy jeszcze na koniec mieli czas na sesję pytań i odpowiedzi, które jestem przekonany, że z całą pewnością się pojawią. Także już nie przedłużając, oddaję głos
panu Michałowi, który powie nam o prawnym statusie doktoranta między studentem a pracownikiem naukowym. Często zadajemy sobie pytanie właśnie w tej hierarchii uniwersyteckiej, kim jest doktorant. Jestem bardzo ciekawy, jak nam pan Michał to przedstawi. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Michał Szkaradek. Bardzo dziękuję za zapowiedzenie przez pana radcę Wojciecha Kiełbasińskiego. Reprezentuję Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Teraz postaram się udostępnić prezentację. Proszę o informację, czy będzie ona widoczna. Dobra. Tak, jest widoczne. Wspaniale. Dobrze, Szanowni Państwo, tytuł mojego wystąpienia to Prawny status doktoranta między studentem a pracownikiem naukowym. W pierwszej kolejności warto postawić pytanie, dlaczego między takimi grupami społeczności akademickiej postanowiłem ustawić doktoranta. Wynika to z faktu, iż w zakresie uregulowań ustawowych przede wszystkim doktorant jest wyróżniony w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym jako odrębny podmiot kształcenia, odrębny podmiot funkcjonujący w uczelni. Jest on odróżniony od studentów, ale też odróżniony od pracowników naukowych. I znaczenie tutaj mają przepisy szczególne dotyczące praw doktoranta, jego obowiązków, formy nawiązywania stosunku z uczelnią, ale o tym za chwilę. W pierwszej kolejności chciałem sięgnąć do uzasadnienia ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauki z 2018 roku, gdzie wskazano, że szkoły doktorskie mają być horyzontalnym i strukturami funkcjonującymi w ramach podmiotów doktoryzujących. Formuła szkół doktorskich będzie wspierać interdyscyplinarność w badaniach naukowych związanych z przygotowaniem przez doktorantów rozprawami oraz kształcenie zaawansowanych kompetencji transferowalnych. W tym kontekście rację bytu straci wyodrębnienie kategorii środowiskowych studiów doktoranckich. Czyli ustawodawca, zmieniając formułę kształcenia doktoranta, zmieniając jego położenie w uczelni, miał na celu zapewnienie większej konkurencyjności badań, skoncentrowanie się na prowadzeniu badań przez doktoranta, innowacyjność, a odejście od takiego, można powiedzieć, kostycznego, przypominającego studia w sensu stricto kształcenia. Czemu się to udało? Myślę, że na tym etapie jest to trudne do określenia. Odpowiedź na to pytanie przyniesie zbliżająca się w najbliższym czasie ewaluacja szkół doktorskich. Natomiast też w tym wystąpieniu nie podejmę się analizy tegoż zagadnienia. Jaki jest w pierwszej kolejności charakter stosunku prawnego łączącego doktoranta i uczelnię na gruncie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jest to stosunek administracyjno-prawny. Odbywa się poprzez wpis na listę doktorantów. Jak pamiętają Państwo doktoranci z własnego doświadczenia, i ja zresztą też, rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w formie konkursu organizowanego przez uczelnię i w wyniku tego konkursu podejmowane jest rozstrzygnięcie w sprawie wpisu kandydata na listę doktorantów lub wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia w poczet doktorantów.
Już tutaj widzimy na etapie samego procesu przyjęcia i faktu wydawania decyzji administracyjnej bardzo wyraźnie administracyjno-prawny charakter tegoż postępowania, tegoż stosunku. Taka decyzja podlega kontroli przez sąd administracyjny. Również rozwiązanie samego stosunku łączącego osobę doktoranta z uczelnią odbywa się poprzez wydanie decyzji administracyjnej z upoważnienia rektora, podpisanej na ogół przez rektora szkoły doktorskiej, o skreśleniu z listy doktorantów. Ponadto w kształceniu, w ogóle w bycie doktoranta na uczelni, kluczowe znaczenie w związku z autonomią uczelni zajmują przepisy wewnątrzzakładowe. Jest to zresztą usankcjonowane na poziomie ustawowym w artykule 205 ustawy, który zobowiązuje uczelnię wyższą do przyjęcia w terminie poprzedzającym minimum 5 miesięcy rozpoczęcia nowego roku akademickiego odpowiedniego regulaminu szkoły doktorskiej. Tutaj ustawodawca położył szczególny nacisk na regulamin szkoły doktorskiej. Nawet w uzasadnieniu jest mowa, że zważywszy na autonomię uczelni, nieplanowane są dalsze akty wykonawcze w tym przedmiocie. Tylko że najważniejsze kwestie, tutaj wymienia choćby numeratywnie ustalenie oraz zmianę promotora, powinny być uregulowane przez uczelnię w regulaminie. Jak wygląda sytuacja samych tych regulaminów w praktyce? Tę odpowiedź również przyniesie ewaluacja szkół doktorskich. Niemniej wskazać należy, iż na tym etapie regulaminy szkół doktorskich między podmiotami doktoryzującymi bardzo się od siebie różnią. Niektóre są bardzo głęboko wchodzą w szczegóły procesu kształcenia czy realizacji przedmiotów. Inne są bardzo ogólnikowe i zapominają o przyznawaniu jakichś bardzo użytecznych czasami praw doktorantom w zakresie samego kształcenia i bardzo wiele wówczas jest władzy takiej dyskrecjonalnej powierzonej w ręce dyrektora szkoły doktorskiej, który uznaniowo decyduje o różnych sprawach, chociaż też niekoniecznie może mieć ku temu tak naprawdę podstawy wynikające z aktów wewnątrzzakładowych. Ja tutaj mogę przytoczyć ciekawostkę z mojej własnej uczelni, gdzie w regulaminie naszej szkoły doktorskiej brak jest informacji na temat instytucji urlopu, jakby to określić, czegoś w rodzaju urlopu dziekańskiego czy urlopu zdrowotnego, ale z kolei w ogóle nie ma takiej instytucji w regulaminie. Natomiast w zarządzeniu rektora dotyczącego badań medycyny pracy studentów i doktorantów już jest mowa o tym, że doktorant powracający z urlopu zdrowotnego zobowiązany jest przedłożyć wyniki badań lekarza medycyny pracy, znaczy zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kontynuowania kształcenia. Czyli w pewnym sensie akty wewnątrzuczelniane znają tą instytucję, ale zasadniczo nie znają. Dochodzi do takiej, bym powiedział, sytuacji paradoksalnej. Także niewątpliwie tutaj ustawodawca położył na uczelniach bardzo duże wyzwanie w zakresie zadbania o taką komplementarność przepisów i uzupełnienie nimi też tego, co w ustawie uregulowane nie zostało. Więc powiedziałbym, że na gruncie doktorantów ustawodawca w szczególności kładzie nacisk na autonomię uczelni i daje jej właśnie tą autonomię, że to właśnie tutaj uczelnia wyjątkowo może się wykazać. Innym pytaniem jest, na ile z tego chce korzystać. Doktorant jako student. W
pierwszej kolejności to, co łączy doktoranta i studenta, to to, że obydwie te grupy podmiotów odbywają kształcenie według programu nauczania. W przypadku doktorantów uregulowane to zostało w artykule 205 ustawy, który wskazuje, że kształcenie odbywa się w oparciu o program kształcenia. Ma miejsce ocenianie przedmiotowe. Nie jest to oczywiście, nie wynika to bezpośrednio z ustawy, jednak jeżeli mamy do czynienia z kształceniem, realizowane są przedmioty, no to siłą rzeczy mamy do czynienia z jakąś formą ewaluacji. Na ogół uczelnie wyższe przyjęły sobie w praktyce, że będzie będzie formuła przedmiotów wpisanych w program kształcenia z przypisanym wymiarem godzin. Dobrą praktyką jest przypisywanie liczby punktów ECTS, jest to zresztą wskazane, oraz przyznawanie za realizację, zaliczenie przedmiotu oceny czy zaliczenia. Więc o tyle jest to podobne do studentów. Doktoranci mają również prawo do zrzeszania się w samorządzie doktorantów, w uczelni. To jest bardzo podobne do studentów, którzy mają możliwość zrzeszania się w samorządzie studentów i ogół studentów tworzy samorząd studentów. Podobnie ma to miejsce w przypadku doktorantów. Dodatkowo istotny jest charakter otrzymywanego świadczenia pieniężnego gwarantowanego przez ustawę, czyli stypendium. Stypendium doktoranckie przypomina to studenckie o tyle, że nie jest opodatkowany podatkiem dochodowym, nie wykazujemy go w zeznaniu podatkowym, nie otrzymujemy z powodu otrzymywania stypendium PIT-u od podmiotu wypłacającego. Stanowi w kategorii dochodów tak zwany dochód z innego źródła, czyli tutaj jeżeli doktorant pobiera samo stypendium, no to w praktyce będzie miał problem z wzięciem na przykład czegoś na raty, ponieważ nie otrzymuje takiego wynagrodzenia a stypendium doktoranckie niekoniecznie przez te podmioty, przez banki formalnie, jeżeli już opiera się na dokumentach dochodowych, jest dostrzegane. Więc tutaj to jest bliższe studentowi niż pracownikowi. Doktorant jako pracownik. To, co łączy doktoranta z pracownikiem naukowym, no to jest w pierwszej kolejności na pewno formuła, w jakiej jest doktorant przyjmowany do uczelni, a jest to przyjęcie w wyniku konkursu. Tutaj analogicznie w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych, czy to asystentów, czy później, co jest interesujące niewątpliwie dla doktorantów, adiunktów, organizuje się konkursy stanowiskowe. Tutaj w przypadku kształcenia doktorantów mamy konkurs na zostanie doktorantem. Mamy konkurs stanowiący podstawę postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej, gdzie określony jest limit doktorantów, który ma zostać przyjęty maksymalnie do danej jednostki. Tak jak w przypadku pracownika naukowego, doktorant ma przewidzianą ocenę okresową. W przypadku doktoranta jest to nazywane oceną śródokresową. Jest to ustanowione na poziomie ustawowym i odbywa się w połowie kształcenia. Na ogół w przypadku kształcenia 4-letniego po 2. roku. Analogicznie w przypadku pracowników naukowych ustanowiona jest na pewnym etapie ocena jego dorobku, jego osiągnięć.
No i tak jak w przypadku pracownika, doktorant ustawowo zagwarantowany ma regularne, wypłacane, gwarantowane świadczenie pieniężne. Przy czym w odróżnieniu od pracownika wysokość tego świadczenia zależna jest zgodnie z ustawą, jego minimum zależne jest od wynagrodzenia, minimalnego wynagrodzenia profesora. W związku z czym okresowo wysokość tego świadczenia, szczególnie przed oceną śródokresową, kiedy wynosi na 37% wynagrodzenia profesora, spada poniżej wysokości pensji minimalnej, co jest niewątpliwie takim największym minusem takiego niepracowniczego modelu stosunku łączącego doktoranta z uczelnią. Przepraszam bardzo, już powoli musimy zmierzać do końca. Jesteśmy po czasie, więc jeżeli byśmy mogli powoli do końcowi, to będę zobowiązany. Dobrze, dziękuję bardzo. To już jest mój ostatni slajd. To, co różni doktoranta od pozostałych grup społeczności akademickiej i czyni go podmiotem wyjątkowym, to jest stypendium gwarantowane ustawowo. Doktorant reprezentowany jest na gruncie, ustawa już to ustanawia, przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Kształcenie doktoranta w szkole doktorskiej kończy się wraz ze złożeniem pracy doktorskiej. Czyli jakby w przeciwieństwie do studiów, kształcenie nie kończy się wraz z obroną pracy, uzyskaniem tytułu zawodowego, ale wraz z realizacją programu kształcenia i przedłożenia do szkoły treści rozprawy doktorskiej. Natomiast uzyskanie już tytułu zawodowego doktora jest kwestią odrębną, kwestią odrębnego postępowania na ogół odbywającego się przed Radą Dyscypliny. I na koniec chciałem podać cytat z uzasadnienia do projektu ustawy. Wprowadzenie powszechnego systemu stypendialnego dla doktorantów jest powiązane z uproszczeniem wsparcia finansowego dla doktorantów, polegającego na likwidacji świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantów oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego. Czyli w przypadku doktorantów zrezygnowano z takich instytucji, które znane były wcześniej w przypadku studiów doktoranckich i znane są w przypadku studiów typowych, w przypadku studentów, i bardzo ograniczono, uproszczono formy wsparcia finansowego doktorantów do tak naprawdę stypendium z możliwością zwiększenia go o 30% w przypadku doktoranta z niepełnosprawnościami. Na co chciałbym zwrócić uwagę na koniec w konkluzjach, to fakt, że przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w prawach doktorantów uwagę przywiązują do kwestii socjalno-bytowych, właśnie związanych ze stypendium, zakwaterowaniem w domu akademickim, z możliwością zakwaterowania małżonka, korzystania ze stołówki. Nie mówią natomiast, tak jak w przypadku studentów, o kwestiach związanych z zaliczeniami przedmiotów, z transferem punktów ECTS. Jest to pozostawione stricte do regulacji wewnątrzuczelnianej na gruncie regulaminu. Tutaj, jeżeli występują niedostatki w przypadku regulacji regulaminowych w uczelni, powstaje wówczas bardzo doniosły dla doktoranta problem. I w związku z tym uważam, że w najbliższym czasie, zwłaszcza po ewaluacji szkół doktorskich, niezbędnym jest opracowanie dobrych praktyk i standardów w zakresie treści i tego, co powinien regulować regulamin szkoły doktorskiej. I tutaj doniosłą rolę mogłoby odgrywać Ministerstwo Nauki w zapewnieniu pewnych dobrych praktyk dla uczelni. I myślę, że problem ten można rozwiązać na gruncie tak zwanego soft power, a niekoniecznie rzeczywiście wydawania dalszych aktów czy nowelizacji ustawy. Dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie mojego wystąpienia i życzę miłego dnia.
Dziękujemy bardzo panu Michałowi. Z pewnością do wystąpienia wrócimy jeszcze w naszej dyskusji. Teraz nie przedłużając, przechodzimy teraz do kolejnego punktu naszego pierwszego panelu w ramach seminarium, gdzie pani dr Joanna Smolarczyk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach opowie nam o tym, kim jest doktorant szkoły doktorskiej w uczelni medycznej. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Czy prezentacja jest dla Państwa widoczna? Jak widzimy? Ja nazywam się Joanna Smolarczyk i jestem doktorantką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i mam również przyjemność reprezentować doktoranckie forum uczelni medycznych, gdzie pełnię funkcję wiceprzewodniczącej i w związku z tym w tym dzisiejszym wystąpieniu chciałabym przybliżyć trochę temat tego, kim jest doktorant Szkoły Doktorskiej Uczelni Medycznej i jakie zagadnienia są dla nas, doktorantów uczelni medycznych, najważniejsze. Od razu też zaznaczę na początku tego wystąpienia, że ja nie jestem prawnikiem, jestem lekarzem psychiatrą i w związku z tym myślę, że postaram się w taki syntetyczny sposób przedstawić swój punkt widzenia po to, żeby na koniec pozostawić jeszcze przestrzeń czasową do tego, aby tutaj znamienici reprezentanci nauk prawnych, którzy są dzisiaj z nami, z czego bardzo się cieszę, mogli również słowo komentarza do tej prezentacji dorzucić albo abym mogła odpowiedzieć na jakieś pytania, które u Państwa się pojawią. Więc kim jest doktorant uczelni medycznej? W znakomitej większości doktorantami uczelni medycznych są oczywiście absolwenci studiów magisterskich bądź równorzędnych. Mówię w większości, bo coraz więcej mamy już wśród doktorantów uczelni medycznych również studentów z wybitnymi osiągnięciami naukowymi, którzy jeszcze przed uzyskaniem tytułu magistra czy tytułu lekarza podejmują kształcenia w szkołach doktorskich, ale w znakomitej większości doktorantami uczelni medycznych są lekarze dentyści, farmaceuci, fizjoterapeuci, dietetycy, pielęgniarki, pielęgniarze, diagności laboratoryjni, analitycy medyczni i przedstawiciele innych zawodów medycznych. Również mamy wśród swoich doktorantów, absolwentów niemedycznych kierunków, w tym psychologii, prawa, kierunków z obszarów innych dziedzin naukowych, ale w znacznej większości nasi doktoranci to są medycy, którzy oprócz kształcenia w szkole doktorskiej podejmują na co dzień również pracę zawodową i to w większości na pełnym etacie w ramach umowy o pracę. I tutaj pojawia się jedno z głównych zagadnień, o których chciałabym dzisiaj porozmawiać, czyli to w jaki sposób pogodzić tą codzienną pracę medyka z obowiązkami, jakie wynikają z podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Więc tutaj chciałam zwrócić uwagę na takie dwa podstawowe obowiązki doktoranta, czyli to, iż doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z regulaminem szkoły doktorskiej i to, iż doktorant jest zobowiązany do realizacji programu kształcenia w szkole doktorskiej i indywidualnego planu badawczego. A więc można powiedzieć, że aż i tylko dwa takie podstawowe obowiązki, które wynikają z ustawy dla naszych doktorantów. Tu chciałam zaznaczyć, że tak naprawdę doktorant szkoły doktorskiej, nie tylko uczelni medycznej, ale na tym się w tym wystąpieniu skupiamy, nie ma obowiązku przebywać w jednostce, w której realizuje doktorat dłużej niż wymaga to od niego realizacja programu kształcenia i realizacja napisanego przez siebie w uzgodnieniu z promotorem indywidualnego planu badawczego. I myślę, że to jest taka kluczowa informacja, po którą wielu doktorantów też do nas się zwraca, do Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych, do samorządu na mojej uczelni, że gdzieś na etapie konsultacji, tak, prac z promotorem nie jest szczególnie zwracana uwaga na to, że to kształcenie w szkole doktorskiej nie obowiązuje doktoranta do pracy w danej jednostce na co dzień, tak, w wymiarze jakichś odgórnie narzuconych godzin, tylko doktorant tak planuje swoje prace w ramach indywidualnego planu badawczego, żeby móc pogodzić je z codziennymi również swoimi obowiązkami zawodowymi, a przynajmniej tak powinien ten indywidualny plan badawczy swój przygotować. No i tu pojawia się pytanie, to jak stworzyć taki indywidualny plan badawczy, aby on umożliwiał nam przeprowadzenie ciekawych, wartościowych badań i aby umożliwiał nam również
to abyśmy nie musieli rezygnować czy zaniedbywać swoich codziennych obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Więc przede wszystkim zwracam uwagę tutaj na to, żeby przy tworzeniu tego swojego IPB realnie ocenić swoje możliwości czasowe. To jest naprawdę kluczowy element, tak naprawdę w kształceniu i pracach naukowych każdego doktoranta, ale tutaj z perspektywy doktoranta uczelni medycznych czuję się w obowiązku, żeby to cały czas podkreślać, ponieważ jak wiemy, nikt z nas tego czasu, on jest bardzo cenny i nikt z nas nie ma go zbyt wiele. Oczywiście brzmi to jak truizm, ale należy wybrać temat badań zgodny z naszymi zainteresowaniami naukowymi. O wiele prościej jest nam zaglądać do czegoś, co faktycznie nas interesuje. O wiele prościej jest nam nawet po godzinach, kiedy jesteśmy już dość zmęczeni, przeznaczać swój wolny czas na prowadzenie badań, na czytanie aktualnych badań innych badaczy i naukowców i na poszerzanie swojej wiedzy, swoich umiejętności w obszarze, który nas interesuje. I tutaj to nie podlega żadnej dyskusji. Także podstawą stworzenia dobrego, indywidualnego planu badawczego to jest wybór odpowiedniego dla nas, uszytego specjalnie dla nas tematu badawczego, a nie podążanie za tematem, który ktoś po prostu zgodnie ze swoimi pasjami naukowymi tak chce nam zaproponować, chce, abyśmy z nim realizowali. To jest ważne, żeby doktorant swoim tematem badawczym, obszarem swoich badań był prawdziwie zainteresowany. Oczywiście nie jest to sytuacja, na którą każdy doktorant szkoły doktorskiej może sobie pozwolić, ale ogromnym ułatwieniem w znajdywaniu czasu na prowadzenie swoich badań jest realizacja badań w tej samej klinice, w tej samej katedrze, w tym samym szpitalu, w którym pracujemy na co dzień zawodowo. Ja akurat swój pierwszy doktorat miałam to ogromne szczęście i przyjemność realizować pracując z pacjentami, z którymi też na co dzień jako lekarz rezydent pracowałam i wiem, że jest to ogromne ułatwienie. Oczywiście dokłada nam to obowiązków do tej codziennej pracy, ale w momencie, kiedy możemy w tym samym miejscu, w którym i tak na co dzień pracujemy, realizować również swoje pasje badawcze, to jest to na pewno ogromny plus, ogromna zaleta, zwłaszcza tutaj mówię to jako doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Nasza uczelnia ma wydziały zlokalizowane w kilku miastach, bardzo od siebie oddalonych i tak naprawdę nawet współpracując z jednostką z tej samej uczelni, czasami dojazd z naszej jednostki do drugiej docelowej może nam zająć nawet ponad 2 godziny, więc geograficznie jesteśmy uczelnią bardzo rozproszoną. Ma to na pewno też wiele swoich plusów, ale pod kątem takim organizacyjnym, czasowym doktorant musi wziąć to pod uwagę i musi zaplanować po prostu dobrze swój czas i to, jak między jednostkami będzie się w stanie przemieszczać. Tak? Oczywiście nie chciałabym, żeby to zostało tutaj odebrane jako jakaś próba zniechęcenia doktorantów do podejmowania współpracy z jednostkami innymi, krajowymi, oddalonymi od nas o wiele kilometrów, czy z jednostkami zagranicznymi. Ja też ze względu na swoje członkostwo w Radzie NAWA będę wszystkich doktorantów zachęcać do tego, aby umiędzynarodawiali swoje badania, ale też aby umiędzynarodawiali je mądrze, o czym już nawet we wstępie dzisiejszego spotkania wiele było powiedziane. Najczęściej, kiedy prowadzimy badania międzynarodowe, to skupiamy się albo na wyjeździe, tak, do jakiejś jednostki zagranicznej na konkretny okres czasu, na kilka miesięcy, na rok, na 2, żeby tam zrealizować całość bądź część swoich badań, albo bardzo często w naukach medycznych współpracując z innymi ośrodkami znajdującymi się za granicą, czy w innych ośrodkach naszych polskich, każdy z nas po prostu realizuje swoją część badań klinicznych w swojej jednostce. I tutaj chodzi mi o to, aby dobrze zaplanować po prostu ten podstawowy czas swojej pracy, czyli to, gdzie my swoją część badań wykonujemy, bo to, że w badaniach wieloośrodkowych, międzynarodowych będzie czasami trzeba, czy będzie możliwość, bo raczej rozpatrywałabym to jako możliwość, polecieć do Stanów, do Australii i w różne inne ciekawe miejsca, zobaczyć, jak też pracują inni i współpracować z innymi
wybitnymi naukowcami, no to jest tylko wartość tak naprawdę dodana, i która no, podnosi jeszcze wartość naszych badań. Natomiast my musimy dobrze zaplanować ten swój codzienny czas pracy, który tutaj w swoim ośrodku spędzamy, no tak, żeby było możliwe przeprowadzanie badań bez zbędnego ich przedłużania oraz bez no, utraty. Nie mówię już o życiu naszym osobistym, bo do tego przejdę za chwilę, ale bez utraty jakości i wydajności naszej codziennej pracy zawodowej. Jest to naprawdę bardzo ważne. Jeśli chodzi już o prawa, a nie obowiązki, to chciałabym zwrócić uwagę na bardzo ważne prawo doktoranta, jakim jest prawo do przerw wypoczynkowych. I zgodnie z ustawą doktorantowi przysługuje prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku. Właściwie i zgodnie z ustawą, i zgodnie z tym, co powiedziałam przed chwilą, jest to prawo, ale jako lekarz psychiatra ja chciałabym też troszeczkę tutaj może tak przewrotnie, ale zaznaczyć, że uważam, że jest to również nasz obowiązek, żeby takiemu urlopowi raz w roku się poddać. I jeśli nie uda się, aby był to 8-tygodniowy, bo to brzmi wspaniale, wręcz utopijnie, jakbyśmy mogli na 8 tygodni w roku zarówno zaprzestać w naszej pracy naukowej związanej z kształceniem szkoły doktorskiej, jak i naszej pracy codziennej zawodowej. Pewnie to się nie uda, żeby taką przerwę zrobić sobie aż na 8 tygodni w roku, ale zdecydowanie zalecam, żeby przynajmniej te 2-3 tygodnie każdego roku zaplanować tak, i to musi być na pewno z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym uzgodnione również z naszym promotorem, z innymi przełożonymi w innych miejscach, w których pracujemy, żeby te 2-3 tygodnie w roku zrobić sobie przerwy wypoczynkowej zarówno od pracy naukowej, jak i od codziennej pracy zawodowej. Wiem, że jest to dla wielu przedstawicieli zawodów medycznych i pewnie nie tylko zawodów medycznych bardzo duży problem, więc chciałabym tutaj zaapelować o to, aby nie traktować tego jedynie jako prawo, ale jako nasz obowiązek, że mamy obowiązek zregenerować się po to, aby z nową energią i ze zdrowym umysłem i ciałem wrócić po takim urlopie do dalszej efektywnej pracy. No i kolejnym ciekawym, myślę, urlopem, o którym też staram się doktorantom zawsze przypominać, jest gwarantowany ustawą urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej. Pracownikowi nie będącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym przysługuje na jego wniosek taki urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej bądź przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej w wymiarze 28 dni. I na dzień obrony, na ten czas obrony rozprawy doktorskiej też przysługuje nam zgodnie z ustawą dzień wolny. I tutaj myślę, że też ważnym, a może w szczególności dla medyków ważnym jest to, że za okres tego urlopu oraz zwolnienia od pracy na obronę rozprawy doktorskiej wynagrodzenie jest ustalane jak za urlop wypoczynkowy, co może nie jest tutaj sprawą kluczową, bo sprawą kluczową jest to, żeby mieć ten czas, co myślę tutaj cały czas podkreślamy, że to ten czas jest dla nas najcenniejszy, a niekoniecznie wynagrodzenie. Natomiast ten przepis sugeruje, że wynagrodzenie powinno być ustalane jak za urlop wypoczynkowy, więc w przypadku części zawodów medycznych nie jest to tylko usprawiedliwiona nieobecność pracy, ale naliczanie jak za urlop wypoczynkowy wiąże się też często z wypłatą jakiejś średniej dyżurowej, tak czy innej no, korzystnej sytuacji finansowej dla takiego doktoranta czy absolwenta świeżego szkoły doktorskiej, który do obrony rozprawy doktorskiej się przygotowuje i tą rozprawę broni. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, za możliwość tutaj w ogóle wygłoszenia tego wystąpienia i zwrócenia uwagi na doktorantów medycznych. Serdecznie dziękuję, życzę również miłego dnia i jeżeli są jakieś pytania, to myślę, że na koniec panelu chętnie odpowiem. Dziękujemy bardzo za to niezwykle interesujące wystąpienie dotyczące doktorantów z uczelni medycznych i przed nami już ostatni referat w tym panelu, który wygłosi magister Agata Walczak-Górka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która opowie nam o roli lokalnych porozumień doktorantów w kształtowaniu statusu prawnego i warunków kształcenia. Proszę bardzo,
oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Ja sobie tylko pozwolę udostępnić prezentację i byłabym wdzięczna za informację, czy jest ona widoczna. Tak, widzimy, potwierdzam. Dobrze. Ja nie widzę, ale liczę, że Państwo widzą. Na pewno widoczna, świetnie. Jeśli tak, to pozwolę sobie zacząć. Szanowni Państwo, nazywam się Agata Walczak-Górka, jestem doktorantką drugiego roku Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. I myśląc o tym, kim jest doktorant szkoły doktorskiej i odpowiadając sobie na to niełatwe zresztą pytanie, często nie bierzemy pod uwagę jego potencjalnej takiej przynależności do różnego rodzaju porozumień doktoranckich. Dlatego w dniu dzisiejszym, podczas tego seminarium, chciałabym przybliżyć nieco temat roli właśnie lokalnych porozumień doktorantów w kształtowaniu statusu prawnego i warunków kształcenia doktorantów. I ten temat jest szczególnie dla mnie ważny, gdyż w sumie jako przewodnicząca jednego z takich porozumień doceniam jego ogromne możliwości w kształtowaniu takich dobrych zmian dla doktorantów właśnie w lokalnych środowiskach, no ale nie tylko lokalnych. I tutaj pozwolę sobie najpierw Państwu przytoczyć, czym w ogóle są takie porozumienia. Warto sobie o tym powiedzieć, więc najprościej mówiąc, wydaje mi się, że można by było określić, że są to takie dobrowolne jednostki, które zrzeszają społeczność doktorantów z danego środowiska akademickiego. I takie jednostki oczywiście mają swój cel, no bo wszystko przecież robimy po coś, nie bez powodu. I w głównej mierze mogłabym powiedzieć, że jest to wymiana informacji i doświadczeń. To taka chyba jedna z najważniejszych celów takich porozumień. Oczywiście reprezentowanie zrzeszonych doktorantów z danego środowiska, realizowanie przez nich jakichś wspólnych przedsięwzięć, mogą być to przedsięwzięcia naukowe, kulturalne, integracyjne, obojętnie jakie, ale także podejmowanie współpracy z różnego rodzaju organizacjami. I mogą być to zarówno organizacje doktoranckie, które przychodzą nam w takiej sytuacji na myśl, ale także naukowe, być może z władzami miast, ale nie tylko, także myślę, że tych celi jest całkiem sporo i pewnie znalazłoby się ich dużo więcej, natomiast wydaje mi się, że to są takie najważniejsze, o których mogłabym teraz Państwu powiedzieć. I wśród naszej społeczności doktoranckiej mogłabym wyróżnić takie dwa typy porozumień. Są to porozumienia międzypodmiotowe, tak zwane branżowe, czyli takie, które zrzeszają doktorantów ukierunkowanych na konkretną branżę. I tutaj przykładem mogłoby być porozumienie doktorantów uczelni technicznych, czy porozumienie doktorantów uczelni przyrodniczych, uniwersytetów polskich, czy właśnie uczelni medycznych, ale mamy także porozumienia lokalne, czyli takie, które zrzeszają doktorantów z danego miasta, czy regionu. I tutaj też warto wspomnieć, że społeczność studencka, z którą też doktoranci na pewno świetnie współpracują, również zrzesza się w tego typu porozumieniach, zarówno na poziomie branżowym, przykładowo może być to forum uczelni technicznych, czy forum uczelni przyrodniczych, czy także na forum właśnie tym lokalnym, gdzie przykładem mogłabym podać tutaj przykład z mojego miasta, czyli porozumienie samorządów studenckich uczelni poznańskich. Więc jak widać, te porozumienia działają, są one po coś. No i z racji, że chciałabym się dzisiaj akurat skupić na tej roli lokalnych porozumień, które są mi bliskie, przygotowałam taką mapkę, w których widać, jak wygląda obecna sytuacja w naszym kraju takich jednostek. I jak widzą Państwo na tym schemacie, możemy zauważyć obecnie 4 działające porozumienia zrzeszające doktorantów z danego miasta. I między innymi jest to Poznań, Warszawa, Kraków czy Lublin, ale są także porozumienia doktorantów, które zrzeszają doktorantów z danego regionu. Przykładowo jest to właśnie zachodniopomorskie porozumienie doktorantów oraz wrocławsko-opolskie porozumienie doktorantów. I zasięg tych jednostek, ta różnica wynika z zrzeszenia w porozumieniu jednostek i podmiotów również spoza danego miasta. I tutaj
przykładowo mogłabym powiedzieć, że w przypadku tego wrocławsko-opolskiego porozumienia są to również, oprócz Wrocławia, no tutaj z nazwy to wynika, są to również uczelnie z Opola. Także jak widać tutaj te porozumienia działają i zrzeszają się na różnym poziomie, zarówno takim konkretnym, lokalnym, jak i nawet regionalnym. Także myślę, że to dobra informacja i warto podjąć temat, jaka jest w ogóle taka rola tych porozumień. Myślę, że to jest ważne, tych lokalnych właśnie porozumień. I właśnie wydaje mi się, że lokalne porozumienia mogą stanowić przykład takiego, ładnie to bym ujęła, narzędzia negocjacyjnego, które może umożliwić doktorantom współtworzenie polityk uczelni, nawet bym powiedziała, bo dzięki inicjowaniu, wprowadzaniu różnego rodzaju zmian, czy na poziomie tym branżowym, czy lokalnym, bo o nim właśnie chcę bardziej tutaj powiedzieć, możemy działać na różnego rodzaju zmiany, takie jak warunki kształcenia, wsparcie finansowe, dostęp do infrastruktury badawczej, czy różnego rodzaju nawet mechanizmy rozwiązywania sporów. Wydaje mi się, że takie porozumienia mogą znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie doktorantów i niech to będzie właśnie moja taka teza w dzisiejszym wystąpieniu, że właśnie tak jest, że te lokalne porozumienia odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu warunków kształcenia i pracy doktorantów, wpływając właśnie na ich status prawny, ale przede wszystkim też na te warunki kształcenia, bo na to mamy chyba taki większy wpływ i ktoś mógłby powiedzieć, że jest to taka piękna utopia, ale chciałabym przeanalizować właśnie z Państwem dzisiaj ten potencjalny wpływ takich porozumień na przykładzie najbliższego mi porozumienia z mojego miasta, czyli Poznańskiego Porozumienia Doktorantów, pokazując, jak konkretne inicjatywy w ramach właśnie tego porozumienia przyczyniły się lub mogą się przyczynić do poprawy sytuacji doktorantów w danym regionie. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że pozostałe porozumienia, które aktywnie bardzo działają, również przyczyniają się do takich zmian. Natomiast ja dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym konkretnym, dlatego że po prostu najlepiej znam jego działania, gdyż sama mu tutaj przewodniczę. Także możemy tutaj dobrym przykładem takiej inicjatywy lokalnego porozumienia, które wpływa właśnie na tego doktoranta, jest wprowadzanie nowych programów stypendialnych bądź włączanie do istniejących właśnie takich programów doktorantów, bo niestety możemy zauważyć to chyba troszeczkę z doświadczenia, że jest bardzo dużo różnych programów stypendialnych, dużo programów skierowanych do społeczności studenckiej, a niekoniecznie do tej doktoranckiej. I tutaj takie porozumienie, mając w swoim mieście bądź w swoim regionie jakieś konkretne stypendia bądź nagrody bądź programy, może zainicjować włączenie właśnie społeczności doktoranckiej dołączenie do możliwości zdobycia takich nagród czy stypendiów. I tutaj mogłabym podać przykład, że tutaj Porozumienie Poznańskie postarało się o włączenie społeczności doktoranckiej w 3 programy. Jest to przykładowy program stypendiów dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego, czy też do nagród oraz stypendiów artystycznych i naukowych miasta Poznania, a także nagród miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską. To był wcześniejszy program, natomiast zostały dołączone do niego też prace doktorskie, co oczywiście świadczy o tym, że doktoranci, którzy już obronią, już doktorzy, którzy przejdą obronę, mogą złożyć swoją pracę gdzieś tam do wyróżnienia w konkursie. Także wydaje mi się, że to jest taka jedna z fajnych inicjatyw, która pomaga gdzieś tam kształtować tego doktoranta w naszym regionie bądź mieście. Ważne jest także wsparcie realizacji kształcenia w szkole doktorskiej. I tutaj w Poznaniu mamy taką wyjątkową inicjatywę. Mam nadzieję, że ta inicjatywa stanie się też ogólnopolską inicjatywą, czyli takiego programu wymiennego kształcenia doktorantów. Są takie programy wymienne kształcenia studenckiego i to kształcenie doktoranckie jest inspiracją od tego studenckiego. Natomiast w Poznaniu mamy możliwość realizowania różnych zajęć w ramach oczywiście swojego tutaj programu kształcenia w różnych szkołach doktorskich, które są tutaj zrzeszone akurat w Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Co wydaje mi się świetne, dlatego że jeżeli interesuje nas jakiś przedmiot na innej uczelni, możemy oczywiście dołączyć tutaj do słuchaczy i brać udział czynnie w tychże przedmiotach. Także to jest świetne. I zainicjowana też kolejna inicjatywa przez Porozumienie
to program wymiennego kształcenia doktorantów pomiędzy partnerskimi uczelniami miasta Poznania, analogiczny do programu poznańskiego POMOST. To jest właśnie wymiana studencka, która ma na celu nie tylko wykorzystywanie pojedynczych tutaj przedmiotów, natomiast nawet odbycia całego semestru na innej uczelni. Tutaj ten pomysł jest wdrażany, oczywiście spotkał się z przychylnością władz poznańskich, także zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję oczywiście, że ta inicjatywa powstanie, bo wydaje mi się ona cenna, szczególnie tutaj dla interdyscyplinarności właśnie naszej akademickiej w mieście, co oczywiście jest bardzo ważne, jak wiemy, ale też pomoże nawiązać pewne kontakty badawcze pomiędzy różnymi uczelniami tutaj w Poznaniu. Bardzo ważnym zadaniem i też taką inicjatywą porozumień lokalnych jest usprawnianie komunikacji, zarówno z władzami uczelni, jak i również z władzami miasta. I wiem, że tutaj świetnie działają niektóre porozumienia w tym zakresie. I tutaj na przykładzie Poznania mogę powiedzieć, że jest to ścisła współpraca z Kolegium Rektorów Miasta Poznań. Akurat Poznań ma taką przypadłość bądź zaletę, że współpracuje w ramach różnego rodzaju porozumień i tutaj takie 3 właśnie porozumienia razem z Kolegium Rektorów, porozumieniem z samorządów studenckich i właśnie porozumieniem doktorantów współpracuje ściśle, co pomaga właśnie inicjować różne zmiany i jest łatwiej to robić. Dlatego zdecydowanie myślę, że te lokalne porozumienia, ale też branżowe, bo branżowe współpracują wtedy z konferencjami rektorów odpowiednich właśnie uczelni, pomagają przyczyniać się do takich pozytywnych zmian, nie tylko właśnie dla doktorantów, ale też dla studentów, jeżeli współpracujemy ze studentami, także no tak naprawdę przynosi to same pozytywne korzyści, dlatego uważam, że warto inicjować takie zmiany. I z racji, że jest to taki panel prawny, to warto by było sobie zadać pytanie, czy te porozumienia są w ogóle regulowane przez prawo. No i obecnie niestety nie, bo okazuje się, że nie ma żadnych ustawowych norm, oczywiście regulujących takie porozumienia, jednakże tutaj Krajowa Reprezentacja Doktorantów aktywnie wspiera tworzenie i działalność takich porozumień, co możemy oprzeć na przykładzie chociażby ostatnio powstałego Warszawskiego Forum Doktorantów, które tutaj powstało dzięki ogromnemu wsparciu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. I generalnie jeśli chodzi o taki aspekt prawny, to działalność każdego takiego porozumienia jest regulowana przez indywidualny statut bądź jakiś inny dokument formalny. Najczęściej jest to jednak statut, więc jest jakiś aspekt prawny działalności takich porozumień. I te aspekty statutowe takiego porozumienia miasta bądź regionu są oczywiście dostosowane do działalności założonej takiego porozumienia. Myślę, że takie przyjęcie takich porozumień może być rekomendowane jako właśnie efektywny sposób wspierania doktorantów w ich akademickiej i zawodowej działalności w danym regionie bądź mieście i wydaje mi się to dosyć istotne, bo jako doktoranci danego miasta prawdopodobnie gdzieś wiążemy przyszłość jakąś z daną uczelnią czy z danym miastem, więc takie porozumienia mogą się też przyczynić do właśnie pomocy tutaj tworzenia tej kariery. No i takie pytanie dosyć filozoficzne, myślę, czy takie porozumienia mają przyszłość i sens? I w mojej opinii, w mojej refleksji na temat właśnie przyszłości takich porozumień i ich potencjalnego wpływu gdzieś tam na rozwój szkolnictwa wyższego w naszym regionie, ale myślę, że też w kraju, wskazują na potrzebę dalszego angażowania się w tworzenie i wdrażanie takich porozumień. I myślę, że doświadczenia istniejących takich lokalnych porozumień, o których już powiedziałam, ale o których też nie powiedziałam, dlatego że szereg innych porozumień, o których tutaj dzisiaj wspomniałam, ma masę wspaniałych inicjatyw, które należy doceniać i z nich korzystać, zachęcają właśnie do tego, abyśmy uczestniczyli w tych dalszych procesach tworzenia tych porozumień, ale przede wszystkim do procesów wspierania i myślę, że tutaj władze też są zazwyczaj ukontentowane działalnością takich porozumień, bo jest to też przedstawienie pewnego rodzaju postulatów doktorantów w danym środowisku, a wiadomo, że środowiska się od siebie różnią, zarówno te regionalne, miejscowe, jak i branżowe, co innego będzie chciało miasto Poznań, co innego będzie chciało miasto Warszawa od władz, także wydaje mi się, że bardzo jest to cenne, dlatego że tak naprawdę najwięcej możemy zrobić u podstaw i jestem tego zdania, że właśnie działalność lokalnych porozumień jest taka oddolna, ale może przynieść dużo szybkich i dobrych efektów. Także może podsumowując już,
Myślę, że takie lokalne porozumienia doktorantów mogą stać się bardzo silnym narzędziem w kształtowaniu właśnie tego statusu prawnego i warunków kształcenia doktorantów. To przede wszystkim te warunki kształcenia, myślę, że te lokalne porozumienia mają ogromny wpływ na to, gdzieś inicjując takie zmiany i przede wszystkim reprezentując społeczność doktorantów pewnego środowiska, mówiąc o tym, że coś jest potrzebne w danym regionie, a coś nie. Także myślę, że jak najbardziej jest to bardzo duży wpływ i dzięki inicjowaniu właśnie wprowadzania tych zmian, o których już mówiłam, które mogą dotyczyć warunków kształcenia, wsparcia finansowego, dostępu do infrastruktury badawczej czy innego rodzaju wsparcia, mogą znacząco wpływać na to codzienne funkcjonowanie doktorantów. I to widać już na podstawie działań naszych różnych porozumień w Polsce, że te działania, nawet najmniejsze, mają ogromny wpływ na dzisiejsze funkcjonowanie doktorantów. Dlatego, że jeżeli doktorant wie, że jest możliwość uzyskania fajnej finansowej nagrody za najlepszą pracę doktorską, no to stara się, żeby ta praca doktorska jednak była na wysokim poziomie, bo ma taki dodatkowy motywator, że może osiągnąć dodatkową nagrodę. Także to jest taki przykładowy motywator, który może poprawiać też właśnie jakość, co też wydaje mi się bardzo ważne. No i wydaje mi się, tak już podsumowując, że ten dalszy rozwój i wdrażanie tych porozumień może znacząco przyczyniać się do poprawy ogólnej jakości kształcenia i warunków pracy doktorantów, nie tylko w mieście, regionie, właśnie w branży, ale i w całej Polsce, bo takie zmiany w danym mieście inspirują później do zmian w dalszym regionie. Przykładowo można powiedzieć, że jeżeli jedna uczelnia podwyższa stypendia doktoranckie tutaj z uwagi na jakąś oddolną inicjatywę porozumienia czy samorządu doktorantów, to inne miasta, patrząc na takie inicjatywy, przychylniej często spoglądają na właśnie tego typu podjęcie kolejnych kroków w tej sprawie. Także wydaje mi się to bardzo ważne i mam nadzieję, że dzisiaj Państwu troszeczkę przybliżyłam wartość tych porozumień, bo często doktoranci, którzy są w jakimś mieście, często nie są świadomi, że takie porozumienie funkcjonuje i że mogą też do takiego porozumienia zwrócić się o wszelką pomoc przez swój samorząd doktorantów. I ja nie ukrywam, że u nas w Poznaniu Poznańskie Porozumienie Doktorantów ma naprawdę duży odzew, co mnie bardzo cieszy i naprawdę życzyłabym wszystkim porozumieniom doktorantów, zresztą wiem, że świetnie działają, żeby inicjować takie fantastyczne inicjatywy i wspierać, zmieniać właśnie oddolnie u nas w miastach i w regionie nasze warunki kształcenia, bo doktorantom może być lepiej, tylko naprawdę trzeba to zainicjować. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę i też zachęcam do zadawania pytań w dalszej części. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za to niezwykle interesujące wystąpienie. No i przechodzimy do dyskusji. Proszę wszystkich prelegentów z tego panelu o włączenie kamer i jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to zachęcam do tego, żeby podnieść rękę. Jeżeli nie ma pytań, to ja pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie do naszych panelistów, bo cały panel dotyczy właśnie tego, kim jest doktorant szkoły doktorskiej. Oczywiście, tak jak wiemy, nie jest to nauczyciel akademicki, nie jest to pracownik naukowy, ale czasami podmioty prowadzące szkołę doktorską próbują wpisać obowiązek przebywania przez doktoranta na uczelni określonej liczby godzin, tak żeby wykonywał. To szczególnie jest gdzieś w naukach doświadczalnych. To jest z reguły duże utrudnienie dla doktorantek i doktorantów, którzy pracują. Ja chciałem się zapytać, jak się Państwo do tego odnosicie? Kto ma ochotę zabrać głos, to zapraszam. Ja myślę, dziękuję za to pytanie, bo to jest, myślę, też podkreślenie tego, o czym ja gdzieś pobieżnie wspomniałam już wcześniej i jeśli to moje zdanie wcześniej nie wybrzmiało, no to chciałabym je tutaj jeszcze raz podkreślić, że no ja tutaj krytycznie odnoszę się do wszelkich prób
próby zmuszania doktoranta do przebywania w jednostce dłużej niż wymaga to realizacja badań i wymaga od niego realizacja kształcenia. Natomiast to od doktoranta, jeszcze raz zaznaczę, zależy, jak te jego badania będą przebiegały. I w naukach doświadczalnych bardzo często jest tak, że ambitne projekty naukowe w naukach doświadczalnych faktycznie tej obecności doktoranta i jego własnej pracy, tak, w laboratorium i nie tylko, wymagają przez wiele godzin. Uważam, że to nie powinno być egzekwowanie obecności od 7:25 do 15, tak, bo doktorant nie jest pracownikiem danego zakładu, katedry, oddziału klinicznego czy innej jednostki, tak. Natomiast jeżeli prace badawcze projektu wymagają jego obecności, to jak najbardziej doktorant jest zobowiązany, żeby być obecnym. Ale jeżeli nie wymaga tego program kształcenia, nie wymagają tego prace ujęte w indywidualnym planie badawczym, no to tutaj ja jestem przeciwna, a oddaję już głos. Tak, pani profesor, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Ja chciałam trochę właśnie skorzystać z tej możliwości, że jest tutaj tak liczne grono doktorantów i na ten temat właśnie obowiązku ilości czasu, które się spędza w szkole doktorskiej, z Państwem podyskutować. I chciałam Was poprosić o to, żebyście spróbowali złapać perspektywę osoby, która zarządza szkołą doktorską. Bo z jednej strony, ja nie wiem, czy zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że przez 4 lata pobierania stypendium to jest inwestycja w każdego doktoranta blisko 250 000 złotych. Gigantyczne pieniądze. W związku z czym można by oczekiwać też, że za taką kwotę, którą się inwestuje, doktorant w pewien sposób nie tylko przyjdzie na zajęcia i na tym się skończy jego aktywność w szkole doktorskiej, ale także będzie bardziej aktywny niż minimum. Ja bym się chciała z Wami podzielić właśnie takimi i prosić Was może o jakieś, szanownych doktorantów, o może jakieś rekomendacje dotyczące tego, jak połączyć właśnie te interesy zarówno doktorantów, którzy realizują, tak jak Pani tutaj doktor mówiła o medykach, u nas w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych często to jest dylemat tych, którzy pracują w biznesie, którzy robią różne aplikacje. Generalnie jest to temat, który ogólnie jest poruszany. Słuchajcie, jak pogodzić takie interesy, żeby z jednej strony, my staramy się w Szkole Doktorskiej z kolei zaproponować też różne aktywności, które mają rozwijać doktorantów. I często słyszę wtedy, ja nie mogę, bo ja jestem właściwie do szkoły doktorskiej, to przeznaczam piątki, a pozostałe dni w tygodniu to jest moja praca. No i ja wtedy nie ukrywam, że trochę jest to irytująca odpowiedź, bo jak mamy rozmowy rekrutacyjne, to też wszystkich doktorantów uprzedzamy, wiecie, to jest taka praca trochę na cały etat, bo zajęcia to jest tylko jakaś drobna część, ale dzieje się tak dużo, jeśli chodzi o rozwój, że wymagałoby to większego zaangażowania. No więc jeśli mogę się włączyć w tę dyskusję właśnie z innej perspektywy, korzystając z tego, że tutaj mamy taką możliwość, to chętnie bym też właśnie zainicjowała taką dyskusję, w jaki sposób złapać tę równowagę. To dziękuję, tyle z mojej strony. Mam tutaj głos w dyskusji pana Wojciecha, widzę, bardzo proszę. Dzień dobry, tak, przepraszam, nie włączę mikrofonu, ponieważ tutaj mam z nim akurat mały problem. To może się odniosę do tego, co tutaj pani profesor powiedziała. Moje zdanie jest takie, ja tutaj też pochodzę z uczelni, w której właśnie tego typu, o których mówimy tutaj, regulacje się pojawiły, regulacje dosyć ciekawe pod względem prawnym, które też dosyć długo analizowałem, ale powiedzmy, że tutaj nie wchodząc w szczegóły. Jedną sprawą jest to, w jakim miejscu doktorant spędza czas, a drugą sprawą jest to, jak ten czas spędza. I teraz mówienie o tym, że właśnie tutaj za daną kwotę tego stypendium można oczekiwać tego i tego, można oczekiwać dokładnie tego, co jest napisane w ustawie, że należy oczekiwać, moim zdaniem. Tak? Jeżeli w ustawie nie ma napisane, że doktorant musi ten czas spędzać w danym konkretnym miejscu, powiedzmy pisząc artykuły naukowe, oczywiście, bo on powinien wykonywać, czy ona powinna wykonywać swoje obowiązki, tak?
to my po pierwsze jakby mamy te badania bardzo, bardzo zróżnicowane. One nie zawsze są badaniami, powiedzmy, nie wiem, laboratoryjnymi, tak, które trzeba wykonywać w konkretnych warunkach. Na przykład w moim wypadku są badania terenowe. Tak. I spędzanie czasu jakby w samym uniwersytecie nie ma tutaj nic do rzeczy. Z tego czasu jakby nie wynika żaden postęp w moich pracach, tak? Dlatego jakby tutaj no też zakładam, że ustawodawca przewidział, że te badania są na tyle zróżnicowane, że żeby określić wymagania od doktoranta, musimy je przedstawić w sposób bardzo ogólny. To po pierwsze. A po drugie, trzeba pamiętać, że my się dopiero jakby jako doktoranci, no można przyjąć, że my się w pewnym sensie uczymy pracy naukowej i uczymy się na przykład tego, żeby właśnie na przygotowanie artykułu naukowego poświęcimy prawdopodobnie więcej czasu niż osoba, która publikuje artykuły naukowe od dawna, tak? Dlatego my ten czas, powiedzmy, jeżeli my w danym czasie piszemy jeden artykuł naukowy, powiedzmy, że jest to kilka miesięcy, tyle to zajmuje, to jest to realny czas, tak? I to, że my tutaj w czasie tego doktoratu jakby tworzymy kilka artykułów naukowych, a ten doktorat trwa 4 lata, to nie jest mało. Dla nas to jest dosyć krótki czas na stworzenie kilku publikacji, które dla nas są czymś dosyć nowym. I teraz powiedzmy, próbując odpowiedzieć na pytanie, jak tutaj pogodzić te interesy. Co jest interesem uczelni? Czy interesem uczelni jest to, żeby doktorant przebywał w jakimś tam pomieszczeniu? Czy interesem jest uczelni to, żeby doktorant opublikował jak najlepsze artykuły za jak największą ilość punktów, w jak najlepszych czasopismach naukowych? Czy jakość, czy sposób, czy to, żebyśmy my wyglądali, żebyśmy my się zachowywali tak, jakbyśmy prezentowali pewną pozę, czy żebyśmy rzeczywiście tworzyli coś wysokiej jakości. Dziękuję bardzo. Ja mogę ad vocem, tylko doprecyzowując. Dziękuję. Tak, żebyśmy się dobrze rozumieli. Słuchajcie, bo my chyba o dwóch różnych sprawach mówimy, bo z jednej strony mówicie Państwo o obowiązku przebywania w uczelni i ja nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, choć wiem, że w niektórych szkołach doktorskich taki obowiązek jest nakładany. Bardziej mówię o tym czasie zadedykowanym na przygotowanie doktoratu. To, o czym Pan Wojciech przed chwileczką mówił, że jak są badania na zewnątrz, to się je prowadzi. I to jest oczywiste. Dylemat, który ja zgłaszałam, to jest dylemat, wiecie, zaangażowania zawodowego, a z drugiej strony pracy nad doktoratem. To jest trochę inna materia niż obowiązek przebywania w szkole doktorskiej czy na uczelni przez, nie wiem, 8 godzin dziennie. To tylko tak, żeby doprecyzować to, o czym mówiłam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj w tym się wszyscy zgadzamy, że to nie powinny być sztywne ramy przebywania przez określoną liczbę godzin, tylko że faktycznie poświęcony czas, żeby te badania prowadzone były jak najwyższej jakości. Zbliżamy się do końca czasu naszego panelu, więc niestety będę musiał w tym momencie naszą dyskusję zakończyć. Powiedziałbym ją, że przeniesiemy ją do kuluarów, ale takiej możliwości w ramach spotkania online nie mamy, więc przeniesiemy ją myślę, że na kolejne spotkanie. Ja tych spotkań w najbliższym czasie w ramach działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów na pewno nie zabraknie. A my tymczasem krótka przerwa i tutaj oddaję głos już Barbarze Pietrzyk-Tobiasz, która poprowadzi kolejny panel, a Państwu bardzo serdecznie dziękuję i za te niezwykle interesujące prelekcje, a także za krótką dyskusję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To ja myślę, że może damy sobie chwilę oddechu. Jesteśmy delikatnie po czasie i żeby tego czasu naszego przeznaczonego na tę konferencję nie jakoś specjalnie nie nadwyrężać, to myślę, że o 11:55 rozpoczniemy ten kolejny panel, więc te 3 minutki na oddech i zaraz powracamy.
Witam wszystkich Państwa raz jeszcze. Na moim zegarze już wybiła godzina 11:55 i pozwolę sobie już rozpocząć dalsze obrady tegoż seminarium. Ja nazywam się Barbara Pietrzyk-Tobiasz, jestem wiceprzewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów, przewodniczącą Biura Prawnego KRD i zastępcą Rzecznika Praw Doktoranta. I na co dzień zajmuję się właśnie tymi kwestiami związanymi z kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich, na studiach doktoranckich pod kątem prawnym. I tego też ma dotyczyć drugi panel tego seminarium, zatytułowany Prawne aspekty kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich. I jak wiemy, ta tematyka tych prawnych aspektów jest niezwykle szeroka, bo ona rozpoczyna się wraz z procesem rekrutacji, przez indywidualne plany badawcze czy ocenę śródokresową, aż do tych kwestii związanych z samym składaniem rozprawy doktorskiej i zakończeniem kształcenia. Więc tych różnych kwestii, które są związane właśnie z tym kształceniem, jest bardzo, bardzo wiele. Jesteśmy też w takim momencie, tak naprawdę w przeddzień ogłoszenia, opublikowania zapowiadanego przez ministerstwo projektu ustawy, które też ma w pewien sposób modyfikować ten nasz system szkolnictwa wyższego, w którym mamy nadzieję, że pewne regulacje, które są też potrzebne odnośnie kształcenia doktoranckiego, się znajdą. Ale powracając do tego seminarium, do tej kwestii też upowszechniania wiedzy na temat kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich, ja pozwolę sobie zaprosić na pierwsze wystąpienie w tym panelu, które przygotowała pani magister Małgorzata Gorchocka, reprezentująca Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, na temat analizy prawnych ram kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich. Tylko teraz Pani Małgosiu serdecznie zapraszam. Tak, dzień dobry, bardzo dziękuję za przedstawienie. Oczywiście będę potrzebowała potwierdzenia, czy prezentacja, którą za chwilę wstępnie będzie widoczna. Basiu, jakbyś mogła potwierdzić. Tak. U mnie się wyświetliło. Na razie PowerPoint, ale zaraz może i cała prezentacja. Dobrze, chyba wszystko jest w porządku, prawda? Widać, treść widać. Dobrze. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przedstawienie i za możliwość zaprezentowania jakże ważnego tematu. Cały projekt Szkoły Doktorskiej to nasza przyszłość, tak jak usłyszeliśmy we wstępie, w prezentacji. Osiągnął niezwykły sukces i właściwie w dniu dzisiejszym następuje zwieńczenie. Ja reprezentuję Szkołę Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz jestem przewodniczącą Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych, czyli absolutnie mam tutaj przyjemność razem z Joanną Smolarczyk już po raz trzeci być w zarządzie Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych. I w dniu dzisiejszym również zajmiemy się omówieniem ustawowych regulacji z zakresu kształcenia doktorantów i najważniejszym aktem prawnym, który reguluje kształcenie doktorantów, jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 roku i ta ustawa ustanawia podstawowe zasady i ramy prawne dla funkcjonowania szkół doktorskich. I oprócz niej mamy także regulacje wewnętrzne, takie jak regulacje podustawowe, to będą akty wewnętrzne uczelni, akty wewnętrzne instytutów badawczych czy instytutów Państwowej Akademii Nauk. Będą to też regulaminy szkoły doktorskiej czy regulaminy samorządu doktorantów. I jest to o tyle istotne, te regulacje podustawowe, że one doprecyzowują ogólne przepisy do specyfiki poszczególnych jednostek. Regulacje dotyczące szkół doktorskich możemy podzielić oczywiście na te dwie kategorie, czyli te regulacje podustawowe i te regulacje ustawowe i podustawowe, ale to tak naprawdę ustawa nam określa te ogólne
wyznaczniki, a tym bardzo ważnym aktem, który każdy doktorant naprawdę powinien znać, jest regulamin szkoły doktorskiej. I jeśli mówimy o uprawnieniach do prowadzenia szkół doktorskich, to reguluje to artykuł 198 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który będzie nam określał fakt, że szkoły doktorskie mogą być prowadzone przez uczelnię akademicką, przez Instytut Państwowej Akademii Nauk czy Instytut Badawczy, ale w momencie, kiedy w co najmniej 2 dyscyplinach dany instytut, dana uczelnia otrzyma kategorię przynajmniej B+, co najmniej B+, oczywiście może otrzymać kategorię A+, bądź A, jednak istotne jest to, że w przypadku otrzymania kategorii B taki podmiot niestety traci możliwość kształcenia doktorantów. Artykuł 198 również określa nam ograniczenia w prowadzeniu szkół doktorskich oraz kwestie opłat za kształcenie. I co do zasady opłata za kształcenie jest bezpłatna, to znaczy się, że nie pobiera się opłat za kształcenie doktorantów. Co istotne, możemy te opłaty pobierać w przypadku, kiedy mówimy o zakwaterowaniu w domach studenckich, czy na przykład w domu nauczyciela akademickiego, oraz kiedy mówimy o zajęciach fakultatywnych, czyli takie, które są poza programem szkoły doktorskiej. I istotne jest to, że w artykule 198, że podmiot prowadzący szkołę doktorską może prowadzić nie więcej niż 3 szkoły doktorskie w danej dyscyplinie. Rekrutacja jest to bardzo ważny etap w przyjęciu kandydatów do szkoły doktorskiej. I rekrutacja... Przepraszam, przerwę Ci, bo widzimy ciągle ten sam slajd. Nie wiem, czy włączyłaś, żeby po prostu... Tak, mam udostępnianie, ale może po prostu rzeczywiście lepiej jest, kiedy... No chyba tak musisz robić, bo tak, teraz tak musi wyskakuje, zostać. to widzimy. Okej, teraz już jest dobrze. Dobrze. To bardzo dziękuję za te informacje. Może, żeby było wszystko widoczne od początku, to tak szybko przerzucę już bez omawiania tych poszczególnych slajdów i wrócę do momentu, kiedy zatrzymaliśmy się, czyli mówiliśmy o rekrutacji do szkoły doktorskiej. I rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się zawsze na drodze konkursu i zasady tego konkursu ustala Senat w przypadku uczelni bądź Rada Naukowa w przypadku instytutów badawczych czy Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Konkurs zawsze oznacza, że kandydaci do szkoły doktorskiej właściwie konkurują między sobą o daną pulę miejsc, która jest wcześniej ogłoszona przez szkołę doktorską. I obecnie kandydaci, którzy rekrutują się do szkoły doktorskiej, już na etapie rekrutacji wykazują się konkretnym dorobkiem, czy to naukowym, czy organizacyjnym, czy samorządowym i już na etapie rekrutacji mają naprawdę wysokie osiągnięcia, mogą pochwalić się publikacjami, uczestniczeniem w licznych konferencjach, działalnością w kołach naukowych, czy na przykład organizacjach studenckich, ale w etapie rekrutacji często bierze się również organizację samej tej konferencji oraz to, w jakie kierunki dany kandydat ukończył. I zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej podlegają pewnej ocenie na etapie ewaluacji szkół doktorskich i Komisja Ewaluacji Nauki ocenia, czy rekrutacja do szkoły doktorskiej była na przykład transparentna, przejrzysta czy obiektywna. Do szkoły doktorskiej przyjmujemy kandydata w drodze wpisu na listę doktorantów. Natomiast odmowa wpisania danego kandydata następuje w drodze decyzji administracyjnej. I tak jak w przypadku tej pierwszej prezentacji również była mowa o tym etapie rekrutacji, to myślę, że warto nadmienić, że decyzja administracyjna jest to taki właściwie akt administracyjny, na mocy którego rozstrzyga się właśnie o czyichś uprawnieniach czy obowiązkach i możemy się od tej decyzji oczywiście odwołać, jeżeli stwierdzimy, że na etapie rekrutacji naruszono przepisy prawa podczas właśnie postępowania procesu rekrutacyjnego. Kolejnym zagadnieniem, które chciałabym omówić, jest omówienie czasu kształcenia, wyznaczenia promotorów i
i omówienie programu kształcenia, czyli tak jak doktorant przychodzi do szkoły doktorskiej, rozpoczyna kształcenie, to właściwie są to kolejne pierwsze etapy w pierwszych miesiącach, które dany doktorant będzie ze swoim promotorem przechodził. Kształcenie doktorantów w myśl artykułu 201 ustawy może trwać od 6 do 8 semestrów. Jest to o tyle istotne, ponieważ długość czasu trwania kształcenia wyznacza nam później etap oceny śródokresowej, czyli bardzo ważnego momentu rozstrzygającego, czy dane kształcenie u danego doktoranta może być kontynuowane. W terminie pierwszych 3 miesięcy od dnia przyjęcia czy podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora bądź promotorów. Oczywiście to, jaki będzie to układ, czy będzie to promotor i promotor pomocniczy z danej jednostki, czy będzie to promotor i na przykład promotor pomocniczy z innego kraju, to wszystko powinno być uregulowane czy doszczegółowiane w regulaminie szkoły doktorskiej. I na tym etapie już któryś rok prowadzenia szkoły doktorskiej już mają wypracowane swoje mechanizmy, już są zaznajomione z danym tematem, jak takie postępowanie należy prawidłowo i zgodnie z prawem przeprowadzać. Kształcenie doktorantów jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego. Ten podpunkt czy paragraf jest o tyle istotny, ponieważ to z niego doktorant jest rozliczany. Czyli na etapie kształcenia musi realizować program kształcenia, a z indywidualnego planu badawczego możemy wywnioskować takie elementy jak test, który będzie rozliczany przy ocenie śródokresowej oraz to, kiedy wskazał ten termin zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej czy złożenia swojej rozprawy doktorskiej. Program kształcenia ustala Senat w przypadku uczelni i Rada Naukowa w przypadku instytutów badawczych czy instytutów PAN. Ustalenie tego programu oczywiście wymaga zasięgnięcia opinii, ale powiedziałabym szerzej, że uzgodnienia z samorządem doktorantów. Jest to bardzo ważne narzędzie w rękach doktorantów, ponieważ czy zasięgnięcie czy opinii w przypadku programu kształcenia, czy na przykład uzgodnienie dyrektora szkoły doktorskiej może nastąpić w przypadku, kiedy samorząd doktorantów ma prawo się wypowiedzieć w określonym terminie, natomiast w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu określonego w statucie wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. I program kształcenia może przewidywać odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie. Myślę, że warto tutaj doprecyzować, że te maksymalnie 60 godzin w danym roku to nie musi być zawsze prowadzenie zajęć dydaktycznych, bo w instytutach badawczych czy w instytutach PAN wiemy też, że ci doktoranci nie mają co do zasady obowiązku prowadzenia zajęć ze studentami, po prostu ich tam absolutnie nie zastaniemy takich praktyk. Jeśli chodzi o takie społeczną atmosferę, to wiemy, że w uczelniach medycznych są rektorzy, którzy stoją właśnie za tym stanowisku, aby nie odbierać tej możliwości prowadzenia czy nabywania umiejętności prowadzenia praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych, ponieważ stoją na stanowisku, że jest to bardzo ważny etap w ogóle w przygotowywaniu danego doktoranta później do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego. Indywidualny plan badawczy jest naszym obowiązkiem i ja ze swojej strony nie będę tutaj omawiać szczegółowo tego elementu, ponieważ w kolejnej prezentacji w trzecim panelu będziemy mówili o prawach i obowiązkach doktorantów. Myślę, że warto nadmienić, że ten indywidualny plan badawczy jest bardzo specyficzny dla danej dyscypliny czy dla danej specyfiki uczelni. To znaczy się, że istnieją pewne dobre praktyki, które są przekazywane przez dyrektora szkoły doktorskiej, ale też i sobie przekazujemy między doktorantami, jak taki indywidualny plan badawczy należy prawidłowo sporządzić. I wiemy, że w indywidualnym planie badawczym musimy wskazać ten termin, kiedy złożymy naszą rozprawę doktorską i formę jej złożenia. Możemy ją złożyć w formie monografii bądź cyklu publikacji. Oczywiście to, czy możemy ten plan badawczy modyfikować i w jakim obszarze, w jakim charakterze,
będzie doprecyzowane, przynajmniej powinno być w regulaminie szkoły doktorskiej. Co istotne, doktorant w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami opracowuje ten indywidualny plan badawczy, który będzie zawierał w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. I tym dniem rozpoczęcia kształcenia będzie złożenie ślubowania przez doktoranta. Te uczelnie, które bardzo pilnują tego momentu, aby nastąpił on z początkiem października, pozwalają tym doktorantom nawet te oświadczenia podpisywać w formie elektronicznej. I w przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora, czyli nie będzie sytuacji takiej, że doktorant złoży indywidualny plan badawczy, jeżeli nie uzyska zgody tego promotora bądź promotorów. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i bardzo ważne, ponieważ to też promotor jest odpowiedzialny za realizację zgodnie z harmonogramem bądź właśnie modyfikację tego planu badawczego, tak aby temu doktorantowi zawsze służyć pomocą. I realizacja planu oczywiście podlega ocenie śródokresowej, tak jak nadmieniłam, w połowie okresu kształcenia. To znaczy się, że w przypadku kształcenia 4-letniego będziemy mieli ocenę śródokresową na koniec drugiego roku, natomiast w przypadku 3-letniego kształcenia będzie to w trakcie 6 semestru. Przepraszam, w trakcie 4 semestru. I ocena śródokresowa jest uregulowana artykułem 202 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i kończy się ona wynikiem pozytywnym bądź negatywnym. I wynik tej oceny jest zawsze przedstawiany doktorantowi z uzasadnieniem i powinien być jawny. Mówię, że powinien, ponieważ wiem, że niektóre szkoły doktorskie jednak nie publikują tego, czy dana osoba uzyskała wynik pozytywny bądź negatywny. Ustawa nam to reguluje, że to uzasadnienie czy wynik oceny powinien być, że jest jawny. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby. Istnieją takie praktyki w szkołach doktorskich, gdzie nawet w skład komisji wchodzi dyrektor szkoły doktorskiej. Może, ale nie musi. Na pewno istotne jest to, że w skład tej 3-osobowej komisji musi wchodzić jedna osoba co najmniej posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w tej dyscyplinie. Będzie to kolejny etap podczas oceny przeprowadzanej w ramach akredytacji przez KEN i będzie ona oceniana, ta ocena śródokresowa, ta procedura będzie oceniana, kto zasiadał w tej komisji i jakie było prawidłowe uzasadnienie wyboru tych osób wizytujących w daną uczelnię. Myślę, że warto tutaj nadmienić, że promotor bądź promotor pomocniczy nie mogą być absolutnie członkami tej komisji. Kiedy następuje skreślenie z listy doktorantów, możemy spojrzeć w artykule 203, jakie mogą wystąpić sytuacje, w przypadku których dany doktorant zostanie skreślony. I ustawa nam doprecyzowuje 2 właściwie charaktery skreślenia. To znaczy się, że w artykule 203, paragraf 1 możemy spojrzeć, kiedy ten doktorant zostanie na pewno skreślony z listy doktorantów i kiedy artykuł 203, paragraf 2, kiedy może być skreślony z listy doktorantów. I doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej, niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym, czy na przykład rezygnacji z kształcenia. A w przypadku, kiedy doktorant może być skreślony z listy doktorantów, mówimy w przypadku, kiedy jego postęp w przygotowaniu rozprawy doktorskiej jest niezadowalający. Myślę, że jest to bardzo ogólne określenie, co oznacza niezadowalający. Budziło to na pewno duże poruszenie wśród doktorantów, ale też i wśród dyrektorów szkół doktorskich, ponieważ
trudno doprecyzować, co oznacza niezadowalający postęp. Myślę, że aby to jakoś bardziej może przedstawić jako dany konkret, to możemy powiedzieć, że brak realizacji kształcenia, czy na przykład niewywiązywanie się z obowiązku realizacji kształcenia, nieobecności na danych zajęciach, nierozliczanie się z danych przedmiotów, będzie na pewno tą przyczyną, kiedy dany doktorant może zostać skreślony z listy doktorantów. Niemniej jednak może być też wskazane w regulaminie szkoły doktorskiej możliwość poprawiania danych przedmiotów, chociaż ja w przypadku swojej szkoły doktorskiej nie mam takich regulacji ustawionych w regulaminie szkoły doktorskiej. Niemniej jednak szkoła doktorska, dyrektor szkoły doktorskiej i administracja pilnuje, aby każdy z tych doktorantów rzeczywiście był poinformowany o danym terminie zajęć. Myślę, że to jest bardzo dobra praktyka, dlatego że każdy doktorant i właściwie osoba kształcąca się w szkole doktorskiej ma bardzo dużo zajęć i te zajęcia często bywają też w godzinach pracy, więc wiadomo też, że warto rozmawiać z takimi prowadzącymi, jeżeli dana osoba nie będzie mogła być obecna na zajęciach. I kolejną przyczyną, kiedy... Ja pozwolę sobie przerwać, że proszę, żebyśmy już zmierzali powoli do końca, z uwagi na to, że gdzieś nam 15 minut już minęło, więc żebyśmy też trzymali się w miarę tej dyscypliny, więc tak zmierzanie już do końca. Dobrze, dziękuję. Może, że właściwie zostały nam 3 slajdy, ale tak jak tutaj mnie Basia poprosiła, na pewno to przedstawię dosyć takie kompendium. Kiedy następuje ukończenie kształcenia i jaki jest termin złożenia rozprawy czy zawieszenie kształcenia? I kształcenie doktorantów kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej, co oznacza się, że jeszcze czeka doktoranta czy tą osobę, która właśnie ukończyła kształcenie, obrona rozprawy doktorskiej. I tak jak powiedziałam, w indywidualnym planie badawczym określa się ten termin złożenia, który może być przedłużony nie dłużej jednak o 2 lata na tych zasadach określonych w regulaminie szkoły. I kształcenie na wniosek doktoranta jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego czy urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Regulamin szkoły jest bardzo ważnym aktem, który nam doprecyzowuje wszystkie te rzeczy, które nie są zawarte w ustawie. I te rzeczy, które możemy, czy te zagadnienia, które możemy znaleźć w regulaminie szkoły doktorskiej, zostały zawarte w artykule 205. Nadmienię tylko, że mogą to być takie sytuacje jak sposób wyznaczenia i zmiany promotora, czy sposób dokumentowania przebiegu kształcenia, czy przeprowadzenia oceny śródokresowej. I już właściwie mój ostatni slajd, kiedy następuje zaprzestanie kształcenia doktorantów. I tak jak powiedziałam, przy zakończenie kształcenia doktorantów będzie tym etapem ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej, który będzie następował po złożeniu rozprawy doktorskiej w tym terminie określonym w indywidualnym planie badawczym. I w trakcie oczywiście kształcenia doktorant ma możliwość zmiany tego planu badawczego i przedłużenia go, ale możemy spotkać się z sytuacją, kiedy nastąpi zaprzestanie kształcenia nie z winy doktoranta. I taka sytuacja będzie następowała w przypadku, kiedy dana jednostka nie uzyska oceny przynajmniej B+. I co jest istotne, to to, że doktorant jest chroniony ustawą, to znaczy się, że może w przypadku braku możliwości kontynuacji kształcenia dany podmiot może zaproponować przeniesienie do innej jednostki, do innej szkoły doktorskiej i w przypadku braku uzyskania tej zgody doktorant w trybie eksternistycznym może przeprowadzić postępowanie bezpłatnie. I podsumowując, omówiliśmy dziś kluczowe właśnie aspekty ustawowych regulacji dotyczących szkół doktorskich, między innymi właśnie prowadzenia szkół doktorskich, czyli poruszyliśmy takie ogólne zagadnienia, a natomiast prawa i obowiązki doktorantów zostaną jeszcze Państwu przedstawione w kolejnych prezentacjach dzisiejszego seminarium. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Gosiu za to wystąpienie. Bardzo też ciekawe i takie syntetyczne opisanie właśnie tych ram kształcenia doktoranckiego, które jest w szkołach doktorskich i które zasadniczo zmieniło się też wraz z wejściem w życie ustawy, tak zwanej ustawy 2.0, całkowicie jakby zmiana o 180 stopni w stosunku do tego, co
było względem studiów doktoranckich. I przechodząc dalej, teraz poproszę, była prośba o to, żebyśmy troszeczkę zmienili kolejność wystąpień. I teraz poproszę kolejne wystąpienie, panią Katarzynę Żebrowską i pana Macieja Piwowarskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy przedstawią nam też bardzo ciekawe wystąpienie dotyczące właśnie tych, można powiedzieć, takich negatywnych aspektów, czyli tych niedoskonałości, które gdzieś ustawodawcy umknęły w kształtowaniu tych ram kształcenia, o których wcześniej mówiła już nam wcześniejsza prelegentka. Zapraszam na kolejne wystąpienie pod tytułem Doktorant szkoły doktorskiej nie choruje. Problem z dostępem do urlopu zdrowotnego. Tak jest. Czy jesteśmy widzialni i słyszalni? Tak, potwierdzam. Doskonale. Super. My przechodzimy bez prezentacji multimedialnej, ponieważ będziemy skupiać się głównie na case studies w naszym wystąpieniu i uznaliśmy, że w sumie taka multimedialna forma niekoniecznie będzie pomocna. Mam nadzieję, że i tak się uda skupić wszystkim na tym, co mówimy. Dzięki za przyjęcie nas tutaj. My chcieliśmy wygłosić nasze wystąpienie oparte no właśnie na analizie przypadku, ale zacząć od przedstawienia ogólnego tła prawnego dotyczącego chorowania doktorantów, czy raczej braku możliwości chorowania doktorantów. I tutaj nawiązując jeszcze do poprzedniego panelu seminarium, którego tytułem było pytanie, kim jest doktorant, chcielibyśmy zacząć od udzielenia odpowiedzi. Jest prawie pracownikiem, ale trochę jednak studentem. I teraz dlaczego? W naszej opinii de facto doktoranci świadczą usługi na rzecz uniwersytetów podobne do pracowników naukowych. To znaczy tworzą publikacje, które potem są włączane do statystyk. Niektórzy doktoranci zdobywają granty dla swoich uczelni, promują wizerunki uczelni na konferencjach międzynarodowych i ogólnie biorą czynny udział w życiu akademickim. Oczywiście nie w tym samym stopniu, co bardziej doświadczeni pracownicy naukowi, ale zakres czynności jest podobny. Jednocześnie te wszystkie działania nie są postrzegane jako praca, a raczej samorozwój czy budowanie swojej kariery. Co za tym idzie, doktoranci nie są traktowani jako pracownicy, w szczególności nie są traktowani jako pracownicy w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do której myślę, że wszyscy się dzisiaj odnosimy. Z jednej strony ta nowa ustawa o szkołach doktorskich zapewniła świadczenie gwarantowane w postaci stypendium osobom kształcącym się w szkołach doktorskich i to w zasadzie zbliżyło doktorantów do pracowników, ponieważ można postrzegać stypendium w pewnym sensie jako ekwiwalent wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo doktoranci mają zapewnione ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i to zdrowotne jest ważne w dalszym kontekście naszego wystąpienia, ponieważ z drugiej strony doktorantom nie przysługują wszystkie świadczenia, do których dostęp mają pracownicy naukowi. Jednym z takich świadczeń, które naszym zdaniem jest bardzo ważne i na nim się skupimy, jest problem braku dostępu do urlopu zdrowotnego. Urlop zdrowotny nie przysługuje doktorantom zgodnie z obecnym kształtem ustawy. Co za tym idzie, nie przysługuje również doktorantom zasiłek chorobowy w okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Ustawa nie przewiduje wprost również jakiegokolwiek ekwiwalentu do urlopu zdrowotnego, na przykład w postaci zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej na czas choroby. W efekcie przynajmniej niektóre szkoły doktorskie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych interpretują zapisy tej ustawy jako zabraniające zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej z powodu choroby. Dlaczego ten problem jest ważny? Dlatego, że jednocześnie ustawa nakłada ścisłe limity czasowe na realizację kształcenia w szkole doktorskiej, co było już wspomniane w poprzednim wystąpieniu. Czyli rozprawa doktorska musi być złożona maksymalnie 6 lat po rozpoczęciu kształcenia. Podstawowy okres to są 4 lata, można przedłużyć go maksymalnie o 2 lata.
A ocena śródokresowa z realizacji indywidualnego planu badawczego musi mieć miejsce w połowie kształcenia doktoranta, w połowie podstawowego okresu kształcenia doktoranta, czyli w przypadku kształcenia 4-letniego po 2 latach, tak jak wspominała to koleżanka wcześniej. Czy można przedłużyć doktorat o okres większy niż w sumie 6 lat lub przesunąć ocenę śródokresową ze względów zdrowotnych? I tutaj odpowiedź brzmi niestety nie. Jedynym sposobem na przesunięcie terminu oceny śródokresowej jest uprzednie zawieszenie kształcenia w szkole doktorskiej. Natomiast takie zawieszenie w ustawie jest przewidziane tylko na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub rodzicielskiego. Ustawa nie przewiduje możliwości zawieszenia kształcenia na okres odpowiadający niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Dodatkowo, czyli jednym problemem związanym z brakiem urlopu zdrowotnego są te ścisłe limity czasowe, w ramach których trzeba zakończyć kształcenie w szkole doktorskiej. Drugim problemem są problemy finansowe doktorantów, jako że na okres niezdolności do wykonywania pracy czy kształcenia w szkole doktorskiej nie przysługuje ani urlop zdrowotny, ani zasiłek chorobowy. Doktoranci w tym okresie pobierają stypendium, natomiast kiedy później przedłużają doktorat, żeby faktycznie skończyć go, kiedy poczują się lepiej, nie przysługują im już żadne świadczenia, czyli w zasadzie to świadczenie chorobowe przepada. Możliwy efekt takiego stanu rzeczy, czyli przewlekłej choroby połączonej z brakiem możliwości wzięcia urlopu zdrowotnego i brakiem możliwości zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej, może kończyć się brakiem możliwości ukończenia doktoratu ze względu na stan zdrowia. A taki stan rzeczy jest dyskryminowaniem doktorantów, którzy są przewlekle chorzy w wyniku czy to ciąży, czy choroby, czy wypadku i nie mogą ukończyć doktoratu właśnie ze względu na stan zdrowia. W zasadzie na zakończenie tej mojej części dotyczącej omówienia aspektów prawnych chciałabym podkreślić, że ten problem jest również szczególnie niepokojący w świetle wyników badań na temat zdrowia psychicznego doktorantów w Polsce, które to badania były opublikowane w 2021 roku przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Z badań wynika, że 73% osób doktoranckich doświadcza objawów depresji, z czego w przypadku 44% były to objawy ciężkiej i bardzo ciężkiej depresji, które jak najbardziej mogą powodować czasową niezdolność do kształcenia i pracy nad doktoratem. I tutaj przechodzimy do analizy 2 przypadków i oddaję głos Maćkowi. Tak, to pierwszy przypadek dotyczy właśnie pogorszenia się zdrowia psychicznego do poziomu uniemożliwiającego pracę, czy to naukową, czy jakąkolwiek inną. Przykład anonimowej doktorantki, początkującej doktorantki. A więc tak, pogorszenie się zdrowia doktorantki nastąpiło już na 1. roku doktoratu. Gdy zbliżała się do końca roku, jej stan był na tyle poważny, że od czerwca do cały czerwiec i cały lipiec była w leczeniu zamkniętym, hospitalizowana na oddziale ogólnopsychiatrycznym. I jak to też często bywa no niestety ze świadczeniami zdrowotnymi, niestety okazało się to nieodpowiednie leczenie dla niej, ponieważ mimo poprawy początkowej przy wyjściu ze szpitala jej stan był tak zły, a może nawet gorszy, jak w momencie, gdy została przyjęta. Wobec tego dostała się na oddział dzienny, do którego dojeżdżała, na przeczekanie
tego najgorszego stanu i docelowo miała się zakwalifikować na drugi oddział dzienny. Jednakże, mimo że to było docelowe leczenie, które miało jej tak naprawdę pomóc, było oddalone w czasie o przynajmniej rok. No i teraz co z doktoratem w związku z tym? Po hospitalizacji zamkniętej, na początku leczenia na oddziale dziennym, przypadał termin złożenia indywidualnego planu badawczego. I wtedy doktorantka podjęła decyzję o zawieszeniu kształcenia. Nie była jednak pewna, czy to zawieszenie będzie działało na zasadach urlopu zdrowotnego przewidzianego przez Kodeks Pracy, czy będzie jednak przypominało bardziej urlop dziekański, czyli czy będzie płatne, czy bezpłatne. Dlatego, że zaczęła poszukiwać informacji na ten temat, również przygotowując indywidualny plan badawczy, pytała kierownika swojej dyscypliny, czy w przypadku wzięcia urlopu, czy należy uwzględniać to przesunięcie w indywidualnym planie badawczym. Kierownik powiedział, że nie trzeba tego uwzględniać, to się automatycznie przesunie w momencie przyznania urlopu zdrowotnego, czyli kierownik nie zdawał sobie z tego sprawy. Również promotor nie zdawał sobie z tego sprawy i w sekretariacie szkoły doktorskiej osoby zapytane o urlop zdrowotny powiedziały, że muszą skontaktować się z działem prawnym uczelni, który to dział odpowiedział, że w ich rozumieniu ustawy nie można zawiesić kształcenia z przyczyn zdrowotnych i jedyna możliwość, to jak już Kasia wspominała, to urlop, to na czas, zawieszenie na czas trwania urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i tak dalej. Co więcej, co ciekawe, wszystkie inne osoby doktoranckie, z którymi doktorantka rozmawiała o tym problemie, zarówno z niższych lat, jak i bardziej zaawansowani w kształceniu. I to jest też eksperyment, że tak się wyrażę, który sam zreplikowałem i wynik był podobny. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że nie ma urlopu zdrowotnego w kształceniu, w którym się znajduje. Wydaje mi się, że tutaj zachodzi pewna taka pułapka epistemiczna, ponieważ urlop zdrowotny jest świadczeniem na tyle podstawowym, że każdy, niemal każdy, wchodząc do szkoły doktorskiej, zakłada, że jest jakaś forma zawieszenia kształcenia na czas choroby. Tylko wnikliwe przeczytanie ustawy może dać do zrozumienia, że tego urlopu nie ma, ale również nie jest to takie proste, ponieważ nigdzie nie ma przecież napisanego, że urlopu nie ma zdrowotnego. Jedyna właśnie wzmianka to jest w przepisie, którego zapomniałem, który dotyczy właśnie zawieszenia kształcenia na czas urlopu macierzyńskiego. Jest napisane, że zawieszenie kształcenia jest możliwe wyłącznie. Jest to interpretowane już przez szkoły doktorskie, przynajmniej w wielu przypadkach, o których mi wiadomo, jako całkowite, jakby można powiedzieć, zakaz przyznawania urlopu zdrowotnego. Ten problem pojawia się również w przypadku realizacji grantów, na przykład Preludium BIS w Narodowym Centrum Nauki, ponieważ NCN również nie przyjmuje prawa do urlopu zdrowotnego dla
wykonawcy, czyli doktoranta, przyjmuje na temat urlop zdrowotny dla kierownika projektu, czyli promotora. I jest możliwe zawieszenie do 24 miesięcy. Tak, więc tutaj mam, czy czegoś nie pominąłem istotnego. To ja może przejdę Okej. szybko do Przejdź drugiego w tym szybko. przypadku, bo widzę, że mamy mało czasu. Nasz drugi przypadek dotyczy doktoranta z dłuższym stażem. To znaczy doktorant do oceny śródokresowej miał jak najbardziej, również będzie przypadek anonimowy, nie podajemy żadnych danych. Doktorant do oceny śródokresowej miał zdrowie psychiczne pod kontrolą, wzorowo realizował indywidualny plan badawczy, opublikował nawet kilka międzynarodowych artykułów. Poważne problemy zdrowotne, czyli bardzo ciężka depresja, pojawiają się na początku 4. roku kształcenia w szkole doktorskiej, w momencie pisania monografii, która ma być podstawą obrony doktoratu. Na 4. roku z powodu tych problemów zdrowotnych doktorant nie ma możliwości ukończenia rozprawy doktorskiej, mimo ogromu wcześniej włożonej pracy. Jako próbę rozwiązania sytuacji złożył wniosek o przedłużenie kształcenia w szkole doktorskiej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, doktorant uzyskał zgodę na przedłużenie kształcenia o 1 rok, bez żadnych świadczeń pieniężnych, wraz z wymogiem sporządzania raportu z postępów w pracy co pół roku. Niestety na 5. roku, czyli na przedłużeniu, doktorant wciąż borykał się z bardzo poważną depresją, bardzo poważnymi problemami psychicznymi i nie miał możliwości pracy nad doktoratem w związku ze złym stanem zdrowia. Zły stan zdrowia również pogorszył się częściowo przez sytuację finansową doktoranta, który nie otrzymywał żadnego świadczenia ze szkoły doktorskiej, a jednocześnie z uwagi na swój uprzedni stan zdrowia nie był w stanie podjąć czy poszukiwać żadnej dodatkowej pracy. W efekcie doktorant złożył raport, w którym przedstawił nie postępy z pracy nad doktoratem, ale fakty na temat swojego stanu zdrowia poparte zaświadczeniem lekarskim. W odpowiedzi na ten raport szkoła doktorska postanowiła spróbować rozwiązać sytuację, pomóc doktorantowi poprzez zorganizowanie spotkania pomocowego oraz po spotkaniu wdrożenie planu naprawczego. Plan naprawczy okazał się być wymaganiem dotyczącym pisania kolejnych raportów. To znaczy szkoła doktorska wymagała od doktoranta, żeby co 2 miesiące tym razem składał raport z postępu prac nad doktoratem. W dodatku szkoła doktorska wymagała od doktoranta również złożenia harmonogramu prac nad rozprawą doktorską, już kończę, który to... Tak, proszę o już dążenie do podsumowania. Dziękuję. Tak, to są dosłownie 2 ostatnie zdania na temat tego przypadku. Szkoła doktorska wymagała złożenia harmonogramu prac nad doktoratem, który to miał zostać zgodnie z planem zakończony na 5. roku kształcenia doktoranta. Nie było mowy o możliwości przedłużenia. Brak pewności co do możliwości przedłużenia doktoratu, również wzmocniony przez dodatkowe wymagania ciągle nakładane przez szkołę doktorską, spowodował kolejne pogorszenie stanu zdrowotnego, jako że początkiem problemu były problemy psychiczne, dodatkowy stres i presja spowodowały pogorszenie depresji doktoranta. I to wszystko spowodowane brakiem w zasadzie jakichkolwiek wskazań w ustawie, jak podchodzić do takich przypadków. I już podsumowanie, dosłownie 2 ostatnie zdania. Więc w tej sytuacji nie mamy urlopu zdrowotnego albo ekwiwalentu. Nie możemy przedłużyć kształcenia o więcej niż 2 lata, a te 2 lata są bezpłatne, bo świadczenie pieniężne jest tylko na 4 lata. My nie wiemy, co będzie w tym projekcie ustawy, który będzie ogłoszony jutro, ale ja mam nadzieję, że ta sprawa będzie w jakiś sposób zaadresowana. Wiem, że rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i KRASP wychodziły z jakimiś inicjatywami do ministerstwa, więc liczę na to, że te prace przyniosły efekt, bo coś takiego to jest niesamowite po prostu, szczerze mówiąc, że to przetrwało tyle lat i nie było żadnego rozgłosu. To na tym
chciałem. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję za to wystąpienie. Ja przyznam się szczerze, że przez swoją praktykę bardzo często pojawiały się te problemy związane właśnie z taką niejasną sytuacją związaną z możliwością zawieszenia kształcenia i ogólnie sytuacjami, kiedy doktorant nie jest w stanie realizować tych swoich zadań związanych z doktoratem. I to skala tego problemu była dość szeroka i związana też przede wszystkim z samą konstrukcją zabezpieczenia społecznego doktorantów i przeprowadzenie zmian ustawowych było po prostu, jest konieczne, ale nie było jednocześnie proste, bo wymagało wielu uzgodnień międzyresortowych, co też mam nadzieję, że w tej ustawie uda się osiągnąć. Niemniej to, co Państwo przedstawili, to jest bardzo ważny problem, który gdzieś doktorantów spotkał na jakimś przeoczeniu na etapie projektowania ustawy 2.0 i rzeczywiście no, wymaga odpowiednich zmian. Bardzo dziękuję za to wystąpienie i teraz przejdziemy do kolejnego wystąpienia, które niejako w pewien sposób wiąże się z tą tematyką wychodzenia naprzeciw różnym potrzebom doktorantów. Teraz poproszę panią magister Joannę Poprzycką, reprezentującą Uniwersytet Łódzki, o wygłoszenie referatu pod tytułem Wspieranie doktorantów ze szczególnymi potrzebami, aspekty prawne i praktyczne. Zapraszam. Już udostępniam prezentację. Spróbujemy w ten sposób. Potwierdzam, że prezentację widzimy. O, Czy teraz tak. widać może pełen ekran, tak? Wyświetla się slajd. Dobrze. Jeśli coś będzie działać, to ja będę sygnalizować. Dobrze, super, dziękuję, bardzo proszę. Ja nazywam się Joanna Poprzycka i tak jak już zostałam zapowiedziana, opowiem dzisiaj trochę na temat wspierania doktorantów ze szczególnymi potrzebami pod kątem aspektów prawnych, ale też praktycznych. No ja prawniczką co prawda nie jestem, natomiast mam dosyć spore doświadczenie z pracą taką wolontaryjną z osobami ze szczególnymi potrzebami, więc mam nadzieję, że kilka kwestii związanych z tym zagadnieniem uda mi się Państwu przedstawić. Oczywiście też dziękuję za możliwość udziału w dzisiejszym seminarium. Zacznijmy od takiej podstawy prawnej, z którego tak naprawdę wynika ten obowiązek zapewnienia właściwego cyklu dydaktycznego i wsparcia prowadzenia badań naukowych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z artykułu 2 punkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. I jak mogą Państwo na slajdzie zobaczyć, we wstępie tak naprawdę w tym artykule 2 do ustawy są takie najważniejsze zagadnienia, to znaczy oczywiście ważnym zagadnieniem jest bariera, czyli to, z czym na co dzień zmagają się osoby ze szczególnymi potrzebami, te trudności, przeszkody, ograniczenia, czy to architektoniczne, czy cyfrowe, czy chociażby informacyjno-komunikacyjne, które tak naprawdę w środowisku tym naukowym, zwłaszcza dla nas ważnym, należy mieć na uwadze, aby zapewnić taką równość funkcjonowania osobom ze szczególnymi potrzebami razem z innymi osobami występującymi w tym środowisku. Poza tym bardzo ważna jest dostępność, zapewnienie dostępności, czy to właśnie architektonicznej, czy cyfrowej, czy informacyjno-komunikacyjnej, właśnie w odpowiedzi trochę na te występujące w środowisku bariery. I ustawa również określa takie minimalne zagadnienia, minimalne wymagania, które, w zakresie których należałoby właśnie tą dostępność stworzyć. I kim tak naprawdę jest ta osoba ze szczególnymi potrzebami, ponieważ to jest tak naprawdę ten rdzeń zagadnienia, które dzisiaj poruszam.
Osoba ze szczególnymi potrzebami to jest taka osoba, która ze względu na różne cechy, czy to zewnętrzne, czy wewnętrzne, czy chociażby na okoliczności, w których się znalazła, musi podjąć dodatkowe działania, zastosować dodatkowe środki właśnie w celu przezwyciężania bariery, żeby móc na równi z innymi uczestnikami tego życia społecznego funkcjonować. Osoby ze szczególnymi potrzebami, czyli tak naprawdę kto? Znamy już definicję ustawową, więc teraz rozważmy, kim właściwie te osoby ze szczególnymi potrzebami są. Mogą być to oczywiście osoby z niepełnosprawnościami różnego typu, czy to wzroku, słuchu, narządów ruchu, czy chociażby też z niepełnosprawnością intelektualną. Mogą być to również opiekunowie dzieci, którzy potrzebują, czy chociażby miejsc do funkcjonowania, do przebierania powiedzmy tych dzieci, czy podjazdów dla wózków, czy różnego innego dostosowania. Mogą to być oczywiście same dzieci, kobiety również w ciąży, seniorzy, cudzoziemcy, również osoby z czasowo ograniczoną mobilnością i każdy tak naprawdę, kto ma szczególne potrzeby, czy potrzebuje jakichś udogodnień z różnych tak naprawdę, z powodu na różne czynniki, które w jego życiu wystąpiły. Jakie są takie istotne przejawy dostępności, o których można wspomnieć, analizując właśnie tą wspomnianą ustawę? Są to oczywiście, po pierwsze, jest to oczywiście dostosowanie architektoniczne, również zapewnienie tym doktorantom wsparcia asystentów, dostosowanie toalet, tak jak mówiłam, czy to dla osób oczywiście niepełnosprawnych, czy to również dla matek z dziećmi, do miejsca jakieś na przykład do przebierania i tak dalej. Również ważne jest zapewnienie dostępności w zakresie czytelności strony internetowej, żeby była ona taka dosyć intuicyjna, żeby była jasna, klarowna, łatwa w odbiorze, ale także bieżąca identyfikacja istniejących potrzeb, ponieważ my jako osoby takie pełnoprawne, powiedzmy już tak uogólniając oczywiście, bo każdy z nas ma jakieś tam swoje na pewno trudności w pokonywaniu codzienności, natomiast osoby takie będące powiedzmy w pełni sił, nie mierzące się z pewnymi rodzajami tej niepełnosprawności, na co dzień nie zdają sobie sprawy z tego, jakie te udogodnienia powinny faktycznie występować, poza tymi pewnie najpowszechniejszymi. Dlatego ważne jest stwarzanie takich obszarów możliwości zgłaszania czy identyfikacji faktycznie potrzeb związanych z tym zapewnianiem dostępności. Kolejnym takim zagadnieniem, które porusza ustawa, jest projektowanie uniwersalne. Projektowanie uniwersalne to jest w myśl ustawy projektowanie produktów oraz otoczenia, tak aby były one dostępne dla wszystkich ludzi w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania. Czyli tak naprawdę chodzi o projektowanie tej przestrzeni w taki sposób już jakby w samym zamyśle przy kreowaniu chociażby osiedli, kreowaniu w naszym przypadku chociażby tej przestrzeni akademickiej, uniwersyteckiej, aby ta przestrzeń była dostosowana chociażby pod względem takim ruchowym, typu jakieś właśnie podjazdy dla wózków, tworzenie od podstaw w budynkach wind, właściwego oświetlenia, w którym można byłoby się czuć bezpiecznie, na przykład tworzenie tych powiedzmy dróg, nawet chodników dosyć prostymi, tworzenie prostych w przekazie i ikonograficznych elementów usprawniających poruszanie się po tej przestrzeni. I tak naprawdę no, można by było tutaj wymieniać wiele takich aspektów. Myślę, że każdy z Państwa jest w stanie jeszcze kilka takich znaleźć w przestrzeni. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest to, co już poniekąd trochę poruszyłam w ramach tego schematu, właśnie ta otwartość na tą identyfikację potrzeb, które może nie codziennie, jakby niekoniecznie na co dzień jesteśmy w stanie dostrzec. Czyli właśnie umożliwienie pomocy na wniosek danej osoby, która z tą niepełnosprawnością się boryka, która na co dzień z tą niepełnosprawnością ma do czynienia.
I tak naprawdę na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami koniecznym jest zapewnienie takiej komunikacji w sposób, który wcześniej został zadeklarowany, na przykład właśnie tak jak jest na slajdzie, poprzez powiększenie tekstu, gotowość do komunikacji przy pomocy odpowiednich narzędzi umożliwiających tą komunikację, no, dostosowanie faktycznie tej przestrzeni, czy to rzeczywistej, czy również wirtualnej. I jakie dane powinien zawierać taki wniosek? Wniosek powinien zawierać oczywiście dane kontaktowe, również wskazanie tych barier utrudniających czy uniemożliwiających korzystanie z tej przestrzeni, czy pewnych produktów, wytworów. Oprócz tego wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, aby można było ewentualne też wątpliwości wyjaśnić, czy informacje przekazać. I wskazanie oczywiście preferowanego dostępu, preferowanego sposobu zapewniania tej dostępności, czyli takiego potencjalnego rozwiązania, które można by było wdrożyć. Kolejnym aktem prawnym, który daje nam pewne wytyczne, jak funkcjonować i tak naprawdę no, regulującym prawnie jest artykuł 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku, o której już dzisiaj była też mowa. Jest to ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. I w myśl artykułu 11 właśnie punktu 6 do podstawowych zadań uczelni należy stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami możliwości pełnego udziału czy warunków do pełnego udziału właśnie w procesie przyjmowania na uczelnię, w kształceniu, ale też w jakby całym procesie prowadzenia działalności naukowej. I teraz przedstawię dwa takie schematy zaciągnięte ze strony Najwyższej Izby Kontroli, obrazujące nieco to zagadnienie, ponieważ tak naprawdę na co dzień najbardziej zauważamy takie niepełnosprawności dotyczące chociażby właśnie dysfunkcji narządu ruchu i tutaj tak naprawdę wśród różnych rodzajów niepełnosprawności jest to 31% około osób właśnie z dysfunkcją narządu ruchu. Oprócz tego około 7% są to osoby niesłyszące lub słabo słyszące, które też jesteśmy w stanie w jakiś sposób przy pewnym kontakcie zidentyfikować. Oraz 9% to stanowią osoby niewidome lub słabowidzące. Natomiast 53%, czyli ponad połowa tych osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, są to osoby z zupełnie innymi rodzajami niepełnosprawności, których niekoniecznie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka, powiedzmy nie znając też tej osoby, zidentyfikować. Dlatego też ważne jest, aby ta przestrzeń od początku jak najlepiej była zaplanowana i jak najlepiej była przygotowana po prostu do funkcjonowania takich osób. Na tym slajdzie jest kilka takich praktyk, dobrych praktyk, które można zastosować, natomiast no oczywiście jest to tak naprawdę taki drobny wycinek tego, co tak naprawdę jesteśmy w stanie stworzyć, ponieważ każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że oczywiście jest to zbiór otwarty i trzeba jak najwięcej tutaj dołożyć starań, żeby ta przestrzeń była dostosowana. Można między innymi zorganizować wsparcie psychologiczne, stworzyć taki wolontariat studencki, powołać pełnomocników do spraw wsparcia dla osób niepełnosprawnych, właśnie stworzenie technologii czy przestrzeni umożliwiających poruszanie się, ale też dopasowanie oferty dydaktycznej właśnie do osób z niepełnosprawnościami. Jakie są ustawowe możliwości wsparcia? Oczywiście, jak każdy z nas zdaje sobie sprawę, osoby z niepełnosprawnością, doktoranci z niepełnosprawnością otrzymują zwiększoną wysokość stypendium doktoranckiego, ale też doktoranci z niepełnosprawnością mogą korzystać na zasadach ogólnych ze świadczeń różnego rodzaju w zasadzie z zakresu pomocy społecznej.
również od zwolnień od podnoszenia różnego rodzaju danin publicznych, ale też posiadają dodatkowe ulgi w środkach transportu publicznego, czy mogą także skorzystać z rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Warto też wiedzieć, że na uczelniach funkcjonuje coś takiego, na uczelniach wyższych, jak Biuro Osób z Niepełnosprawnościami. Tak naprawdę no, powinna w każdej jednostce, powinna być taka, w każdej jednostce powinien być taki oddział, takie biuro właśnie dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast trzeba sprawdzić, upewnić się, czy na pewno te biura oferują pomoc w zależności od rodzaju dysfunkcji, który powinien być oczywiście ten sposób wsparcia dostosowany do tego rodzaju dysfunkcji. I celem działania tych jednostek jest integracja osób z niepełnosprawnościami, ale też właśnie wyrównywanie szans naukowych czy szans edukacyjnych, również likwidowanie barier i tych społecznych i architektonicznych oraz dostosowanie procesu dydaktycznego. Mogę powiedzieć jako doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego, że na Uniwersytecie Łódzkim funkcjonuje coś takiego jak Akademickie Centrum Wsparcia, które faktycznie działa prężnie, jest możliwość skontaktowania się, dostosowania właśnie tej pomocy do dysfunkcji, z którą mierzy się doktorant, i również w ramach naszej uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów funkcjonuje powiedzmy taka grupa wspierająca tak naprawdę doktorantów w zakresie takiej pomocy trochę psychologicznej, taka grupa wsparcia wzajemna, co również jest bardzo dobrym rozwiązaniem, no bo jak wiadomo, również łatwiej nam bardzo często rozmawiać z doktorantami, również doktorantami mierzącymi się z podobnymi trudnościami, aniżeli być może z osobami zewnętrznymi, których nie znamy. Warto też wspomnieć... Serdecznie już proszę o takie podsumowanie wypowiedzi, bo już nam się kończy czas, a jeszcze mamy kolejny panel, więc bardzo proszę o już dążenie do podsumowania. Już zmierzam do końca. Warto również pamiętać o doktorantach zagranicznych i w tym celu dostosować różnego rodzaju regulaminy, dokumenty, wnioski czy zaświadczenia w języku angielskim, czy to na stronach internetowych, czy w czasie rekrutacji, czy również w czasie kształcenia. I już taki ostatni slajd podsumowujący, jak dostosować tekst, żeby był łatwy do odbioru. I tutaj oczywiście warto zwrócić uwagę na krótkie zdania, stosować zdania bardziej pozytywne, stosować stronę czynną, unikać też takich codziennych, żargonowych wyrażeń, metafor, nie stosować skrótów bądź podawać jego rozwinięcia już na samym początku, tłumaczyć trudne wyrazy i stosować czytelną czcionkę. To gdyby ktoś z Państwa treści, to do tego zachęcam. Dziękuję za uwagę. Gdyby były jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do kontaktu i dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to wystąpienie. To jest niezwykle ważna tematyka, żeby wychodzić właśnie naprzeciw potrzebom osób, które mają te szczególne swoje uwarunkowania i potrzebują pewnych ram, pewnych czynników, które będą im to kształcenie umożliwiać, żeby oni również mogli je podejmować. Zapraszam już na ostatnie wystąpienie w tym panelu. Zapraszam panią magister Agatę Walczak-Górkę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która wygłosi referat na temat negocjacji między samorządem doktorantów a władcami uczelni, aspekty prawne i implikacje na podstawie przepisów prawa polskiego. Już uprzejmie proszę o takie pilnowanie dyscypliny czasowej z uwagi na to, że już jesteśmy troszkę po czasie, a mamy jeszcze kolejny panel. Także zapraszam i dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja oczywiście postaram się troszeczkę streścić wszystkie treści. Natomiast chciałabym Państwu dzisiaj rzeczywiście poopowiedzieć co nieco o działalności samorządów doktoranckich. Prosiłabym tylko o potwierdzenie, czy jest widoczny ekran. Tak, potwierdzam, wszystko widać.
Dobrze, bardzo dziękuję. Jeszcze raz, proszę Państwa, ja nazywam się Agata Walczak-Górka, dziękuję za przedstawienie. Jestem doktorantką drugiego roku Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i myśląc o prawnych aspektach kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich, które są przedmiotem naszej dzisiejszej dyskusji w tym panelu, nie możemy zapominać o samorządzie doktorantów, który jest ustawowym organem reprezentującym interesy doktorantów wobec właśnie władz uczelni. Dlatego w dzisiejszym wystąpieniu chciałabym poświęcić uwagę negocjacjom pomiędzy samorządem doktorantów a władzami uczelni, z naciskiem na pewne aspekty prawne, dlatego że znajdujemy się właśnie w panelu prawnym, więc rozpocznijmy sobie od konkretnej podstawy, czyli od podstawy prawnej w ogóle funkcjonowania szkolnictwa wyższego, jak już tu padało wcześniej. Jest to oczywiście, jak doskonale wiemy, ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która reguluje zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa oraz prowadzenia działalności naukowej. Co można powiedzieć więcej o tej ustawie? Podkreśla ona m.in. zasadę wolności badań naukowych, co myślę, że dla nas doktorantów jest dość istotne, autonomii uczelni, co wpływa właśnie na możliwość prowadzenia tych negocjacji oraz odpowiedzialności za jakość badań i kształcenia, na które my jako potencjalny samorząd doktorantów mamy po prostu wpływ. Jeśli chodzi o doktorantów w ustawie, to zgodnie właśnie z ustawą o prawie o szkolnictwie wyższym i nauce doktoranci mają prawo do udziału w życiu akademickim oraz wpływania na sprawy dotyczące ich kształcenia i warunków studiowania. Zresztą widzą to Państwo tutaj po artykule 10, że zarówno pracownicy uczelni, doktoranci, jak i studenci stanowią wspólnotę uczelni, a z kolei wspólnota uczelni przysługuje jej czynne prawo wyborcze w życiu uczelni. To od razu definiuje nam pewną dalszą analizę, że doktoranci będą włączani w dalszym ciągu do różnych wyborów, do różnych organów i gremiów uczelni. I przykładowo samorząd doktorantów bierze udział w powoływaniu osób do pełnienia różnych funkcji kierowniczych. Wszystkie uczelnie są świeżo po wyborach tutaj na nową kadencję rektorów i na pewno każdy samorząd doktorantów został poproszony bądź będzie poproszony o opinię w sprawie odpowiednich im organów. Przykładowo na przykład odpowiedniego im prorektora. To jest właśnie coś, co jest zawarte w ustawie i o co doktoranci powinni zostać zgodnie z prawem zapytani. Oczywiście jest tam też pewna notka o obowiązku, że jeżeli nie wypełnimy tej powinności w ciągu 14 dni, to uznaje się opinię za pozytywną, ale oczywiście myślę, że samorządy doktorantów, mam nadzieję, że są świadome swoich obowiązków i głęboko w to wierzę, jako sama samorządowczyni. Przedstawiciele doktorantów pojawiają się również w składzie kolegium elektorów i oczywiście mówimy tu o negocjacjach, ale przecież kolegium elektorów negocjuje z władzami czy kandydatami na władzę pewne warunki i tutaj doktoranci są uwzględniani w tym składzie, też również tutaj artykułem z ustawy, artykułem 25 dokładniej, gdzie jest powiedziane, że w składzie elektorów nie może być nie mniej niż 20% składu, który stanowią studenci i doktoranci. Oczywiście ten podział, ile jest elektorów studenckich, a ile jest elektorów doktoranckich, już zależy od naszego podmiotu, natomiast ustawa rzeczywiście przewiduje doktorantów w wyborze również kandydata na rektora, a później głosowaniu. Przedstawiciele doktorantów są również powoływani do ogromu i szeregu gremiów, ale najważniejszym z nich oczywiście na uczelni jest Senat. I tutaj warto powiedzieć, że w naszej ustawie jest tutaj takie odróżnienie do Senatu uczelni publicznej i niepublicznej i zarówno w jednym, jak i w drugim doktoranci zasiadają w Senacie i decydują o sprawach uczelni, o sprawach studentów, o sprawach doktorantów, ale nie tylko, także tutaj w aspekcie tych negocjacji to też jest ważne, że doktoranci mają gdzieś swój głos i nie są pomijani. No i wspomniałam o tych negocjacjach. Negocjacje tak naprawdę
pomiędzy samorządem doktorantów a władzami uczelni mogą obejmować różne kwestie i nawet powinny je obejmować. Między innymi powinny obejmować one warunki kształcenia i realizacji badań naukowych i rzeczywiście tutaj ustawa wskazuje nam na obowiązek uczelni do zapewnienia odpowiednich warunków, no ale także konsultowania ich z samorządem doktorantów, czy później z Radą Szkoły Doktorskiej, w której też najczęściej zasiadają oczywiście przedstawiciele doktorantów. Nie powiedziałam o tym, że oprócz ustawy oczywiście wewnętrzne dokumenty regulują tutaj istotę doktorantów, takie jak chociażby statut uczelni, czy regulamin szkoły doktorskiej, ale to jest bardzo różnorodne na każdej uczelni, także, ale na pewno jestem przekonana, że ci doktoranci są oczywiście uwzględniani w tych dokumentach. Negocjacje powinny też się zawierać przy programach stypendialnych, wsparciu finansowym, przy wysokości stypendium doktoranckiego. Samorząd doktorantów, jak i doktoranci, bo samorządem doktorantów oczywiście są wszyscy doktoranci według tutaj ustawy, natomiast w praktyce jest to grupa pewna reprezentacyjna, która reprezentuje właśnie interesy doktorantów na arenie uczelni, ale nie tylko. Więc tutaj te negocjacje powinny być zawierane też na tym szczeblu, też dotyczące warunków socjalno-bytowych doktorantów, które często niestety, tak jak padło gdzieś we wcześniejszych tutaj wypowiedziach, są nieco pomijane, ale także do możliwości rozwoju zawodowego i naukowego, bo tutaj ustawa przewiduje i nakłada na uczelnie i jednostki obowiązek wspierania rozwoju zawodowego i naukowego całej społeczności akademickiej, a zatem również doktorantów, no i studentów, o których gdzieś tam wcześniej też powiedziałam. Z racji, że mówimy gdzieś tam o aspektach negocjacyjnych, to pytanie, czy są aspekty prawne negocjacji? Tutaj chyba dosyć ważne pytanie, jeśli chodzi o tą część. No i ustawa o prawie szkolnictwie i wyższym nie precyzuje oczywiście dokładnie szczegółowych przepisów dotyczących takiego procesu negocjacyjnego, jednak zasady autonomii, o której wcześniej powiedziałam, autonomii uczelni oraz prawa doktorantów do reprezentacji i udziału w podejmowaniu pewnych decyzji stanowią podstawę takich negocjacji i właśnie na nich te negocjacje powinny się opierać. Oczywiście często te negocjacje są opierane też o wewnętrzne dokumenty uczelniane, ale żeby się o nie opierać, musimy je doskonale znać i to jest bardzo różnorodne i zależne od tego, w jakim podmiocie się znajdujemy. Także uczelnia ma obowiązek uwzględniać głos doktorantów, w szczególności samorządów doktorantów, który jest oczywiście ich reprezentantem w swoich decyzjach i o tym mówi już ustawa. Tutaj warto jeszcze dodać, że organ ustawowy również, czyli Krajowa Reprezentacja Doktorantów, wspiera właśnie działalność samorządów i porozumienia, o których też wcześniej mówiłam, i statuty właśnie tych samorządów są zgodne z zasadami określanymi przez ustawę, co zapewnia pewną elastyczność w dostosowywaniu zasad funkcjonowania i specyficznych warunków uczelni. Także to tutaj ważne, żeby powiedzieć, że uczelnia ma obowiązek uwzględniać tutaj głos doktorantów w swoich decyzjach i to wynika z jej autonomii. Jeśli chodzi o pewne implikacje prawne, to negocjacje powinny prowadzić do zawarcia pewnych porozumień. Wiadomo, uczelnia ma swój interes w tym wszystkim, doktoranci mają swój interes, każdy chciałby dojść do pewnego rodzaju porozumienia. I pomimo braku tych szczegółowych przepisów ustawowych, mają znaczenie praktyczne i często mają odwzorowanie na rzeczywiście funkcjonowanie doktorantów w danych jednostkach. I takie porozumienia mogą chociażby obejmować ustalanie dodatkowych programów wsparcia dla doktorantów, wysokości na przykład świadczeń, które są podejmowane w waszym podmiocie, regulacji dotyczących warunków pracy i nauki w szkołach doktorskich, czy zapewnianie właśnie przestrzegania praw doktorantów, co jest bardzo ważne, i ich reprezentacji w organach uczelni, takich jak Senat, czy różne komisje senackie, więc formalne aspekty tych porozumień mogą się różnić w zależności od uczelni, oczywiście z racji, że nie mamy jasnych tutaj deklaracji co jak, ale ich przyjęcie jest rekomendowane jako sposób na efektywne właśnie wspieranie doktorantów. No i tak jak wspomniałam, uczelnia ma obowiązek ustawowy brać głos doktorantów pod uwagę. I teraz, bo mówimy o negocjacjach, żeby podać parę dobrych przykładów takich negocjacji, powołam się tylko na 3 przykłady z uwagi na upływający czas i chciałabym powiedzieć, że takim świetnym przykładem
dobrej negocjacji z władzami uczelni pomiędzy samorządem doktorantów, czyli przedstawicielami doktorantów, może być mój rodzimy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, któremu udało się wynegocjować w ciągu 1,5 roku podwójną podwyżkę stypendium doktoranckiego, co oczywiście przekłada się na gdzieś tam warunki finansowe doktorantów i ich jakby stabilność, tym wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Innym świetnym przykładem takich dobrych negocjacji z władzami może być przykład samorządu doktorantów, właściwie Rady Doktorantów z Politechniki Wrocławskiej, gdzie samorząd wynegocjował i zainicjował pewien świetny konkurs na minigranty dla doktorantów właśnie szkoły doktorskiej swojej, Politechniki Wrocławskiej, gdzie doktoranci mają możliwość aplikować do konkursu ze swoim projektem na minigrant do 20 000 złotych za projekt, co jest bardzo dużym wsparciem finansowym i warto powiedzieć, że to wsparcie finansowe jest tylko i wyłącznie na poziomie uczelni, więc patrząc na to, że tutaj władze Politechniki Wrocławskiej na budżet w tym roku dały ponad 1 000 000 złotych, to jest to pewnego rodzaju fenomen i ogromny sukces Rady Doktorantów, której udało się wynegocjować właśnie takie wsparcie finansowe dotyczące badań naukowych dla doktorantów ich uczelni. Innym świetnym przykładem może być również Politechnika, tym razem warszawska, która wynegocjowała ze swoimi władzami przyznanie środków dla doktorantów przedłużających kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Więc myślę, że takie przykłady mogą stanowić oczywiście pozytywne przykłady, bo wierzę, że jest ich pewnie mnóstwo więcej, jak znamy tutaj działalność różnych samorządów, więc samorząd doktorantów powinien inicjować pewne zmiany i tak naprawdę często władze uczelni mówią o tym, że oni często nie wiedzą, czego ci doktoranci chcą, dlatego tak ważnym aspektem jest to, żeby samorządy doktorantów inicjowały oddolnie te zmiany, dlatego że to my jesteśmy w skórze doktorantów i to my najlepiej wiemy, czego nam potrzeba. Przykładowo, jeżeli na jednym uniwersytecie doktoranci czują potrzebę posiadania wyższego stypendium, no to doktoranci powinni to gdzieś tam zainicjować w samorządzie doktoranckim u władz i negocjować z władzami właśnie powstanie dodatkowej pomocy finansowej bądź podwyżki stypendiów, czy tak jak tutaj przykład Politechniki Wrocławskiej, gdzieś brakowało doktorantom takiego pomysłu czy projektu, który mogliby składać w ramach swojej uczelni na jakiś projekt naukowy, który niekoniecznie jest bardzo dużo finansowym obciążeniem, ale jednak mieć 20 000 jako doktorant, a nie mieć, to jest myślę, że zbędna dyskusja, bo każdy chciałby gdzieś te środki na badania mieć. Także to są przykłady takich świetnych, dobrych praktyk i myślę, że takie praktyki gdzieś tam powinny być cały czas podejmowane. No i tak podsumowując, te negocjacje między samorządem doktorantów a władzami uczelni, choć tak naprawdę nie do końca są regulowane przez szczegółowe przepisy, są kluczowe dla poprawy warunków kształcenia i pracy doktorantów na uczelni. I myślę, że to jest ważna myśl, którą powinniśmy zabrać gdzieś ze sobą do naszych samorządów doktorantów. I warto jest wspomnieć, że te negocjacje opierają się na zasadach autonomii uczelni, że niekoniecznie musi nawet mówić o nich wprost ustawa, natomiast autonomie uczelni pozwalają na takie negocjacje i powinniśmy wspierać właśnie takie inicjatywy, aby oddolnie pojawiały się one inicjowane przez samorządy doktorantów. Natomiast żeby one się pojawiały, często samorządy doktorantów powinny mieć sygnał od swoich doktorantów, powinny badać, jakie są potrzeby. No i mam nadzieję, że tutaj samorządy doktorantów będą to robić, a jeśli nie, to że Państwo jako też doktoranci społeczności różnych uniwersytetów będą inicjować różne potrzeby. Także mam nadzieję, że Państwo zrozumieli, że te negocjacje są bardzo ważne i są możliwe, bo ja często się spotykam z opinią, że no tak, ale samorząd nie ma nic do tego, do danego problemu, a jak najbardziej ma, tak naprawdę ma kluczową tutaj rolę przedstawienia opinii swojej społeczności i właśnie od tego jest samorząd, żeby reprezentować interesy swojej społeczności, w tym przypadku społeczności doktoranckiej. No i myślę, że tym akcentem zakończę. Jeśli będą jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem i nie przedłużając już bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że te samorządy doktorantów oczywiście będą dalej świetnie reprezentować interesy doktorantów. Bardzo dziękuję za to wystąpienie. Myślę, że ta konkluzja tego wystąpienia była taka istotna, tego, żeby
te samorządy doktorantów walczyły też o tą podmiotowość doktorantów w danej jednostce, o określanie swojej tożsamości, bo jeśli sami doktoranci tego nie zrobią, to nikt za nas tego tak naprawdę nie zrobi, więc to jest istotne, żeby wiedzieć, że takie narzędzia, czy prawne, czy też może takie bardziej pozaprawne, rzeczywiście istnieją i warto z nich korzystać. To były już wszystkie wystąpienia w tym panelu, który dotyczył prawnych aspektów kształcenia w szkołach doktorskich. Teraz przechodzimy do sesji pytań i odpowiedzi. Nie mamy zbyt wiele czasu, ale jak najbardziej, jeśli jakieś pytania są, tutaj poproszę prelegentów o gotowość do tego, żeby byli przygotowani na to, że mogą jakieś pytania się pojawić. Otwieram jakby sesję pytań i odpowiedzi. Czy są jakieś pytania do prelegentów, do tych kwestii związanych z kształceniem, które gdzieś były poruszane, albo może inne, które też no, są takim tematem, który mogą stanowić taki temat do dyskusji? Nie widzę specjalnych pytań, ja też nie będę tych pytań do Państwa formułować. Wydaje mi się, że już tylko takim głosem podsumowującym ten panel pozwolę sobie trochę go podsumować. Od tych takich, wychodziliśmy trochę od tych takich ogólnych ram, które przedstawiła nam Gosia, po te kwestie bardziej szczegółowe dotyczące tych problemów, może tych problemów zdrowotnych w doktorantach, tych rozwiązań prawnych, w zasadzie niedoskonałościach prawnych, które nie odpowiadają tym potrzebom, poprzez rzeczywiście to uwzględnianie tych osób ze szczególnymi potrzebami też w tym procesie kształcenia i po tą rolę samorządu, który właśnie może o te kwestie zabiegać. I wydaje mi się, że to jest też taka troszkę kropka nad i, bo o wiele z tych wszystkich kwestii, które dzisiaj Państwo prelegenci dzisiaj mówili, powiedzmy nawet to zawieszenie pozaustawowe, czy uwzględnianie osób z szczególnymi potrzebami, czy doprecyzowanie tych ram kształcenia doktoranckiego może być w dużej mierze też rozwiązana na gruncie danego podmiotu prowadzącego kształcenie właśnie przy aktywnym, czynnym i takim świadomym udziale i aktywności samorządu doktorantów. I wydaje mi się, że tą konkluzją, jeszcze widzę jakiś głos dyskusji, to proszę Panie Wojciechu o głos. Tylko króciutkie pytanie tutaj może do Pani Małgorzaty, bo tutaj Pani Małgorzata właśnie o regulaminie mówiła. I pytanie jest takie, który regulamin nas jako doktorantów obowiązuje, bo ten regulamin może się zmieniać na przestrzeni lat, my jakby uczestniczymy w procesie kształcenia, natomiast na początku tego procesu podpisywaliśmy jakąś tam wersję regulaminu. No i właśnie tutaj ustawa jakby mówi, że nas obowiązuje ten regulamin szkoły doktorskiej i czy nas obowiązują jakby zmiany w tym regulaminie, które zachodzą w trakcie jego obowiązywania, czy ta wersja podstawowa? Właściwie to odpowiedzią należałoby doprecyzować, jakie to są te zmiany, czy to są takie zmiany rzeczywiście strukturalne, które mogłyby bardzo mocno rzutować na funkcjonowanie tego doktoranta albo nieść ze sobą konsekwencje. No niemniej jednak ten regulamin, który przychodzimy do szkoły doktorskiej, jest dla nas tym obowiązującym. I wiadomo też, że regulamin nie może stać w sprzeczności z ustawą, więc nawet jeżeli będą takie sytuacje, że regulamin szkoły doktorskiej doprecyzowuje, ale błędnie te paragrafy czy artykuły zawarte w ustawie, no to tym aktem nadrzędnym jest zawsze ustawa i należy zwracać uwagę szkole doktorskiej o to, aby tą daną złą interpretację jednak tutaj mówiąc wprost naprawić. I jeżeli jakby chciałby Pan podać jakiś przykład tutaj konkretnie o czym rozmawiamy, to myślę, że mogłoby to też nam mocniej naświetlić, o jakim charakterze zmian mówimy.
bo też często te zmiany, które zachodzą w regulaminie szkoły doktorskiej, mają służyć właśnie na takiej poprawie sytuacji i funkcjonowania danych doktorantów. Czyli te problemy, które pojawiały się z początkiem kształcenia, na przykład chociażby zmiana w indywidualnym planie badawczym, później te doprecyzowanie rozszerzające właściwie ten katalog przyczyn, z jakich powodów możemy zmieniać indywidualny plan badawczy, będzie z korzyścią dla nas. Więc chciałby Pan tutaj dodać czy rozszerzyć swoje pytanie? To znaczy tutaj nie chciałbym jakby wchodzić w szczegóły, bo to wymagałoby długiej historii i też zaangażowania Państwa czasu na dłuższy czas, a myślę, że nie jest to potrzebne. To nie chodzi, natomiast tylko doprecyzuję, że to nie jest jakby naprawa jakiejś wady prawnego regulaminu, jakiejś wady prawnej regulaminu, natomiast tylko wprowadzenie jakichś tam dodatkowych właśnie regulacji, dlatego o to pytam, ale tutaj może większa część z Państwa jest właśnie taką sytuacją, taka sytuacja może się zdarzyć, do tego właśnie takie pytanie bez wchodzenia już w historię, myślę. Że jakby tutaj odpowiedziałem na pytanie, także dziękuję. Jakby mi wystarczy, jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to oczywiście dziękuję bardzo. Też dziękuję za te pytania, za odpowiedź Gosi. Też należy pamiętać, że jakby zmiany regulaminu są jak najbardziej dopuszczalne i one wchodzą i są obowiązujące względem wszystkich doktorantów, więc też nie wygląda to tak, że każdy doktorant żyje i względem niego jest inny stan prawny, w zależności od tego, kiedy rozpoczną to kształcenie. To się może oczywiście zmieniać. I tak też wygląda ta dynamika tego kształcenia w szkole doktorskiej. I wydaje mi się, że czy jeszcze są jakieś pytania do prelegentów bądź jakieś głosy w dyskusji? Jeśli nie ma, to ja kończę ten panel drugi. Było mi bardzo miło go prowadzić. Dziękuję wszystkim Państwu prelegentom, wszystkim osobom, które zarówno czynnie, jak i biernie przysłuchiwały się tym dyskusjom. Teraz zapraszam na 5 minut przerwy i oddaję głos już kolejnym prowadzącym panelu trzeciego. Dziękuję bardzo i życzę dalszych miłych obrad. Dzięki wielkie. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Szanowni Państwo, myślę, że możemy już przechodzić do trzeciego panelu, który będą moderować dla nas doktor habilitowana Ilona Świątek-Baryjska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, inicjatorka i reprezentantka Ogólnopolskiego Porozumienia Szkół Doktorskich, przewodnicząca Komitetu Sterującego Porozumienia oraz członkini Komitetu Organizacyjnego naszego seminarium, a także pan doktor habilitowany Jarosław Korpysa, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, inicjator i reprezentant Ogólnopolskiego Porozumienia Szkół Doktorskich i członek Komitetu Organizacyjnego naszego seminarium. Pani profesor i panie profesorze, oddaję Państwu głos. Bardzo dziękujemy Pani Moniko, dziękujemy Państwu za zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu i za możliwość poprowadzenia tego panelu. Ja nie potrafię chyba tak szybko jak Pani Monika tutaj przedstawić nas i naszych prelegentów, ale żebyśmy wszyscy mogli wykorzystać ten czas, który pozostał, a mamy trochę opóźnienia, to ja może w imieniu właśnie własnym oraz Pana Profesora od razu przejdę do naszego panelu, bo jest to taka trochę szersza perspektywa spojrzenia na tematy. Zapraszam panelistów do włączenia kamer, tak żebyśmy wszyscy mieli możliwość też Państwa widzieć, jak będziecie prezentowali swoje wystąpienia. A chciałam jeszcze tytułem trochę komentarza i wprowadzenia. Myślę, że tak jak mówiłam wcześniej, ta perspektywa z jednej strony doktorancka, z drugiej strony perspektywa osób zarządzających szkołami doktorskimi, to są dwie, a teraz wchodzimy w trzecią, można by powiedzieć bardziej globalną, czyli na ile kształcenie doktorantów przyczynia się także do rozwoju naukowego na poziomie kraju, naszej konkurencyjności na arenie międzynarodowej i do rozwoju generalnie naukowego. Ja tylko przypomnę, że w szkole doktorskiej funkcjonuje 158 szkół doktorskich, w których kształci się około 17 400 doktorantów. Duży potencjał naukowy, intelektualny. Przyjrzyjmy się zatem przez pryzmat prezentowanych przez Państwa i przygotowanych wystąpień, przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób kształcenie doktorantów przekłada się na rozwój naukowy i rozwój naszego kraju. Temat jest niezwykle szeroki. Panie profesorze, czy pan profesor chciałby ewentualnie? To co, przystępujemy od razu zapraszamy pierwszą panelistkę. Ja tylko powiem, że to jest duży panel, mamy 5 wystąpień w tym panelu, więc poprosimy tym bardziej właśnie o dużą dyscyplinę czasową. Państwo macie w przeciwieństwie do poprzedników trochę mniej czasu, bo około 10 minut, więc ta prośba z naszej strony jest szczególnie mocno podkreślana, zwłaszcza, że już siedzimy przed ekranami od godziny 10, więc tutaj myślę, że warto, żebyśmy byli precyzyjni, tak żeby nam zostało trochę czasu również na dyskusję. Zapraszam panią magister Annę Jarosz, która podzieli się z nami informacjami dotyczącymi zastosowania automatyzacji w elektroenergetyce i jej wpływu na zrównoważony rozwój państwa. Mamy nadzieję na taką perspektywę właśnie doktorancką. Pani Anno, oddaję głos.
Czy widać, czy słychać pytanie? Widać, prezentacja jest widoczna. Idealnie. To w takim razie ja bym chciała przedstawić Państwu kwestię automatyzacji w elektroenergetyce i tak jak mówiła Pani Profesor, i wpływ na rozwój państwa. Generalnie to się tyczy tego, że ja badam wpływ zastosowania magazynu energii do regulacji napięcia w sieci i zapewnienia zasilania w odległych obszarach w mikrosieciach wraz z modelowaniem degradacji do zwiększania efektywności energetycznej. Jeśli chodzi o mikrosieć, to jest to po prostu zamknięta, sterowalna całość, która zaspokaja lokalne potrzeby, to znaczy mamy obciążenia, chodzi mi o te domki, mamy turbinę wiatrową na przykład, albo fotowoltaikę, która bierze energię z zewnątrz, z przyrody, mamy transformer, który nam pozwala jakby zmienić tą moc, która jest wygenerowana przez fotowoltaikę albo przez turbinę do takiej mocy, która będzie nam służyła w naszych domkach, i mamy też magazyn energii, który nam pozwoli podziałać w taki sposób, żeby było to zasilanie ciągłe i żeby móc też nie zaburzać tak bardzo sieci energetycznej z powodu generacji energii dodatkowej. Jeśli chodzi o ten magazyn energii, to badania, które ja w tym momencie już mam zrobione i opublikowane, to są optymalizacje zadań magazynu energii mikrosieci, czyli stabilizacji mikrosieci fotowoltaiką energią wiatrową, czyli regulujemy napięcie, bo fotowoltaika strasznie rozregulowuje napięcie, to znaczy jak jest bardzo wysoka generacja, to bardzo mocno obniża napięcie, a jak w ogóle nie ma tej mocy generowanej, tylko jest obciążenie, domki dużo biorą energii, to wtedy mamy bardzo niskie napięcie. To bardzo psuje działanie w sieci. Jeśli chodzi o zarządzanie energią w autonomicznej sieci, to mikrosieci, to jest kwestia taka, że nie mamy podłączenia do sieci zewnętrznej, na przykład w bardzo odległych, wysokich górach, gdzie chcemy mieć zasilenie, ale nie możemy się podpiąć do naszego systemu państwowego. Jeśli chodzi o wpływ na rozwój nauki oraz państwa tych moich badań, to jest optymalizacja zadań magazynu energii mikrosieci i to sprawia, że ja wpływam na proces doskonalenia i usprawniania określonych działań w całej energetyce. Czyli stabilizuję dostawy energii, jak realizuję te badania. Jest wtedy to możliwe, jak jest przypadek awarii w sieci głównej. Gromadzenie nadmiaru wytworzonej energii w celu wykorzystania jej w późniejszym terminie i zapewnienie niezależności mikrosieci na zewnętrznych dostawach, od dostaw zewnętrznych energii elektrycznej. Jest to coś, co ma właśnie wpływ na rozwój nauki i państwa. Jeśli chodzi o implementację badań, to jak było powiedziane, to jest kwestia rozwoju technologii energetycznych. Jeśli chodzi o na przykład technologię magazynu energii, zwiększenie efektywności energetycznej, dlatego że wykorzystujemy w pełni potencjał odnawialnych źródeł energii. Poprawiamy niezawodność dostaw energii, bo mamy magazyn energii, który nam zapewni, jeżeli nie ma możliwości z sieci zewnętrznej. Wzrost innowacyjności w związku z tym, że musimy cały czas rozwijać te technologie. Zwiększamy konkurencyjność państwa, bo mamy takie mikrosieci. I to wpływa na to, że mamy postęp w dziedzinie energetyki i zrównoważonego rozwoju. Mamy redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz oszczędność energetyczną. Mamy stabilność systemu energetycznego oraz rozwój sektora energetycznego i technologicznego i rozwój nowoczesnych rozwiązań energetycznych. A teraz mam kolejną część mojego doktoratu, to znaczy kontynuuję w ten sposób, że modeluję degradację w urządzeniach elektroenergetycznych z użyciem statystyki PSO-wskiej. Nieważne jest, jaki jest model. Chodzi o to, że modelowanie degradacji pozwala mi na to, że mogę zapewnić przewidywanie, kiedy się zepsuje transformator, albo fotowoltaika, albo magazyn energii. I w ten sposób zapobiec tej awarii, która uniknie tego, żeby odbiorcy, czyli nasze domki, które były wskazane tutaj jako obciążenia, nie będą musiały cierpieć z powodu braku energii elektrycznej. I w zasadzie, jeśli chodzi o to moje modelowanie, to w tej mojej kolejnej części doktoratu jest kwestia opublikowania kilku artykułów, to znaczy modelowanie degradacji po prostu ogólne, jakie są ogólne metody w tym momencie, jak modelować degradację w transformatorze, w fotowoltaice i w magazynach energii. I to pozwala na to, żeby zoptymalizować efektywność energetyczną, skutecznie wykorzystać energię rozproszoną oraz zwiększyć niezawodność systemu energetycznego. I
to w zasadzie jest wszystko, co chciałam powiedzieć Państwu, bo w moim odczuciu ten wpływ zastosowania magazynów energii do sieci energetycznej i generalnie moje badania są stricte połączone z tym, żeby ulepszyć gospodarkę energetyczną w państwie i spowodować, że będzie po prostu większa efektywność, co się łączy z tym, że mamy różne wymagania od Unii Europejskiej. I te mikrosieci i moje badania mogą się przysłużyć do tego, żeby to wszystko było zrealizowane. I zanim skończę i podziękuję Państwu za uwagę, chciałam wskazać, że w referencjach są tylko i wyłącznie moje publikacje. I też mam patent na turbinę wiatrową, gdzie jest dyfuzor do niej. I chciałabym bardzo podziękować za uwagę, ale jeszcze chciałam powiedzieć Państwu, że ja mam znaczny stopień. Ja choruję na raka mózgu i mimo to działam i będę działać, ile mi będzie dane. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, proszę uprzejmie. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozumiem, że pytania będą po naszych prezentacjach. Dziękujemy za przedstawienie. Tak jak Pani to przedstawiała, tak tylko nawiasem mówię, mówiąc, no świetny doktorat był wdrożeniowy, być może to jest realizowane w doktoracie wdrożeniowym. Nie, to jest po prostu ja samopas, po prostu tak. Rozumiem, jasne. Dobrze. Szanowni Państwo, a więc przechodząc dalej, takie dość duże zastosowanie naszej, że tak powiem, nauki, naszych rezultatów na niwie właśnie tej biznesowej, na niwie przedsiębiorczości szeroko pojętej, to teraz chciałbym poprosić pana magistra Michała Cichowicza z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który wygłosi taki krótki pewno referat wpływ szkół doktorskich na realizację interdyscyplinarnych projektów przez doktorantów. Wiele mówi się o interdyscyplinarności. No właśnie, a tu jeszcze tak naprawdę szkoła, no moja akurat szkoła ma ten jeden program i doznaje interdyscyplinarności od 5 lat kierując nią, ale jestem ciekawy spostrzeżenia innych, tym bardziej można powiedzieć kolegi ze Szczecina. Bardzo proszę. Panie magistrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Michał Cichowicz, reprezentuję Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Chciałbym tylko prosić o potwierdzenie, czy slajdy są widoczne. Tak, są widoczne. Dziękuję. Zatem pokrótce temat już został przez pana profesora przedstawiony, wpływ szkół doktorskich na realizację interdyscyplinarnych projektów przez doktorantów. Postanowiłem zająć się tym tematem, ponieważ zrobiłem sobie taki drobny rachunek sumienia, myśląc, jak to wyglądało wcześniej, zanim szkoły doktorskie tak naprawdę powstały, znamienna ustawa, i dochodzę do wniosku, że trudno było realizować interdyscyplinarne projekty, bo wówczas doktoraty realizowały się jednostkowo, każda osobna wyspecjalizowana jednostka danej uczelni. No i ludzie praktycznie nawet się nie znali, chodząc na różnego rodzaju zajęcia, a szkoła doktorska jest w pewnym rodzaju otwarciem mostu pomiędzy różnymi jednostkami, jeśli chodzi o interdyscyplinarność tych badań. No i w zasadzie od czego trzeba zacząć? Od jakiegoś spotkania, a spotkanie to jest tabula rasa, bo wszyscy każdy ma jakiś fragment swojej wiedzy i jednakże wchodząc do projektu, każdy ma swoją czystą kartę, przedstawia to, co może tak naprawdę zrobić, ale nikt nie wie, od czego zacząć. Zaczyna się dyskusja. W trakcie tej dyskusji dochodzi się do pewnego rodzaju wniosków, no i pierwsza, druga, trzecia, czwarta iteracja i zaczyna się w pewnym momencie inicjatywa, a może zróbmy coś takiego. I każdy zaczyna szukać czegoś takiego w zasadzie dla siebie w tym projekcie. No i teraz, czy budowanie zespołów interdyscyplinarnych kiedyś było właśnie łatwiejsze, trudniejsze? Raczej dużo trudniejsze niż jest to obecnie. A jeśli spojrzymy na obecne szkoły doktorskie, wówczas można te inicjatywy budować łatwiej, bo chociażby ludzie spotykają się na zajęciach ze sobą, będąc właśnie w tych kręgach interdyscyplinarnych. Część osób z dyscypliny jednej, z drugiej, trzeciej, czwartej. I ja taki przykład jestem w stanie już dzisiaj nawet podać, bo udało nam się dzięki trochę pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego wyjść z inicjatywą otworzenia na początek ogólnopolskiego koła naukowego 3W, czyli pod patronatem banku inicjatywa Węgiel, Woda, Wodór,
które ma swoje filie, między innymi nasze dwie na ZUC-ie, jedną studencką, drugą doktorancką, czyli Studenckie Koło Naukowe 3W, Doktoranckie Koło Naukowe 3W. A co za tym poszło? Poszło za tym możliwość realizacji interdyscyplinarnego projektu. Usiedliśmy my, automatycy, mechanicy, chemicy, materiałowcy, nawet ludzie od kynologii czy i innych biotechnologicznych elementów. No i doszliśmy do wniosku, że zaczniemy projektować zbiornik do oczyszczania wody z takiego barwnika, który nazywa się czerwień Kongo. I mówiąc szczerze, zbiornik ma być w pełni biodegradowalny, w środku mają się znajdować lampy UV i każdy coś znajduje w tym projekcie tak naprawdę dla siebie, bo i badania mikrobiologiczne, i neutralizacja tej czerwieni Kongo, i kwestie mechaniczne, jak ten zbiornik ma w ogóle wyglądać. Do tego jeszcze dochodzą kwestie z inżynierii chemicznej, bo jakieś mieszadło, żeby tę ciecz w środku mieszać, z automatyki, jakąś aparaturę do tego trzeba dobrać, silniki, napędy i tym podobne. Także każdy znajduje tutaj coś dla siebie. Zatem mówiąc krótko, gdyby te szkoły doktorskie nie istniały, pytanie jest następujące, czy w zasadzie byśmy się spotkali i do takiej inicjatywy byśmy wspólnie doszli. Wydaje mi się, że część uczelni, niekoniecznie technicznych, ale te są mi bardzo bliskie, już też realizują interdyscyplinarne kształcenie w szkołach doktorskich. Na pewno Politechnika Łódzka coś takiego robi, więc jak najbardziej uważam, że jest to temat warty poruszenia, jest to temat, który otwiera kolejne, tak jak wspomniałem już, mosty, łamie pewnego rodzaju bariery dostępności, przez co ludzie mogą się też poznawać i tego typu projekty realizować. Wydaje mi się, że nam to jakoś powoli do przodu idzie. Co będzie się za tym kryło dalej, zobaczymy, ile ta współpraca przetrwa. Miejmy nadzieję, że do końca projektu na pewno i że następne projekty też będą powstawały. Tyle ode mnie. Pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję. Mamy niezwykle zdyscyplinowanych panelistów. Rzeczywiście szybko i syntetycznie Państwo przedstawiacie swoje wystąpienia. To bardzo ciekawy przykład, który Pan tutaj nam podał, z którym się Pan z nami podzielił. To myślę, że będzie punktem wyjścia do dyskusji już w tej części dyskusyjnej. A przed nami kolejne wystąpienie pani magister Agata Walczak-Górka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Czy doktoranci to inwestycja w przyszłość? Właśnie, ja dzisiaj podawałam jakieś dane finansowe i bardzo jestem ciekawa, jak też w tym kontekście Pani wystąpienie może być komentarzem do tego pytania. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Ja na początek też klasycznie się upewnię, czy widać ekran. Tak, wszystko jest dobrze. Bardzo dziękuję za przedstawienie. Szanowni Państwo, ja już jak zostałam przedstawiona, nazywam się Agata Walczak-Górka i jestem doktorantką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, właściwie szkoły doktorskiej tegoż uniwersytetu. I wraz ze mną jest dzisiaj też pan prorektor do spraw kadr i rozwoju uczelni naszego uniwersytetu, pan profesor doktor habilitowany inżynier Krzysztof Adamowicz. Wspólnie z panem profesorem chcielibyśmy zadać dzisiaj ważne, ale jakże też kontrowersyjne pytanie, czy doktoranci to naprawdę inwestycja w przyszłość? I myślę, że to bardzo ważne pytanie, ale jakże trudne z kolei, dlatego dzisiaj postaramy się wspólnie z panem profesorem odpowiedzieć na to pytanie z takich dwóch perspektyw, zarówno mnie jako doktorantki, ale także jako pana profesora, jako przedstawiciela władz uczelni i postaramy się pokazać ten wpływ kształcenia doktorantów właśnie na rozwój nauki i gospodarki w naszym regionie, na przykładzie naszej alma mater, czyli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Więc zacznijmy od początku. Pozwolę sobie tutaj jako doktorantka stwierdzić, że kształcenie doktorantów moim zdaniem odgrywa kluczową rolę w rozwoju nauki i gospodarki. Jest to inwestycja w przyszłość, która przynosi zarówno korzyści akademickiemu środowisku, no bo oczywiście kształcimy sobie przyszłą kadrę akademicką, ale też lokalnemu środowisku i całemu społeczeństwu, dlatego że wyniki badań bądź różne implementacje, wdrożenia tych badań, właściwie wyników tych badań mogą przyczynić się pozytywnie dla naszego regionu, dla naszego społeczeństwa, dla naszego środowiska, w zależności od tego, co to są za
badania i czego one dotyczą. No ja jestem przyrodniczką, więc oczywiście myślę tu o środowisku naturalnym, ale tak naprawdę patrząc na to, że każdy z nas się zajmuje czymś innym, to myślę tutaj o ogóle również. I w nawiązaniu do mojego poprzedniego wystąpienia gdzieś, chciałabym zaznaczyć, że tutaj ważną rolę też mają samorządy doktorantów, aby mieć, które mają tak naprawdę nieustanną okazję współpracować z władzami uczelni, aby podkreślać, że wartość doktorantów jako nieodzownych jest tak naprawdę, są nieodzownym elementem innowacyjnego i dynamicznie rozwijającego się środowiska akademickiego. I to jest kluczowe działanie ze strony nas, doktorantów, jak i samorządowców, aby podkreślać i zmieniać nieco nasze takie wspólne myślenie i utwierdzać się w przekonaniu, że młodzi są przyszłością nauki. I mam nadzieję, że tak będziemy kreować tutaj nasze myślenie. No ale dobrze, zastanówmy się właściwie, dlaczego to kształcenie doktorantów wpływa na rozwój nauki i gospodarki. Więc generalnie, moim zdaniem, to kształcenie przyczynia się do rozwoju poprzez chociażby inicjatywy i programy wsparcia. Programy stypendialne, granty badawcze, projekty współpracy z przemysłem są tak naprawdę kluczowe dla rozwoju zarówno nas jako doktorantów, jak i oczywiście też jednostki akademickiej, czyli uczelni. I przykładem takich inicjatyw mogą być właśnie programy stypendialne, które zwiększają możliwości doktorantów do skupienia się też na założeniach badawczych, na badaniach naukowych, żeby też nie myśleli o tym, że muszą gdzieś się skupiać na pobocznych rzeczach, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Granty badawcze, o których też gdzieś tam w poprzednich wystąpieniach padło, które umożliwiają realizację innowacyjnych z kolei projektów, no bo nie oszukujmy się, grantu badawczego wcale nie jest tak łatwo zdobyć, więc doktoranci, którzy piszą granty, które uczestniczą w grantach, przyczyniają się do rozwoju tej innowacyjnej nauki. No i oczywiście współpraca z przemysłem, która z kolei zapewnia praktyczne zastosowanie wyników badań i promuje ten transfer technologii, który jest bardzo ważny, żeby implikować wyniki naszych badań, no bo nie o to przecież chodzi jako naukowcom, żeby tworzyć badania i chować się do szuflady, tylko żeby je właśnie wdrażać w rzeczywistość, w przemysł i w rozwój technologii. Ważny jest też wzrost innowacyjnej konkurencyjności, na który wpływają doktoranci i tutaj trzeba to podkreślić, że naprawdę doktoranci wpływają na to, bo poprzez chociażby wspieranie doktorantów uczelnia zwiększa też swoją innowacyjność i konkurencyjność, no bo przecież punktuje się umiędzynarodowienie liczby doktorantów na uczelni, więc na arenie międzynarodowej uczelnia z tego zyskuje. Więc oprócz tego, że doktoranci przynoszą taką swoistą korzyść w postaci badań innowacyjnych w rozwijaniu, ale też odmładzaniu uczelni, no to te inwestycje przyczyniają się do powstawania nowych technologii i rozwiązań na uczelni, które mają bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy nie tylko regionu, ale też tej jednostki akademickiej, co na pewno jest bardzo ważne z perspektywy właśnie władz. No i z racji, że wspomniałam tutaj, że chciałabym z panem profesorem gdzieś pokazać ten wpływ naszego uniwersytetu, to chciałabym przeanalizować przygotowany tutaj przeze mnie pewien wykres dotyczący inwestowania poniekąd w doktorantów przez władze. Wykres przedstawia zależność pomiędzy wysokością stypendium doktoranckiego, oczywiście przed oceną śródokresową, dlatego że porównujemy właśnie tą zależność z zainteresowaniem rekrutacyjnym na naszej uczelni. I co tu można powiedzieć? Oczywiście stypendium doktoranckie, żeby było jasne, jest tylko jedną gdzieś tam z inwestycji w doktoranta, ale myślę, że taką podstawową, dlatego tutaj chciałabym dzisiaj o niej z panem profesorem wspomnieć, więc jak mogą państwo zobaczyć, w 2022 roku, czyli 2 lata temu, kiedy ja zaczynałam swój doktorat, stawka stypendium na naszym uniwersytecie wynosiła 2600 zł. Chciałabym podkreślić, że to są stawki brutto. I tych chętnych na doktorat było ponad 20 osób w pierwszej turze, bo tutaj mamy zestawienie z drugą turą. Natomiast od razu chcę wyjaśnić, że te liczby w drugiej turze są dość małe, dlatego że bardzo mało miejsc na drugą turę pozostaje dla doktorantów. Stąd też myślę, że niekoniecznie tutaj to trzeba dokładnie rozważać. Natomiast mogą państwo zobaczyć, że w tym pierwszym roku, kiedy ja startowałam, to stypendium było bliskie stawki ministerialnej na naszym uniwersytecie, bo stawka ministerialna wówczas wynosiła 2300, prawie 400 zł. No i tych doktorantów, no
nie było jakoś specjalnie dużo, troszeczkę ponad limity, które przyjmował wówczas nasz uniwersytet. Natomiast rok później, kiedy samorząd doktorantów zainicjował chyba jedną z najwyższych podwyżek, tak myślę, w historii, o 1000 zł, co jest ogromną podwyżką, bo wówczas stypendium podniosło się z kwoty 2600 zł brutto przed oceną śródokresową do 3600 zł brutto, co na tamten czas było ogromną kwotą, bo to poprzedziło jeszcze oczywiście te podwyżki ministerialne, które były niecały rok później. Mogą Państwo zobaczyć, jak wyskoczyły liczby zainteresowania tym rekrutacyjnym. Ilość kandydatów w tamtym roku po tej podwyżce znacznie wzrosła, bo było tych doktorantów prawie 35, w sensie kandydatów na doktorantów. I rzeczywiście tutaj należy sprecyzować, że chyba rzeczywiście te podwyżki wpłynęły na ilość doktorantów, co oczywiście przekłada się też na jakość, no bo oczywiście ilość miejsc nie uległa zmianie, natomiast uległa zmianie możliwość wyboru spośród tych kandydatów na bardziej jakościowych, co oczywiście myślę, że przyczyniło się i pewnie zobaczymy to za parę lat, przyczyni się do powstawania bardziej jakościowych badań, dlatego że uniwersytet przyjął bardziej jakościowych doktorantów. No i w tym roku też jesteśmy już po pierwszej turze rekrutacji i mogę przyznać, że pomiędzy była kolejna podwyżka, dlatego że 1 lipca samorządowi doktorantów, któremu mam okazję przewodniczyć, udało się wynegocjować z władzami kolejną podwyżkę, tym razem o 700 zł, gdzie w tym momencie stypendium przed oceną śródokresową wynosi 4300 zł i jest to jedno z najwyższych stypendiów w Polsce. Razem z Politechniką Wrocławską tutaj wiedziemy prym, co mnie bardzo cieszy, bo to oznacza, że władze chcą inwestować w doktorantów. I mogą Państwo zobaczyć, jak ta może drobna z pozoru inwestycja, tak mi się wydaje, że w przełożeniu wcale nie jest to tak ogromną inwestycją, jak się przekłada na ilość kandydatów. I uważam, że ta ilość kandydatów z kolei przekłada się na wybór najbardziej jakościowych doktorantów, którzy zostaną być może na naszej uczelni, ale przez 4 lata będą prowadzić przecież badania, które będą świadczyć tutaj o zasobie naukowym naszej uczelni. Także wydaje mi się, że tutaj to jest przykład taki krótki, bo nie mamy czasu, tylko i wyłącznie dotyczący podwyższania stypendiów doktoranckich, ale to pokazuje, jaki może mieć wpływ takie nawet pozorne podwyższenie stypendiów doktoranckich może mieć przełożenie na późniejszą jakość właśnie w kandydaturach. I chciałabym teraz zaprosić do dyskusji naszego pana profesora, który jest prorektorem do spraw kadr i rozwoju uczelni. Jaką on ma perspektywę? Dlaczego doktoranci to dobra inwestycja z perspektywy właśnie osoby reprezentującego władzę uczelni? Wiem, że pan profesor ma tutaj innowacyjne myślenie w tej sprawie, dlatego chciałabym gdzieś zarzutować to myślenie na tym spotkaniu. Panie profesorze, chyba pana profesora nie słychać. Nie wiem jak państwo, ja pana profesora nie słyszę. No niestety nie słychać pana profesora. Nie wiem, czy profesor jest podłączony. To prawda, ja widziałem pana profesora, był obecny. Mhm. Może poczekajmy chwilkę, uda się panu profesorowi dołączyć się do nas. To ja może tylko skomentuję w międzyczasie, żeby wykorzystać czas, który nam tutaj został darowany. Nie wiem, jakie Państwo macie doświadczenia, ale w tym roku, to tak jak też rozmawialiśmy z profesorem Korpysą i jeszcze z kilkoma dyrektorami szkół doktorskich, tegoroczna rekrutacja cechowała się bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów. No, mam wrażenie, jeszcze nie umiem wyjaśnić przyczyn tego trendu, ale tak było. No i to trochę będzie pytanie na później do pani prelegentki, czy rzeczywiście to jest korelacja z wysokością stypendium, czy to może inne czynniki też powodują taki obraz zwiększonego zainteresowania rekrutacją do szkół doktorskich. Nie wiem, pan profesor tutaj coś klika, pika i Chyba jest. Chyba jest. Pan profesor. Zapraszamy, pani profesor. Chyba ja nadal nie słyszę pana profesora.
Nie wiem jak Państwo, bo nie wiem, czy to po mojej stronie gdzieś błąd. Nie słychać, bo wpuściliśmy pana profesora, ale to tak czasem jest z tym Teamsem. Rzeczywiście. Ale rzeczywiście tak kontynuując i oczekując na pana rektora, to jest to taka śmiała i to jeszcze od doktorantów teza. Bardzo mi się ona podoba, taka korelacja, że wyższe stypendium i większe zainteresowanie, bo tak jak popatrzę sobie na te statystyki, które nasze porozumienie miało, ale ono było właśnie do roku 2023, to my zauważyliśmy gdzieś już taki trend nie spadkowy, ale już taki trend, który się już utrzymywał z takim może małym nachyleniem na spadek, natomiast w większości już nie było aż jakiegoś dużego przyrostu, a w tym roku rzeczywiście ten przyrost jest odczuwalny, więc można powiedzieć taka swoista sinusoida. No wiadomo, że ja patrzę na rok 2019, bo wtedy, kiedy to były pierwsze te rekrutacje, to rzeczywiście tak to rosło gdzieś, wydaje mi się, do roku tam 2022, czy nawet 2021, być może później ta pandemia i później taki schyłek i teraz nagle dość duże odbicie. To rzeczywiście jest to ciekawe i to by były też przy okazji badania, które tutaj pan przewodniczący i minister Gdula mówili, pan przewodniczący mówi, że będzie robił, minister Gdula, że jest zainteresowany, no to rzeczywiście o tej skłonności doktorantów do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, bo to, że jest mniej doktorantów, to wcale nie oznacza, że musi być mniej doktoratów, bo wydaje mi się, że jest mniej doktorantów, ale zdecydowanie więcej doktoratów niż było na 3. stopniu. Czy mamy pana profesora? Pan profesor próbował jeszcze z telefonu się połączyć. Nie wiem, czy się ostatecznie udało, bo tu przez chwilę mieliśmy okazję rozmawiać przez telefon, co się dzieje. Aha. I nie słychać, panie profesorze, więc tutaj może, żeby nie zakłócać gdzieś porządku, może byśmy przenieśli gdzieś tą część. To może do Q&A, jeśli by Tak, tutaj patrzę, tak, i to na chwilę, na spokojnie, to jakby można było tą bardzo interesującą prezentację na razie zaparkować, zatrzymać, a za chwilę poprosimy, tym bardziej, że przed nami są tylko jeszcze 2 wystąpienia, więc miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Dobrze, dziękujemy bardzo i do Bardzo dziękujemy i do zobaczenia i do usłyszenia za chwilę, tak naprawdę. I tym akcentem przenosimy się. A widzę, że jest pan profesor. Przepraszam, widzę. Panie profesorze, może jednak. Ale nie słyszymy się, bo widzę, że jest pan profesor, ale nie słyszymy. No nic, dobrze, to poczekamy w takim razie tam na łączach i przejdziemy, jeśli państwo pozwolą, do kolejnego wystąpienia, a idziemy cały czas właśnie do tego sukcesu, do połączenia nauki z gospodarką, z biznesem. I teraz bardzo serdecznie proszę panią magister Karolinę Janikowską z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie o przedstawienie swojego poglądu, swoich przemyśleń, referatu na temat doktorat czy kształcenia doktorantów kluczem sukcesu nauki i gospodarki. Analiza czynników warunkujących skuteczność systemów kształcenia doktorantów. Zobaczymy, czy będzie tu jakiś model wieloczynnikowy, czy inne ujęcie. Bardzo proszę, pani magister, 10 minut. Ale obawiam się, że nie słychać panią magister. Ja widzę panią, że pani mówi, ale przynajmniej my nie słyszymy. Patrzę tutaj na panią profesor Świątek. O, pani, jakby mogła pani, Karolino, coś mogłaby pani powiedzieć. Widzę, że nic nie słychać nadal. Może czasem się wystarczy jeszcze raz zalogować i wyłączyć. Takie to są koleje losu. Z jednej strony dobrodziejstwo spotykań online, bo to prościej, szybciej, ale to też nie jest łatwe. System się już zmęczył. Tak, za dużo
Chociaż myśmy mieli też Dzień podobne... dobry. Jeszcze raz spróbuję, czy ja jestem słyszalny teraz tym razem? Tak. Państwa? Tak, teraz Ach. pan profesor jest słyszalny. Bardzo dobrze, ale że A pani czy ja Karolina... jestem słyszalna? O, Dobrze, i teraz to ja pani Karolina, poczekam. więc Teraz ja jestem panie rektorze, jakby można było po wystąpieniu, bo już pani Karolina Oczywiście. tak poczekać, bo to też będzie ciekawe, pana rektora spostrzeżenie, ale pięknie witamy. Dobrze, pani Dobrze. Karolina, to bardzo proszę. Ja się postaram ma- udostępnić też prezentację dla Państwa. Kamerkę może wyłączę na ten czas, żeby poprawić jakość połączenia. Dobrze. A udostępnię Państwu może cały ekran. Może zrobimy to tak. Udostępnij. Czy widać I tak, wszystko? już widać i patrzymy na czas, 10 minut, bardzo proszę. Także temat mojego wystąpienia dotyczy takiego, powiedzmy, wskazania, czy to doktorat, czy studia doktoranckie są tym kluczem do sukcesu i nauki, i gospodarki. Natomiast jakbyśmy nie patrzyli na te dwie kwestie, no to jeżeli weźmiemy dane, bo powiem szczerze, przygotowując tę prezentację sięgnęłam do bardzo wielu statystyk, bardzo wielu danych z wielu obszarów świata, ale mając świadomość, że liczba prelegentów jest taka, jaka jest, czas prezentacji jest taki, jaki jest i też mnogość tych danych jest taka, jaka jest, no to musiałam dokonać bardzo dużej selekcji. Natomiast to, co Państwu chciałam wskazać i na co warto zwrócić uwagę, to jeżeli obserwujemy ostatni trend, jaki jest w państwach rozwiniętych i takich rozwijających się, to na przestrzeni ostatnich 10-12 lat obserwuje się istotny trend wzrostowy, jeżeli chodzi o liczbę naukowców. I wiodące kraje, jeżeli chodzi o Europę, to są właśnie kraje takie, które są liderami, jeżeli chodzi o gospodarkę na terenie Europy, czyli Niemcy, Francja. W Polsce też jest widoczny ten trend. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo istotną grupę wśród naukowców stanowią doktoranci. I ci doktoranci odgrywają kluczową rolę zarówno w realizacji wielu procesów związanych z nauką, z dydaktyką, jak i z rozwojem takich czynników, które się przyczyniają i do innowacji, i do rozwoju gospodarki, na przykład również poprzez realizację tych doktoratów wdrożeniowych. I to, co Państwu pokazałam na poprzednim slajdzie, odnosiło się do tych wiodących odsetków naukowców w krajach dużych, w krajach o dużych obszarach, jeżeli chodzi o ARE, ale bardzo też dużych, jeżeli chodzi o demografię. Natomiast to, co jest warte uwagi, to jeżeli spojrzymy na tą statystykę, która przedstawia rozkład realizowanych doktoratów, jeżeli chodzi o dziedziny i dyscypliny, to możemy spojrzeć, że rzeczywiście w większości z nich dominują nauki związane z technologiami i nawet takie państwa, które nie mają jakichś wielkich zasobów, nie mają jakichś wielkich nawet chociażby powierzchni, taki kraj jak Luksemburg, jednak stawiają na to, żeby po prostu uzyskiwać tą przewagę, uzyskiwać odpowiedni dochód narodowy poprzez rozwój nauki. A to, co jest istotne na tym slajdzie, to jest jak się zmienia rozkład, jeżeli chodzi o płeć. I w większości krajów dalej widzimy, że liczba studentów odbywających kształcenie na poziomie doktorantu, studiów doktoranckich, no jednak ma ten dominujący udział pierwiastka męskiego. Natomiast to, co jest ciekawe, no to w Polsce widzimy, że jednak jest niewielka przewaga kobiet. I myślę, że to jest bardzo, bardzo pozytywny aspekt tej statystyki, zwłaszcza z mojej własnej perspektywy. Tutaj chciałam Państwu pokazać, jaki jest udział personelu zaangażowanego w badania naukowe i mającego doświadczenie w tym względzie, w zależności od tego, w jakim sektorze podejmują pracę. I to nie tylko jest sektor związany z obszarem edukacji wyższej, z realizacją badań, ale także tutaj wskazano odsetki związane z liczbą personelu podejmujących pracę w sektorze NGO-sów oraz w sektorze rządowym. Możemy zauważyć, że duży udział jednak dotyczy zaangażowania w biznes, tam gdzie można przełożyć wyniki badań na konkretną wartość pieniężną, jednakże są też państwa, gdzie ten odsetek osób, które podejmują
pracę w sektorach, no powiedzmy, mniej mających bezpośrednie przełożenie na te wartości stricte pieniężne, też wcale nie jest mały. I starałam się też sięgnąć do takich źródeł, gdzie po prostu wskazywano, jak układa się ten wybór ścieżki dalszej drogi życiowej po odbyciu czy kształcenia doktoranckiego, czy zdobyciu doktoratu. No i tak jak Państwu powiedziałam na poprzednim slajdzie i wskazałam to w statystyce, no jednak jest ten trend taki, żeby podejmować pracę w różnego rodzaju firmach i organizacjach przynoszących konkretny zysk. Natomiast w krajach, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej, bardzo popularne jest też podejmowanie zatrudnienia w instytucjach rządowych. I to jest bardzo pożądane z perspektywy państwa, ponieważ tam jest duże zapotrzebowanie na osoby, które posiadają konkretne umiejętności i te umiejętności są koherentne z tym, co jest potrzebne również do realizowania badań naukowych i często to są umiejętności nabyte właśnie na etapie kształcenia w szkole doktorskiej. Ale co jest niepokojące, to jest to, że po prostu z jednej strony wskazuje się również na to, że te osoby stanowią bardzo dobre źródło pracowników, ponieważ no, są też przyzwyczajeni do tego, że organizacje rządowe muszą pilnować tej dyscypliny finansów, w związku z tym te wynagrodzenia po prostu nie są aż tak konkurencyjne w stosunku do tego sektora prywatnego. Sięgnęłam także do statystyk, które ukazywały, jakie wykształcenie mają osoby, które zarządzają takimi topowymi firmami z listy na przykład Fortune 500 i można zobaczyć, że tak naprawdę rozkład tych osób, które zarządzają takimi dużymi korporacjami, firmami o dużych zyskach, jednak dalej, jeżeli chodzi o wykształcenie, dominujący jest udział osób, które mają wykształcenie wyższe, w tym również doktoraty. Pomimo że często się zdarza tak, że osoby, które zakładają te topowe firmy, nie mają nawet czasami żadnego wykształcenia, to jednak później na etapie kolejnego rozwoju firmy, tranzycji, skłaniają się do tego, żeby jednak zatrudnić osobę, która posiada konkretne, takie twarde umiejętności potwierdzone na różnego rodzaju certyfikatami, różnego rodzaju poświadczeniami nabycia tych umiejętności. I to może być nie tylko tytuł magistra, nie tylko tytuł doktora, ale również MBA. Co istotne, jeżeli spojrzymy na to, jak to się rozkłada w poszczególnych rejonach świata, no to jest taki ciekawy trend, ponieważ jeżeli spojrzymy na te niebieskie wskaźniki, one pokazują tak naprawdę nam, jaki jest udział osób z doktoratem. I co istotne jest to, że tutaj na tym slajdzie, że tak naprawdę możemy porównywać obszary Chin i Europy, jeżeli chodzi o ten poziom wykształcenia wśród kadry zarządzającej. Natomiast to, co jest jeszcze obserwowane wśród trendów i na to też zwracają uwagę takie osoby, które no, zarządzają naprawdę takimi wiodącymi firmami typu Tesla, SpaceX czy Google, to jest to, że w takich krajach jak Chiny czy Indie jest bardzo duży, szybko postępujący trend odnośnie rosnącej liczby osób, które się kształcą na poziomie doktoratu, na poziomie doktoranckim w tych dziedzinach STEM, czyli to są te dziedziny związane z naukami Pani Karolino, technicznymi. przepraszam, tylko jeszcze 2 minuty. Tak? Dobrze, już. 2 minuty. I jeżeli weźmiemy pod uwagę również innowacje, to osoby, które przyczyniają się do rozwoju innowacji, w bardzo dużym odsetku mają też tytuł czy MBA, czy magister lub doktorat i więc nadal się mówi, że to wykształcenie ma znaczenie. Jeżeli porównamy na przykład kadrę topowych firm
to właśnie to są przykłady osób, które posiadają doktorat. I często ten doktorat nie jest bezpośrednio związany z ich obecną firmą, bo jeżeli spojrzymy na przykład Erika Schmidta, który zarządzał Google, który powstał tak naprawdę w 1998 roku, to jego doktorat pochodzi tak naprawdę sprzed blisko 20 lat wcześniej. I nawiązując do tego, chciałabym Państwu pokazać jeszcze przykład takiego doktoratu, który tak naprawdę powstał w 1938 roku, a znaczenie tego, jakie skutki wywoła, ma tak naprawdę nawet do dzisiejszych czasów. To jest nagłówek z telewizji, który kilka lat temu obiegł amerykańskie topowe stacje telewizyjne. Odnosi się do tego, że zmarła bardzo znana osoba w wieku ponad 100 lat, która pełniła funkcję w administracji rządowej, w takiej organizacji jak Food and Drug Administration, która odpowiada za rejestrację leków i zajmowała się substancją taką, jak tutaj Państwo widzicie. Dosyć prosta cząsteczka w budowie i odnosiła się do leku o nazwie talidomid. To zdjęcie jest celowo dosyć niewyraźne, bo niestety jest dosyć drastyczne i skutki on wywołał. Była cała, od lat 60. była cała rzesza dzieci, które się urodziły z bardzo poważnymi deformacjami kończyn dolnych i górnych, tak to co Państwo widzicie tutaj na tym slajdzie po prawej stronie. I to wynikało z tego, że po prostu w wielu krajach był dopuszczony do obrotu lek, który miał mieć bardzo z pozoru niegroźne działanie, takie nasenne, uspokajające i wiele kobiet, które... mogli konkludować. Bardzo ciekawe, tak, ale... już będzie koniec, to już będzie zaraz koniec. I tak naprawdę jedyna osoba, która nie dopuściła tego leku do obrotu w Stanach Zjednoczonych, to była ta pani po lewej stronie. Ona wykonała szereg badań w latach 60. analizujących wyniki przedstawione przez firmę farmaceutyczną, która bardzo silnie napierała na to, żeby ten lek dopuścić do obrotu. I tak jak powiedziałam, w 1938 roku zrobiła badania, które zwróciły na to uwagę, że wyniki dostarczone przez tą firmę nie są na tyle przekonujące, żeby móc bezpiecznie ten lek dopuścić do obrotu. I tak jak powiedziałam, bardzo wiele procesów było z tym związanych z odszkodowaniami dla tych ludzi. I do tej pory tak naprawdę firma wypłaca odszkodowania. Pani Karolino, przepraszam, Zjednoczonych... musimy kończyć, bo to już przeszedł czas, niestety mamy ograniczony, przepraszam bardzo, więc bardzo serdecznie dziękuję. Resztę w Q&A. Proszę się tutaj nie obrażać, ale reżim czasowy musi być przestrzegany, tym bardziej, że być może za chwilę jeszcze będą inne osoby, a niektórzy też już pewno myślą o innych obowiązkach. Bardzo proszę, pani profesor Ilona Świątek-Barzelska. No, myślę, że teraz zaprosimy pana rektora Adamowicza, tak żebyśmy zamknęli wątek, który został przedstawiony przez panią Agatę Walczak-Górkę. Panie rektorze, proszę uprzejmie. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że teraz jestem już słyszalny. Widać pana. Nie wiem, co się stało po burza w Poznaniu, ale nie będę zabierał tutaj czasu, bo wiem, że czas to pieniądz. Proszę Państwa, króciutko z perspektywy zarządzania uczelnią, czy młodzi doktoranci, czy w ogóle osoby, które uczestniczą, są słuchaczami na szkołach doktorskich, to przyszłość? No chyba pytanie to jest retoryczne. Zresztą szereg tych wypowiedzi, które były wcześniej realizowane, o tym świadczą. Natomiast jedną z kwestii, których dzisiaj mamy pewien problem w tym zakresie, to jest fakt samego finansowania nauki. No i chyba Państwu nie muszę mówić, bo też pewnie spotykacie się na własnych uniwersytetach z kluczowym problemem, jakim jest środki finansowe na realizację badań, czy też na stypendia. Tutaj pani Agata wskazała, że na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu podjęliśmy taką decyzję, żeby te stypendia rzeczywiście podnieść do kwoty 4300, 5500 po okresie oceny, co w rezultacie tak naprawdę dla uniwersytetu są to zdecydowanie wyższe kwoty, bo tak zwane brutto to jest ponad 5000 w pierwszym przypadku i blisko 6500 w drugim przypadku. Natomiast dlaczego taka decyzja została podjęta? Przede wszystkim uznaliśmy, że rzeczywiście doktoranci to jest przyszłość.
i wiadomo, że rynek ma jeszcze lepsze oferty. Niemniej jednak zależało nam na tym, żeby te osoby, które są ciekawe świata, te osoby, które są skłonne do wielu poświęceń, bo naukowiec też to jest z jednej strony zawód, ale z jednej strony to jest pewna osobowość i gotowość do poświęceń, do działań, często w godzinach popołudniowych, często w tych laboratoriach trzeba przesiadywać dłużej, czy tak jak na przykład na Wydziale Leśnym spędzać kupę czasu w lasach, a więc uznaliśmy, że należy dążyć do tego, żeby przynajmniej te podstawowe wymogi związane z funkcjonowaniem w życiu społecznym, zgodnie z piramidą Maslowa, były zapewnione dla doktorantów. Stąd też staramy się być może zapewnić takie warunki, które oczywiście nie są satysfakcjonujące, ja sobie zdaję z tego sprawę, że nigdy te środki nie będą wystarczające, niemniej jednak taka decyzja była podjęta. Króciutko jeszcze, proszę Państwa, z uwagi na to, że ja już ten swój czas wykorzystałem, nie mogąc się z Państwem połączyć, ale kilka takich argumentów dla Was do dyskusji, bo jak rozumiem samorządy, słyszałem tutaj, chcą i bardzo dobrze dyskutować i być samorządne właśnie i decydować o własnej przyszłości. Jednym z elementów, który gdzieś tam się pojawia, to jest fakt, że jeżeli Państwo uzyskujecie granty, to najczęściej one są na okres 3 lat, a 4. rok jest to ten element, w którym trzeba dofinansować z środków uniwersytetu. W naszym przypadku stosujemy pewną hybrydę finansową. Jeżeli będziecie Państwo chcieli, mogę kilka słów na ten temat powiedzieć, bo to wydaje mi się elementem sukcesu. Niemniej jednak takim argumentem do tego, żeby właśnie w ten sposób realizować i nie bać się realizacji i finansowania na tym 4. roku, a może nawet na 2., bo różnie te granty trwają, to jest fakt, że mamy pracownika przez pewien okres, który finansowany jest z grantu. I teraz biorąc pod uwagę na przykład działalność prywatną, firmy, można zapytać, czy gdyby musiał zatrudnić ktoś pracownika na okres 4 lat, a przez 3 lata ktoś inny zapewniałby mu wynagrodzenie, to czy to byłoby korzystne, czy niekorzystne dla uniwersytetu i czy nie stanowiłoby element rozwojowy tego przedsiębiorstwa. Tak też mniej więcej należy również podchodzić do doktorantów, którzy zdobywają granty naukowe, którzy są zaangażowani w granty swoich promotorów. To jest ta najwyższa przyszłość. No i kolejna sprawa, ostatnia już, to aspekt związany z pewną polityką kadrową. Te 4 lata, które Państwo realizujecie w ramach poszukiwań z odpowiedzi na dręczące Was pytania naukowe, tak naprawdę można skorelować z długofalową perspektywą zmian, które następują na uczelni, a jedyną sprawą niezmienną jest właśnie zmiana. Stąd też, wykorzystując w sposób odpowiedni szkołę doktorską, mamy określone osoby, które są świetnie przygotowane do tego, żeby wchodzić w rolę takich już asystentów, ale wyższego szczebla tuż przed tym, żeby stać się adiunktami. Jeszcze raz przepraszam, że Państwu zabrałem tyle czasu i dziękuję serdecznie za zaproszenie. Bardzo cenna inicjatywa. Bardzo dziękujemy Panie Rektorze, bardzo dziękuję Pani Magister. Ja od razu pozwolę sobie na zaanonsowanie, że będziemy się z Panem Rektorem i z Panią kontaktować, ponieważ jako przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Szkół Doktorskich realizujemy takie comiesięczne spotkania dyrektorów szkół doktorskich i jeśli zechcielibyście do nas dołączyć i podzielić się właśnie tą hybrydą finansową i sposobem spojrzenia na finansowanie rozwoju doktorantów, będzie nam niezwykle miło. To już później będziemy się z Państwem kontaktować. Bardzo dziękujemy. I co? Przechodzimy do ostatniego dzisiaj wystąpienia. Pani magister Aneta Fraser, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Kształcenie doktorantów w polskich szkołach doktorskich. Jak stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi naukowemu? Bardzo jesteśmy ciekawi, jak stworzyć te warunki. Oddajemy Pani głos. Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Już udostępniam prezentację. Ok, mam nadzieję, że prezentacja już jest widoczna i wszystko jest w porządku. U mnie jeszcze czarny ekran, już jest wszystko w porządku. Zapraszam. Okej, super. Więc tak jak właśnie nazywam się Aneta Fraser, jestem doktorantką 1. roku Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cieszę się bardzo, że mogłam dzisiaj posłuchać pozostałych prelegentów. Cieszę się także, że mogę sama wygłosić własne przemówienie i dziękuję bardzo oczywiście tutaj organizatorom za taką możliwość. Już nie tracąc czasu, od razu przechodząc do meritum, mogą
mogą Państwo zauważyć, że tematem mojego wystąpienia jest kształcenie doktorantów i rozwój naukowy. Długo się zastanawiałam nad wyborem panelu, ponieważ moje wystąpienie jest skupione na analizie prawnej, głównie dlatego, że jestem prawniczką, reprezentuję nauki społeczne, to jest nauki prawne. Zdecydowałam się jednak wybrać panel o szerszej tematyce, mówiący także o ogólnym wpływie kształcenia na rozwój nauki w państwie. I tak jak Państwo mogą właśnie tutaj zobaczyć, wywodzę, że indywidualny rozwój naukowy jest ściśle powiązany z rozwojem nauki. Dlaczego tak uważam? Uważam tak, ponieważ w istocie wszystkie czynniki, które wpływają na indywidualny rozwój naukowy, wpływają jednocześnie na ogólnokrajowy rozwój nauki. I taką też będę prowadziła dzisiejszą prezentację. Wskażę 3 fundamenty, które sprzyjają indywidualnemu rozwojowi naukowemu. Omówię każdy z nich w perspektywie rozwoju indywidualnego, a następnie zestawię określony czynnik z szerszą płaszczyzną, to jest rozwojem nauki w Polsce. Należy jednak tutaj pamiętać, że prawo to jest jedno z wielu narzędzi, które sprzyja rozwojowi naukowemu, na które składają się także czynniki o innym podłożu. Mowa tutaj o czynnikach o podłożu psychologicznym, ekonomicznym, geograficznym czy nawet demograficznym. Na tym polu wyróżniam 3 fundamenty, które sprzyjają indywidualnemu rozwojowi naukowemu doktorantów, czyli jest to odpowiednie wsparcie merytoryczne, materiał badawczy oraz odpowiednia organizacja czasowa realizowanego planu badawczego. I tak jak wcześniej wskazywałam, można te płaszczyzny rozpatrywać z perspektywy różnych grup czynników. Dzisiaj dokonam tego z perspektywy grupy czynników prawnych, czyli czynników związanych z systemem przepisów, które regulują kształcenie doktorantów w Polsce. I w naszym przypadku mówimy oczywiście o ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce, ale także o regulacjach wewnętrznych poszczególnych uczelni. Zaczniemy od przepisu artykułu 183 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i zgodnie z nim nauczyciel akademicki oraz pracownik naukowy nie mogą bez uzasadnienia uchylić się od pełnienia funkcji promotora pomocniczego lub recenzenta. Warto tutaj zastrzec, że jest to odmiennie uregulowane niż w stanie prawnym obowiązującym do 2018 roku, w którym przewidywano, że przyjęcie obowiązków promotora i egzaminatora w przewodzie doktorskim oraz obowiązków recenzenta w przewodzie doktorskim i habilitacyjnym stanowi obowiązek służbowy. I chciałabym skoncentrować się tutaj na funkcji promotora, która występuje w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, w okresie pomiędzy zakończeniem kształcenia a wszczęciem postępowania o nadanie stopnia doktora, a także w toku samego postępowania o nadanie stopnia. Kiedy czytałam też ten przepis, pierwsza wątpliwość, jaka mi się wyłoniła, była taka, czym są te uzasadnione przyczyny. Pytanie też, jakie są konsekwencje tego uchylenia się bez uzasadnienia od tak określonego obowiązku. Zakładam jednak, że jest to pewna klauzula generalna, którą należy konkretyzować w odniesieniu do poszczególnych przypadków. Wiem, że powoływanie też na funkcję promotora przez samego doktoranta ma realizować pewną taką ideę dążenia do dobrej współpracy promotorskiej. Jednakże ja tutaj postuluję i też uważam, że słuszne to by było, gdyby doktoranci mieli tutaj też wsparcie od szkół doktorskich. Dlatego też opowiadam się za pewnym sformalizowaniem tej procedury wyznaczenia promotora i mam tutaj na myśli to, że ustawa mogłaby przewidywać formę, w jakiej należy tego promotora wyznaczać, a ponadto mogłaby doprecyzować formę, w jakiej nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy wyraża wolę uchylenia się od pełnienia tej funkcji. Wypracowanie takiej słusznej praktyki z pewnością wpłynie na rozwój indywidualny doktorantów, którzy będą się czuli po prostu pewniej. Z kolei, jak już wskazywałam, rozwój indywidualny przekłada się także na ogólny rozwój nauki w Polsce. Wiemy też, że to może wydawać się w pewnym sensie nietypowe, że postuluję za zaangażowaniem szkół doktorskich w tym zakresie, jednakże nie wydaje mi się to szczególnie kontrowersyjne w perspektywie orzecznictwa sądów administracyjnych, wedle których znalezienie sobie promotora nie jest obowiązkiem doktoranta, a w przypadku braku promotora to na uczelni wyższej, a nie na doktorancie ciąży ten obowiązek jego znalezienia. Uczelnie wyższe z kolei prowadzą szkoły doktorskie, więc wydaje mi się to być słusznym
postulatem. Chciałabym teraz przejść do ram czasowych. Jak też już wskazywali poprzedni prelegenci, kształcenie kończy się wraz ze złożeniem rozprawy doktorskiej, przy czym złożenie tej rozprawy, warunkiem też tego zakończenia tego kształcenia jest pozytywne zaopiniowanie przez promotora rozprawy doktorskiej. I w ten sposób chciałabym też przejść do problemu, na którym się skupiam, gdy postuluję za realizacją planu w określonych ramach czasowych. Przede wszystkim uważam, że często też te problemy czasowe wynikają z tego, że doktorant nie realizuje tych zadań, planowanych zadań na tle merytorycznym i od tutaj pozytywnie należałoby ocenić procedurę oceny śródokresowej, aczkolwiek należy też wskazać, jak słusznie zauważają autorzy komentarza praktycznego z bieżącego roku, ustawa nie przewiduje żadnej formy weryfikacji na koniec kształcenia i tak naprawdę można powiedzieć, że badanie tej zgodności między planem badawczym a finalnie złożoną rozprawą spoczywa na promotorze, którego zadaniem jest wydanie tej opinii. Możliwe, że uściślenie tych kwestii i przerzucenie tych kompetencji z promotora na inny też podmiot przyczyniłoby się do tego, że doktorant na etapie kształcenia, także już po ocenie śródokresowej, rzeczywiście będzie przygotowywał rozprawę doktorską i los tej rozprawy będzie mniej uzależniony od samego promotora. Dzięki czemu w kontekście rozwoju indywidualnego nie jest on obciążony obowiązkami poznaukowymi i nie naraża się na żadną taką dezaprobatę ze strony promotora, natomiast w kontekście rozwoju nauki doktoranci składają swoje rozprawy w terminie i przyczyniają się też do tego, że jest więcej, kolokwialnie mówiąc, miejsca dla potencjalnych przyszłych doktorantów i przyczyniają się do powiększenia grona specjalistów i rozwoju określonej dyscypliny. Przechodząc do ostatniego aspektu, chciałabym tutaj omówić dostęp do materiału badawczego, przy czym dostrzegam, że ciężko mi się osobiście odnieść do materiału badawczego w naukach ścisłych. Omawiam zatem kwestię dostępu do literatury, czyli kwestię fundamentalną dla nauk społecznych. Artykuł 49 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nakłada na uczelnię obowiązek utworzenia systemu biblioteczno-informacyjnego, przy czym ten system to innymi słowy, system sieci współpracujących ze sobą jednostek, które gromadzą różne zasoby wiedzy. I rdzeniem tego systemu jest biblioteka i zazwyczaj każdy wydział w ramach uczelni posiada własną bibliotekę. Przepis jednak nie określa zasad, w jakich ten system miałby funkcjonować i ustawodawca tutaj pozostawia swobodę do uregulowania w statucie i regulaminie organizacyjnym uczelni. I w tym miejscu nie powiedziałabym, że należałoby wprowadzić jakikolwiek obowiązek ustawowy, ale bardziej zachęcić uczelnie do regularnego przeglądu i aktualizacji zasobów bibliotecznych. Przede wszystkim mam tutaj na myśli dostęp do literatury zagranicznej. Dobrą praktyką szkół doktorskich jest zbieranie zamówień od doktorantów na konkretne pozycje, które nie są dostępne w zasobach bibliotecznych. I też taki jeden z moich ostatnich tutaj nieśmiałych postulatów, że ta odpowiedzialność za to udostępnienie zasobów i ich regularną rewizję mogłaby spoczywać w szczególności na szkołach doktorskich. I tak jak w pozostałych dwóch wcześniej omawianych fundamentach, przypadkach, to zapewni rozwój na gruncie indywidualnym, jak i krajowym. No i w kontekście tego ostatniego doktoranci dzięki bogatszemu dostępowi do literatury zagranicznej mają także większe szanse na międzynarodową konkurencyjność, co z kolei przyczynia się do rozwoju dyscypliny i tym samym rozwoju nauki w Polsce. I to tyle z mojej strony i bardzo dziękuję za uwagę i oczywiście zanim tutaj wyłonią się kolejne może pytania czy zastrzeżenia, sama chciałabym też zastrzec, że to są moje takie osobiste wnioski i te wszystkie 3 fundamenty, które wymieniłam, mogą być, a nawet powinny być rozpatrywane także z perspektywy innych czynników, a nie tylko prawnych. I też druga sprawa, że rozpatrywałam poszczególne elementy na bazie własnych doświadczeń z punktu widzenia nauk prawnych, a nie nauk ścisłych. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Prosimy. O właśnie, już jest pani profesor.
Bardzo dziękujemy za wszystkie Państwa wystąpienia, za tą dyscyplinę czasową, wszyscy ją doceniamy. No to teraz ta część, na którą również wszyscy czekamy zawsze, czyli część związana z pytaniami, odpowiedziami i dyskusją. Zapewne, tu zwracam się w kierunku organizatorów, nie mamy tego czasu za dużo, ale zachęcam do zadawania pytań do naszych prelegentów. Zaproszę prelegentów o włączenie kamer, tak żebyśmy mogli Państwa widzieć i zadawać pytania do Państwa skierowane. W trakcie, ja już widzę, Pani Profesor, 2 pytania na czacie mamy. Pierwsze pytanie to jest, jakie są główne powody uwzględniania tematu obowiązków promotora w prezentacji dotyczącej szkoły doktorskiej? Takie pytanie jest. A drugie, czy istnieją konkretne problemy systemowe lub postulaty, które to uzasadniają? Ja rozumiem, że jest to pytanie skierowane chyba do ostatniej prelegentki, choć no tak się domyślam. Choć nie jest to jednoznaczne, ale gdyby można było, tym bardziej, że Pani prawo studiuje. Jakie są główne powody realizuje doktorat w naukach prawnych. Znaczy, uwzględniłam ten aspekt, bo tutaj dyskutowałam o 3 aspektach tak naprawdę, ale rozumiem, że tutaj Pani pyta o obowiązki promotora w kontekście ram czasowych i w kontekście jego obowiązków w postaci wydania pozytywnej, znaczy nie obowiązków, bardziej obowiązków w postaci wydania opinii po złożeniu rozprawy doktorskiej. Tak, poruszyłam ten wątek głównie dlatego, że tak tutaj też jak słusznie postulują inni autorzy w komentarzu bieżącego roku, to jest ten moment już po ocenie środek okresowej, kiedy składa się tą rozprawę doktorską i wówczas tak naprawdę na promotorze spoczywa tutaj ten obowiązek zbadania zgodności tej finalnej treści rozprawy ze złożonym planem badawczym. I w tym kontekście tutaj to poruszyłam. Druga, inna sprawa też, że doktorant też nie powinien, tak osobiście uważam, ponosić jakichkolwiek negatywnych konsekwencji też z tego, że promotor na przykład w dłuższym odstępstwie czasowym wydaje opinię, bo tak naprawdę dopiero ta opinia, nie samo złożenie rozprawy doktorskiej, ale też ta opinia jest takim warunkiem zakończenia kształcenia. Pani Aneto, tutaj jeszcze było dopytanie. Tu chodzi o skalę problemu. Czy jak gdyby orientuje się Pani, czy jest to rzeczywiście dość istotny problem, bo oczywiście prawnie na pewno tak, ale czy rzeczywiście koleżanki, koledzy Pani mówią, że mają z tym problem? Czy Pani to dostrzega? Znaczy tak, powiem szczerze, że jestem doktorantką na 1. roku, więc jeszcze tutaj bardziej obserwuję, tak. Powiedziałabym, że jest to problem na gruncie praktycznym w kontekście tych ram czasowych, w jakich powinien doktorant zrealizować ten plan badawczy. Jasne. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Korzystając, że jest z nami Pan Rektor, ja jeszcze jeśli takie od razu pytanie mam, jeśli mogę. Panie Rektorze, uczelnia poza podwyższeniem stypendium, akurat Pana uczelnia, czy w jakiś jeszcze inny sposób zachęca doktorantów do tego, czy tak naprawdę chodzi o to, czy finansuje ich dodatkową działalność w postaci, nie wiem, różnych grantów, wyjazdów, możliwości wyjazdów, finansowania artykułów naukowych, tłumaczeń, badań itd., itd.? Tak, no oczywiście działalność studenta, doktoranta, no już dzisiaj nie studenta, bo to nie są studia 3. stopnia, no ale generalnie studiujemy problem my wszyscy, ja jako profesor również problem studiuję, więc jestem też studentem w tym zakresie. Oczywiście to są, o to co Pan pyta, to są dodatkowe, indywidualne sprawy, które są realizowane według ściśle określonych potrzeb. Jeżeli one takowe się rzeczywiście znajdują, to istnieją możliwości, przy czym u nas na uczelni funkcjonuje decentralizacja finansowa. I wspominając o tej hybrydzie, wygląda to w ten sposób, że część środków jakby odgórnie decyzją rektora zostaje na organizację szkoły doktorskiej przez wydziały, do środków, którym dysponują wydziały, skierowane do funkcjonowania tej szkoły doktorskiej, natomiast stypendia, liczba osób, która jest z tym związana, wynika jakby z działania i identyfikacji przez dziekana potrzeb, które wynikają na poszczególnych
wydziałach. To w rezultacie powoduje, że ta decyzyjność przeniesiona na poziom wydziałów i środków części subwencji, która jest na wydziałach przydzielona, powoduje większą elastyczność w tym zakresie, no i możliwość realizacji właśnie finansowania tychże potrzeb. Również w tych kolejnych potrzebach, o których Pan wspomniał, każdy dziekan ma tak zwaną rezerwę badawczą na tego typu działania. Natomiast tak, żebyśmy odgórnie zakładali, jakie my te kwoty będziemy przeznaczali na rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to w ten sposób raczej nie realizujemy. Ja tylko może jeszcze słowem uzupełnienia. W tym roku mamy już też na naszej uczelni projekt PREIDUP i on jest też poświęcony właśnie na badania, wyjazdy i publikacje, także w tym roku pojawił się ten program, ale też jako samorząd, bo jestem przewodniczącą akurat samorządu na tym uniwersytecie, działamy, żeby były dodatkowe świadczenia w postaci stypendiów dla najlepszych doktorantów, które były kiedyś przyznawane w postaci nagród dla doktorantów. Chcemy, żeby były takie świadczenia pomocowe w trudnych sytuacjach losowych, no bo doktorantom też to się może przecież przydarzyć, także część rzeczy mamy, ale nad częścią cały czas pracujemy, no i wierzę, że pojawią się kolejne udogodnienia dla naszych doktorantów. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może, no już właśnie zmierzając ku końcowi tej dyskusji, żebyśmy mogli zamknąć ten panel, chciałam się odnieść do pierwszego wystąpienia, przepraszam, do drugiego, pana Michała Cichowicza w sprawie interdyscyplinarności. I tu może bardziej taki storytelling. Ja pamiętam wiele lat temu, jak uczestniczyłam na Zamku Królewskim w Warszawie w spotkaniu z noblistami, to co mi do dzisiaj w głowie gdzieś się odzywa, jak mówimy o interdyscyplinarności, to właśnie wystąpienie jednej z noblistek, która mówiła, że gdyby nie interdyscyplinarny zespół, to ten Nobel nie byłby możliwy. I w kontekście właśnie pańskiej prezentacji chciałam powiedzieć, że rzeczywiście te projekty fantastycznie, jak są interdyscyplinarne, no i taki charakter ma większość szkół, z założenia tak miało być. Trochę schody pojawiają się na poziomie przygotowania doktoratu i przeprowadzenia obrony, recenzji interdyscyplinarnych prac doktorskich, ale to chyba po to te schody się pojawiają też, żeby je pokonać, więc bardzo też dziękuję za tą prezentację, bo ona jest taka inspirująca do wychodzenia poza swoją dyscyplinę i nawiązywania relacji we własnej szkole, czy poza własną szkołą doktorską. Dziękuję za ten komentarz, pani profesor. No, jest dosłownie tak, jak pani mówi i nie ma co do tego wątpliwości. Niemniej no, staram się też podkreślać to, że faktycznie, tak jak pani powiedziała, trudno byłoby osiągać tak znaczące sukcesy, jak pani wspomniała o Nagrodzie Nobla chociażby. Niemniej jednak bez tego transferu wiedzy z jednej dyscypliny do drugiej, nawet w zasadzie z jednej dziedziny do drugiej, jeżeli już pójdziemy dalej, bo załóżmy sytuację czysto praktyczną. Mamy urządzenia, sprzęt rehabilitacyjny czy urządzenia medyczne, no to bez inżyniera lekarz sobie nie poradzi z pacjentem tak naprawdę, czy rehabilitant, i w drugą stronę będzie podobnie. Natomiast spotkałem się któregoś razu na jednej konferencji ze stwierdzeniem, że jeżeli będziemy budować bioniczne protezy dla pacjentów, którzy są pozbawieni kończyn, no to będziemy pacjentowi takiemu człowieczeństwo odbierać w pewien sposób. Jak usłyszałem komentarz pewnego pana profesora, nazwiska nie będę przytaczał w tej sprawie, pozwolę sobie się ośmielić, że wstałem na tej sali i powiedziałem, no nie zgodzę się z panem profesorem w żadnym wypadku, ponieważ no po to tworzymy te wynalazki i współpracujemy w tych interdyscyplinarnych zespołach, żeby tak naprawdę ten komfort życia pacjentowi poprawić. I teraz już odchodząc trochę od tematu pacjentów, rehabilitacji i tak dalej, niekoniecznie musi to być związane z medycyną, prawda? Bo jednak też pracowałem, nawet pracuję w zasadzie w takim zespole, gdzie zajmujemy się połączeniem i historii, i elektrotechniki, więc też w teorii różnych sobie dziedzin, różnych sobie dyscyplin naukowych, a jednak pokrewnych, jeśli spojrzymy na to od innej strony. Zatem ja osobiście może z małym doświadczeniem, póki co nie takim jak państwo, dorobkiem naukowym czy doświadczeniem też projektowym, życiowym, zachęcam też do tych projektów interdyscyplinarnych i kto wie, nawet do współpracy w przyszłości. Tak, i do tych Nobli my was zachęcamy. No to te Noble, Będziecie naszą to nie jest dumą taka wówczas. prosta sprawa w każdym wypadku, bo jednak jeżeli spojrzymy, no to Nobel dotyczy głównie nauk podstawowych. W przypadku matematyki do Nobla nie jesteśmy w stanie podejść w taki sensowny sposób, ale są dużo ciekawsze nagrody, jeśli chodzi o to. Zatem
To są... Ale to proszę się nie zamykać. Sam pan z jednej strony mówimy o interdyscyplinarności, a Jak fokusuje się najbardziej. pan tylko na matematyce. Ja, nie no, powołuję się na powiedzmy, no okej, no jest przykład znany z historii, John Nash wykazujący tak naprawdę mocne osiągnięcie matematyczne, a dostał Nobla w naukach ekonomicznych tak naprawdę i to ten Nobel jest taki, ni to nie wiadomo, czy go nazwać tym Noblem, czy nie nazwać, no w Dobrze, pewnym panie sensie Nobel to Michale, jest. o Noblu to może kiedy indziej będzie jeszcze o Noblach okazja. Widzę, że pani Anna podniosła rękę i to zapraszamy jeszcze. Tak, ja mam pytanie odnośnie publikacji, bo pytanie jest, czy Krajowa Rada Doktorantów zamierza zrobić jakąś publikację z tego seminarium, bo tematów było wiele, były ciekawe i można byłoby po prostu zrobić taką publikację, która by uwzględniła częściowo te tematy. To jest pytanie do organizatorów, to myślę, że za chwileczkę odpowiedzą na to pytanie. Ja tymczasem podziękuję uczestnikom tego panelu. Panią Karolinę z kolei zachęcam do tego, żeby te analizy i statystyki, które nam przedstawiła, żeby może przedstawiła też jakieś konkluzje, może jakieś rekomendacje dla ministerstwa, bo dane były ciekawe. Może warto się zastanowić, w jaki sposób to też może nam służyć. Bardzo dziękujemy wszystkim panelistom, panie profesorze, w imieniu pana profesora i własnym. Dziękujemy i czekamy na te Noble wasze. Pani Moniko, dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy inicjatywy, bo projekt rzeczywiście jest imponujący. Dziękujemy Tak, bardzo. ja również bardzo serdecznie dziękuję Państwu za moderowanie sesji, za wszystkie wystąpienia. Odnosząc się do publikacji, niestety nie mamy takiego założenia w projekcie, ale myślę, że jest to też założenie, które można wykorzystać w przyszłości. Nie przedłużając, bo każdy z nas już, tak jak Pani Profesor wspomniała, jest na tym spotkaniu ponad 4 godziny. Dziękuję Państwu jeszcze raz za obecność i mam nadzieję, że będą w przyszłości jeszcze inne okazje, żeby debatować i rozmawiać o systemie kształcenia i szkolnictwa wyższego. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia niebawem. Dziękuję. Do